Dobra widzowie, dzisiaj obejrzymy sobie prawie dwugodzinny film odnośnie FC24 z kanału Inception FC. Prawdziwy OG. Jedna z osób, których bardzo cenię, jeżeli chodzi o community fifowe, ponieważ on po prostu nie gryzie się w język i jeżeli coś mu się nie podoba, to o tym mówi. I tutaj z pewnością będziemy mieli tutaj bardzo merytoryczne wyjaśnienie FIFA 23. Nie mogę się doczekać, żeby to po prostu obejrzeć, także już chyba z tym startujemy, nie? Swoim komentarzem będzie to trwało z 5 godzin, pewnie ta, może tak być, wcale nie, wcale tego nie zaprzeczę. I FC24 Rant, gameplay, tryby gry, glitche, społeczność, etc. Startujemy widzowie. A napisy, właśnie, napisy widzowie, jasne. Na polski, tak? No dobra, tylko no też musicie być przygotowani na to, że to tłumaczenie nie będzie, no to jest praktycznie translator Google'a, nie? Także wiecie o co chodzi, nie? Hey guys, what's going on? Let's go. You guys have been waiting for this video for a while, huh? Guys, listen, when I don't make this type of video, it's not because I don't have stuff to say or it's because certain things have happened and it makes me not want to do it now and blah, blah, blah. It has nothing to do with this, man, because like even recently when we got the Team of the Year Messi on the RTG account, what's one of the top comments? Oh, now that he got Team of the Year Messi, the Rant video is not coming. Are you guys good? And when I say you guys... Nie, on jest niesamowity. Ogólnie o to chodzi, że no teraz to jest człowiek, który mimo tego, że trafił Messiego w paczce, to i tak nie powstrzyma się przed krytyką tej gry. Tyle powiem, nie? Lecimy dalej. I'm in the minorities, because I'm gonna be honest with you, man. Jakby tego nie A very powstrzyma. large majority of Jego you nic guys nie are actually powstrzyma. very supportive and very positive towards me, right? I check my Instagram DMs all the Tak time, jest. the Discords and all that kind of stuff. Considering how, you know, toxic this game is to play and the people that play it, I'm very grateful for it. You know, like I don't want that to be taken, you know, out of context for people, because I'm very grateful for the life that I have, 100%. I'm very grateful that we get the views that we get, basically posting whatever type of content that we have. Could we do more if this game wasn't complete garbage? Absolutely. You know, there's so much content that I think of at the top of my head to do. For instance, like the Future Stars Attackers, we would have done the tier list for that. That would have been a good video that people would have watched 100%. It would have been a banger video. Tier list in general, I know do well. There's a lot of videos that I know do well, and I just don't post them due to lack of motivation. You know what I'm saying? No, także no jakby to, że on narzeka na tą grę, bo jest bardzo dużo głosów. Dlaczego grasz w tą grę, jeśli narzekasz? No taka jest prawda, że to jest jego praca. On jest twórcą treści, dzięki temu jest w stanie po prostu żyć i o tym mówi, ale też nie robi tych jego rantów, tej jego krytyki pod wyświetlenia czy coś, ponieważ sam tutaj mówi, że jeżeli gra byłaby lepsza, to automatycznie on mógłby robić lepszy content. Także jeżeli ktoś po prostu twierdzi, że on robi pod content, te ranty wszystkie nie wydaje mi się, totalnie się z tym nie zgadzam. Także tak to wygląda. Because of this game. But even from the videos that I do post, there's always like an overwhelming, you know, positive experience from people. People always write comments that are, you know, very nice, and I do appreciate it a lot, okay? But today, guys, we're gonna be talking about this game again. A big reason why I refrain so much from doing rant videos for this game is because I don't like what it turns me into, because it does turn me into a different type of person. It turns me into a super negative and more toxic person, right? Because no on jest tego nawet świadomy, że to nie działa dobrze na niego, ale teraz się dowiemy, dlaczego je robi prawdopodobnie. A super negative and more toxic person, right? Because the game is trash from top to bottom, okay? You know, take me back to the days when I used to complain about, you know, FC gameplay, FIFA gameplay, right? Take me back to the days where it was only like 3 base mechanics of the game that were horrible, but the main complaints that I always had was inconsistent gameplay. Take me back, because the game for the new gen version of this game, guys, is horrible from top to bottom. I don't think it's an opinion to hear from absolutely anyone in this world to say that they like this game, because if you like this game, you're out of your mind.
Fakty. Były takie czasy, no prawdopodobnie to było chyba gdzieś w okolicach FIFA 18, że rzeczywiście według niego, no, poza oczywiście niekonsekwentnym gameplayem, o którym to na pewno będzie, były takie 3 mechaniki, które można by zmienić i ta gra rzeczywiście by była w miarę okej, nie? Natomiast no aktualnie, kiedy w tym momencie mamy już nową generację i grę na nową generację, która bardzo jest orientowana wokół murowania się po prostu i mocnym defensywnym AI, i na tym etapie, no nie oszukujmy się, no ta gra nie ma najlepszych, że tak powiem, czasów, nie? Najlepsza od 18 była 22, no 22 była ale no to już też były te problemy związane z nową generacją, tak? Czyli bardzo mocne defensywne AI, nie? Już od pierwszych wersji nowej generacji to było bardzo uciążliwe i w 22 też tu było, tak? Okay. And I'm going to explain to you why you're out of your mind. It's not just me saying you're out of your mind because people always, they watch these videos and they always think it's like a record situation. It's always like, oh, it's because he's trash at the game every single time, right? O, tak. No ludzie, że tak powiem, mimo, że bardzo ogarnia grę, jakby ludzie cały czas mówią na to, że on krytykuje tą grę dlatego, bo jest chujowy w nią, nie? Ludzie mi to mówią, ludzie każdemu, kto chce skrytykować tą grę, mówią, krytykujesz, bo jesteś chujowy. I w tym filmie będziecie mieli dokładne wytłumaczenie, dlaczego tak k***a nie jest, nie? I jest, nie? Why that one video that we did in the beginning of the year was to prove that I wasn't a skill. I don't even like saying the word skill. I just cringed from saying skill, okay? A skill issue. Don't talk about skill in this game. Don't. No, dajcie spokój, nie? No, umiejętności w tej grze, wiecie na czym się opierają umiejętności w tej grze. Na bosowanie mechanik. Don't talk about skill in a game where almost every single base mechanic of the new gen version of this game is complete garbage. It used to have finishing. It used to. Where every base mechanic of this game is complete garbage. And on top of that, we have inconsistent gameplay still that just makes the whole experience horrible. I don't want to hear it, guys. No, dokładnie. No tutaj w zasadzie każda podstawowa mechanika, czy to podania, kiedy strzały jeszcze by w miarę okej, no teraz strzały też nie są idealne, czy to po prostu podstawy, tak? Podstawowe mechaniki w tej grze, czy nawet gra w obronie. Masakra, nie? Jeszcze do tego mamy niekonsekwentny gameplay, tak? I cała ta mieszanka prowadzi do tego, że ta gra po prostu, no jest do dupy, nie? Alan Davis mechanik. No, a to jest tylko jedna z mechanik. No wszystkie te skupterny, wszystkie te Mombole, wszystkie te trivele, finezje i tak dalej. No wiecie o co chodzi. Okay? If you play this game willingly, you're playing it with the knowledge that you are playing a trash game. Whether the score is 5-0, 6-2, 5-4, it doesn't matter. Because the game is horrible. Tak, także no jeżeli, że tak powiem, z własnej woli gramy w tą grę, no to raczej każdy wie, że gramy w chujową grę. I gra, która jest po prostu zła. Wyniki nie mają znaczenia, bo ta gra po prostu jest zła. Jakby o tym on mówi, oczywiście pełna zgoda. Każdy jest chyba tego świadomy. Let's talk about the individual mechanics as much as I possibly can, because guys, my notes, don't think that the notes that I have here is advanced notes. It's because it's not, okay? My notes, this is my notes. I'm going to show you guys, okay? O, notatki jakieś. This is my notes right here. Poka. Put this on full screen or whatever, because you guys are just going to see this. This is my notes. O kurde. Mocno notatki, widzowie. Notatki odnośnie dwugodzinnego rantu na temat FC24. Obrona, dribbling, rzuty rożne, atakowanie, podania, content, czyli zawartość i gliczenie. Nie, no piękne, nie? Home nagrał 2 godziny ranta prawie i tak się do tego przygotował, w sensie to sobie wypisał. Powiem wam tak, no Inception po prostu on zjadł zęby na tej grze, na tej serii i on z głowy spokojnie wam wszystko wytłumaczy, nie? Także sami wiecie, nie? Myślę, że to jest dostateczna rekomendacja dlaczego ten gościu wie o czym mówi, nie? To są jego notatki. Lecimy dalej, ale nie, aż się napiję wody, no nie, bo to giga mocne, nie? Okay? So don't think that I actually jot down individual things, because I don't. You guys know why I don't have individual things here? Because I don't want to add up all the garbage that exists within this game, okay? Because there's a lot of it. There's a lot of stuff that I actually try to avoid even knowing about because I know it's going to consistently be decisions from EA that just shows why they are a horrible company for the most part, right? You know, shout out to the content team at EA, because at the end of the day,
my YouTube channel survives based off of the content that they provide me. But a lot of the content that they have provided this year, I haven't even done because it actually takes, for me, so much effort to play this game and to just do a review. Especially Okej, także tak, no jeżeli chodzi o team contentowy, no jednak jeżeli chodzi o content w menu, no to jest, no nie oszukujmy się, jedna z najlepszych rzeczy w tej grze, nie? Jakby mamy do czynienia z grą komputerową, w ramach której jedną z najlepszych rzeczy jest content w menu. Nie bójmy się tego powiedzieć, myślę, że każdy grający w tą grę ma tego świadomość. Jedną z najlepszych rzeczy w grze komputerowej są menusy. Brzmi to absurdalnie, dla każdego, kto nie gra w tę grę, to brzmi to jak jebany absurd, ale to jest prawda. To jest prawda, nie? No nawet jeżeli chodzi o te wszystkie kontrowersje, rekompensaty i tak dalej, o tym być może też będzie mówione, może nie, ale wszyscy o tym wiemy. Ale to i tak jest w dalszym ciągu jedna z najlepszych rzeczy w tej grze, nie? Content menu. Lecimy dalej. since the game modes, but we'll talk about this, okay? So don't think that my notes are super advanced. I know all the glitches, I know all the bugs, because I don't, okay? Okay. Can we please talk about the individual mechanics of this game? I'm going to talk about the individual ones, and then I'm going to talk about the general experience. As much as I possibly... Dobra, lecimy widzowie w ogóle z tablicą taktyczną. Jeżeli Inception odpala tablicę taktyczną, to wiesz, że kończą się tutaj żarty. Tyle wam powiem, widzowie. Okay? Can we please talk about the individual mechanics of this game? I'm going to talk about the individual ones, and then I'm going to talk about the general experience as much as I possibly can from the top of my dome, okay? Whenever I do reviews, because I do reviews in Division 4, 3, 5, 1, Elite. You guys can see some of the reviews from Team of the Year. I can show you me climbing a guy to the Elite. People complain to me. They're like, Inception, why did you get me to Elite? Because that's where this game is at. Wyobraźcie sobie, Inception gra czasem, że tak powiem, na kontach, czy to widzów, no jego community, tak? No bo on robi recenzję kart, nie? On głównie, no to zajmuje, a czy głównie? No jedną z jego najważniejszych filarów tworzenia kontentu tej gry to są recenzje kart, tak? Bardzo polecam oczywiście. Jak macie jakąś wątpliwość co do jakiejś karty, szczególnie jeżeli chodzi o SBC, jakieś nowe rzeczy, praktycznie godzina, dwie, zazwyczaj jest film, na temat którego on po prostu jest w stanie bardzo dobrze ocenić, czy ta karta jest warta waszej uwagi. Tak? Także oczywiście zachęcam do oglądania. Natomiast co chciałem powiedzieć odnośnie tych recenzji, tak? To, co on tutaj powiedział. Ludzie czasem są na niego zirytowani, że Hop, grając na ich koncie, wbił elitarną dywizję. Jakby normalnie, no to powinien się cieszyć. O, jestem zajebiście, Hop mi elitarną dywizję wbił, będę miał lepsze nagrody, coś tam zajebiście, nie? A ludzie są na niego zirytowani, bo nie są później w stanie tej elitarnej dywizji nic zrobić, nie? Także no to jest też dość mocny paradoks. They don't even want to go up divisions because they want to maintain. I'm like, oh, I should have told you to maintain lower. Ludzie intencjonalnie nie chcą być w wysokich dywizjach, chcą być niższych, bo ta gra jest tak sformułowana, nie? To jest po prostu absurd. And I don't blame them because the game is formatted like garbage, okay? Okay, so let's talk about this game, guys. The first thing that I have here that I want to talk about is defending. Oh, defending this game. Just saying the word defending made me want to puke. Dobra, będzie o obronie, widzowie. Here that I want to talk about is defending. Oh, defending this game. Just saying the word defending made me want to puke. It made me want to puke. Because the inconsistent gameplay. If I'm playing in bad gameplay, the defending is chalked, guys. It's chalked, man. Can I show you guys something, bro? Oj, chyba będzie jakiś klip. Nie, obrona w tej grze to jest tragedia. Jeszcze jak masz zamulony gameplay, to już w ogóle. Show you guys something really quickly. Just bear with me over here, okay? Dobra, you go to dawaj to. settings, right? O, ustawienia. In FIFA. You go to, I don't even know if it's customized controls. It's not. See, I don't even know because I'm not with this game like that, you know? Game settings. You know how you have O podaniach pewnie this setting coś. here? The switching? Oh my goodness. Okej, czyli to jest po prostu czułość zmianę zawodnika, tak? Prawą gałką, okej. Oh my, it doesn't matter what number. It doesn't matter if I put the L1 switching to closest to the ball, 4, 3, 1, 6. It doesn't matter. It's all garbage.
Niezależnie co tutaj ustawisz. Niezależnie co tutaj ustawisz, jeżeli masz zły gameplay, z racji tego, że jest niespójny, niekonsekwentny gameplay w tej grze, jeżeli masz zamulony gameplay, to nie ma znaczenia. I tak ci to nie będzie działało dobrze. I tak, niezależnie możesz tu ustawić co chcesz, i tak to nie będzie działać dobrze. It's all complete trash. EA, the incompetence that you show to try to compensate for your absolute garbage in the game is mind-blowing. This is trash. Guys, do me a favor, okay? Dokładnie. I je jeszcze samo pokazuje, że nie jest sobie w stanie z tym poradzić, dodając te opcje, które tak naprawdę nie rozwiązają głównego problemu, tylko starają się nieudolnie go obejść. Także tu mamy dowód niekompetencji EA, jeżeli chodzi o temat niekonsekwentnego gameplayu i po prostu próby naprawy mechanik, które są w tej grze popsute. They had a switching in the game that existed that was fine, but the problem is that when you played the game in Ultimate Team or whatever it is, you never got that same switching in the game. Let me show you guys. Okej, teraz on mówił o tym, że teraz tak naprawdę to było dobrze ogarnięte, tylko to po prostu nie działa Ultimate Team. Ale tu chyba jest jakiś bardzo stary klip. Widzicie tutaj młodego Inceptiona. Okej, dawaj ten klip. This clip that you guys are about to see over here, okay? Ciekawe, które to FIFA. This is from FIFA 20 Ultimate 20, Team, right? FIFA 20, and this is a okay. discussion that I did with Kurtz during that time period about, you know, the gameplay inconsistencies, what was bad, what was good, all that kind of stuff, right? Jeżeli kojarzycie tego Kurta, tego profesjonalnego gracza, oni rzeczywiście mieli prawie 2-godzinny podcast odnośnie właśnie problemów tej gry. FIFA 20, widzowie. A dzisiaj fast forward 2024 i mówimy praktycznie o tym samym, nie? And there was a specific part of this podcast, right? Because I think it was either him or me that brought it up that when we're doing the switching online, it just doesn't work, right? It just didn't work. And I try to tell Kurt, because I've done multiple tests about how to fix game. It doesn't matter, right? But there was a specific point of this podcast where I told Kurt, it's because you have never seen how good the switching is in the offline game mode. I want you guys just to watch this just for a second, okay? On po prostu pokaże z gry offline, jak działa zmienianie zawodników, nie? Watch this. I'm gonna give them the ball, Kurt, and watch the right stick switching, okay? Watch this. Oh snap! Yeah, I'm not an expert here with Okay, the. look. With the... Up, down, left, up, down, left, up, down, left, left, up, down, left, Oh up, my God. down, up, down, up, down, up, down, up, down. I to wszystko działa, nie? W trybie offline. A jak wejdziecie do Ultimate Team, zapomnijcie, że to będzie tak działało. Up, down. Oh my It God! doesn't You're actually stop. right. Look at that. It doesn't stop, Kurt. Look, I can switch, no problem. Look at the L1. Look at the L1, dude. Look at the L1 L1. switching, Kurt. It's Zmiana always L1. near the opponent because that's. Listen, bro. We talked about that last year. Listen, the way that attacking and defending makes sense, EA. Te mechaniki są dobrze zrobione, ale niestety mamy niespójny, niekonsekwentny gameplay i przez to te mechaniki nie działają. I EA zamiast naprawić problem z niekonsekwentnym gameplayem, to dodaje jakieś suwaki, które k***a ci nic nie wnoszą. Sorry, my mic was muted here. Just that, okay? You add all of this trash right here, all of this on your screen, and you're making it worse. Jeszcze to pogarsza. You have good switching. You have it. But the problem is that because of your inconsistent gameplay, we never got that switching in the online unless your gameplay, like I've mentioned every single year, was at its best. So this, I don't even like looking at this setting, guys. I don't like looking at this setting because you have a good switching. And you did this, which actually makes it worse. Tak, no ludzie się zastanawiają, co tu ustawić. Ja tego nie tykałem, jakby ja to weszło, ja tego nie tknąłem nawet. Bo ja wiedziałem, że to nie ma sensu, co ja tu ustawię i tak to k***a nic nie wniesie. A może mi tylko popsuć. Ja mam to na domyśle, całkowicie. Ja nawet nie tykałem tych opcji, bo po prostu wiedziałem, że co tutaj nie ustawię, jak będzie gorszy gameplay, to mi nic to nie da po prostu, nie? And you know what this actually forces, and we're going to be talking about this afterwards, it forces people to do more park the bus stuff in the game because they need all the players to be bunched up together around that 18-yard box so that at least when they're switching, there is a better chance that they'll actually switch to someone properly, okay? Tak, no ludzie się murują z racji tego, że jako, że zmienianie się nie działa, zmienianie zawodników dobrze nie działa, to ludzie się murują, stawiają autobus, żeby była większa szansa, że mogli na odpowiedniego zawodnika się zmienić. Do tego nawet to Look how doprowadza. long that took just to talk about the switching, okay? Just to talk about the switching.
But you guys saw from that clip, FIFA 20 Ultimate Team, old gen, because we weren't doing new gen stuff there, and we're going to talk about this, right? Jeszcze chyba nie było. And you can clearly see the switching being significantly better. So this whole situation you guys see on your screen right now already makes defending in your game irrelevant, because the switching is horrible. Już sama ta rzecz po prostu sprawia, że wasza obrona tak naprawdę, wasz skill w obronie praktycznie nie ma znaczenia. Jeżeli nie jesteś w stanie zmienić na odpowiedniego zawodnika w odpowiednim momencie, to ty nie jesteś w stanie bronić. I już sam ten fakt powoduje, że wasze umiejętności w obronie nie mają znaczenia tak naprawdę. 8, 7, 5 doesn't matter. All trash. Whatever your setting was there, put that in the online. Nobody cares about this switching thing. Nobody cares about your decision of goal side to classic to closest. Nobody cares, because that was the best switching that everybody would have been fine with. You switch with your right stick to switch quickly to the guys outside, and your L1 switches to consistently the guys closest to the ball. You know how many times I press L1 for closest to the ball, and it switches to a guy in Narnia, and because I'm... Guy Narnia tak zwany, nie? Tak, no czasem tak jest. Naciskasz L1, a to ci zmienia na jakiegoś losowego typa, nie? To za każdym razem to po prostu może ochotę rzucić padem w ten ekran, jak akurat w kluczowym momencie takie coś ci się stanie, nie? Na człowieka, gościa z Narni, nie? Press L1 for closest to the ball, and it switches to a guy in Narnia, and because I'm logically pressing L1 to then slide tackle right afterwards, I'm slide tackling with a guy from Narnia, and he just has an empty net to shoot at. Idiotic, okay? Idiotyczne. Since we're only in defending right now, okay? That was just switching, guys, okay? We have it set to airball, whatever it is, it doesn't matter. You have... To jest tylko czubek góry lodowej, widzowie. Samo zmienianie, ale już ma giga znaczenie. Dzięki za ten materiał. Szkoda, że tacy ludzie jak Lisek czy Bejot o tym nie mówią, tylko promują jeszcze swój kurs. No co do kursów, to mówię, ja nie jestem jakoś przeciwko tym kursom akurat, nie? Jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, możesz sobie na niego pozwolić. Jakby no nie mam nic przeciwko, to są twoje pieniądze, tak? Natomiast warto, żeby ludzie po prostu byli tego świadomi, zanim podejmą decyzję, czy warto inwestować, czy to za pomocą kursów, czy to za pomocą FIFA Pointsów, czy to nawet za pomocą kupna tej gry, czy warto jest inwestować w tę grę, nie? 30 minut jest 12 minut filmu. Kacper, no mi się nigdzie nie śpieszy. Ja byłem tego świadomy, że ten stream krótki nie będzie i trzeba, że tak powiem, zorganizować cały stream na to, ale po to tu jesteśmy, widzowie. Po to tu kurde jesteśmy. You didn't make it consistent. Guys, let me tell you guys something. We're going to be talking about this specific thing as well. Playstyles, you think, oh, this is such a cool thing to add into the game. Playstyles is a way to manipulate you guys into thinking you need even more meta players. Okay? And Okej, to bardzo ważną rzecz powiedział w tym momencie, że style gry są po to, że nas zmanipulować do tego, żebyśmy użyli jeszcze bardziej meta zawodników. To jest oczywiście prawda, no. Dlaczego ja bardzo duży nacisk, jeżeli chodzi o patrzenie moje i granie kartami, stawiam na playstyle? No bo te playstyle rzeczywiście mają duży wpływ. Prawda jest taka, że po prostu no, w tym momencie, jak karta nie ma playstyli, to automatycznie gra gorzej. Natomiast z czym jest problem? Problem jest w tym, że te mechaniki, które są warunkowane playstyle powinny tak naprawdę działać tak przy każdym piłkarzu. Każdy piłkarz powinien odbierać piłkę tak, jak powiedzmy Saliba z playstyle Anticipate Plus. Powinien, kurde, każdy obrońca 80 overalla, który ma 80 defa, każdy powinien tak odbierać piłkę, nie? A oni nie dość, że mechaniki dobrze nie działają, to jeszcze oni dają nam dowód, że oni są w stanie zrobić te mechaniki dobrze, ale oni nie zrobią tego, że się dobrze grało w grę każdym zawodnikiem, tylko oni jeszcze to zrobią tak, żeby po prostu niektórzy zawodnicy najbardziej drodzy to mieli. Dlaczego? No bo wiadomo, wtedy a to kupisz FIFA Pointsy, a to, że tak powiem, będziesz grindował grę, żeby zdobyć tego lepszego zawodnika i automatycznie EA na tym po prostu trzepie kapuchę, nie? Także jakby sami widzimy, że te mechaniki są w stanie działać. Jak masz na przykład Salibę z shopem, czy tam Blonka z shopem, czy jakąkolwiek kartę z shopem. Oni są w stanie dobrze zrobić te mechaniki, które są w grze, ale oni intencjonalnie nie robią tego na każdym piłkarzu, tylko po prostu
na wybranych piłkarzach, żeby bardziej po prostu skłonić ludzi do wydawania pieniędzy na tę grę. Z taką skalą problemu mamy do czynienia. Playstyle są bardzo ważne. Tylko problem jest taki, że te mechaniki, nawet samo EA nam pokazało, że jest w stanie dobrze zrobić tę mechanikę, ale można powiedzieć, że stawiają ją za paywallem po prostu. Bo gracze, którzy mają te playstyle, są o wiele drożsi niż gracz, który nie ma danego playstylu, nie? Jeżeli chcesz, żeby dana mechanika ci działała dobrze, to musisz po prostu mieć na to coinsy, pieniądze i tak dalej, nie? To jest postawienie podstawowej mechaniki gry jak odbiór piłki za paywallem. Nie bójmy się tego powiedzieć. Even more meta players. Okay? And what's the thing that irritates me the most is if I don't have the most basic playstyles, cards become completely void. But this game strays further and further away from using general players and only using full meta to do guys, we don't use full meta because we're rats. We use full, I can't say we because I don't even have a full meta team on any of my accounts because I don't care to grind the game like that, right? But we have full meta teams. We all have the same Mbappes and Ezebus, right? Because we just need players that do the bare minimum. Because when these cards are not meta, you can't do basic things. Dokładnie. W tej grze, jeżeli nie masz metakart, nie jesteś w stanie robić podstawowych rzeczy. Nie jesteś w stanie odebrać piłki, nie jesteś w stanie zablokować strzału, nie jesteś w stanie dobrze podać, nie jesteś w stanie dobrze zrobić wrzutki, nie jesteś w stanie dobrze strzelić. My potrzebujemy, jako gracze, potrzebujemy kart z playstylami, żeby robić najbardziej podstawowe rzeczy i najbardziej podstawowe mechaniki. Najbardziej podstawowe mechaniki opierają się na playstylach. A jeżeli karta nie ma danego playstylu, to po prostu mechaniki nie działają. Najbardziej podstawowe rzeczy. No jeżeli nie macie Mbappé, no to automatycznie macie problem, nie? Niestety ta gra tak działa, bo Mbappé jest kartą, która jest w stanie robić podstawowe rzeczy. Jest w stanie biegać, jest w stanie dryblować, jest w stanie strzelić, jest w stanie robić sztuczki, nie? Podstawowe rzeczy, to Mbappé jest kartą, która po prostu jest dobra, ponieważ wszystkie podstawowe rzeczy, wszystkie podstawy jest w stanie po prostu ogarnąć, nie? A jeżeli nie masz tej karty, to zawsze a tu ci piłkarz nie strzeli, bo ma słabszą nogę słabą, a tu na przykład nie jest w stanie driblować, ma ten i ten typ budowy ciała nawet chociażby i ma słabszy dribbling i nie jest w stanie obrócić się z piłką. Mówimy tu o podstawowych mechanikach, o podstaw. I my potrzebujemy najdroższych kart, żeby grać tą grę po prostu normalnie. Mój Puskas to teraz nie może biegać? No na pewno nie tak jak Mbappé. No Puskas akurat ma playstyle pod bieganie, nawet biega w miarę okej. Ale też nie jest Mbappé, nie? W dalszym ciągu. Dajmy sobie kartę na przykład Atenei, nie? Bardzo popularna karta z ewolucji, którą mogliśmy otrzymać za darmo. No ona nie biega jak Mbappé, nie? Najbardziej podstawowej rzeczy, nie? Ona nie biega jak Mbappé, ona nie dribluje jak Mbappé, ona nie dribluje nawet jak w sumie jakieś tańsze karty, które mają dobry dribbling, nie? Także najbardziej podstawowe rzeczy są... Mimo, że jest niska, że tak dalej, ma sztuczki i tak dalej, ale ona nie dribluje jak na przykład Bernardo Silva, nie? Także najbardziej podstawowe rzeczy są schowane za playstylami, za metą, za typem budowy ciała i tak dalej, nie? Najbardziej podstawowe, mówimy tu o podstawach, o dribblingu, jak była ta lista, nie? Ta lista była 13-01. Jakby mówimy tu o tych aspektach, dokładnie o tych, mówimy tu o obronie, o dribblingu, o atakowaniu, o podawaniu. To są podstawy. Jeżeli nie masz dobrych kart, to nie jesteś w stanie po prostu zrobić podstawowych rzeczy w tej grze. Bo to stoi za RNG, za jakimiś, że tak powiem, mechanikami, że musisz zrobić ball rolla przed podaniem, bo inaczej ci podanie nie wyjdzie. Mówimy o podstawowych rzeczach. Basic things, right? EA, because of your level of incompetence when it comes to you guys making the gameplay, you guys added both players in the team to have cursors on their head, right? You have cursors on their head. Why is it that you created a situation in your game where if the person has the cursor on their head and they're generally blocking an area really well, why did you add a passing mechanic years ago that people forgot about? They forgot about this passing mechanic, right? Let me see if the passing is actually here, because it's probably not even described here. Może być to. To chyba Let's jest see. gdzieś. Through pass, auto passing, through pass assistance. Okay. Logs through pass. Is it this one? Let's see. Ground pass, direction, and power are both assisted. This ensures that ground pass will travel into... Mechanika podania. Opis mechaniki
podawania w FC24, no w FIFA, w FC jakby w poprzednich też to było. Podania po ziemi, ich moc, ich siła jest asystowana. To sprawia, że podania docierają do celu i automatycznie, bo to jest asystant. Nazwa opcji, asystowane podania. Także podania docierają do adresata i jednocześnie omijają graczy przeciwnika. Mówimy tutaj o asyście. Jest opcja w grze, która pozwala ci, jeżeli wykonasz podanie w stronę oponenta, to jeżeli masz tą mechanikę, może być tak, że ona ci po prostu ominie oponenta, mimo że sam zrobiłeś to podanie po prostu źle. O takim absurdzie mówimy, nie? Mówimy to o scenariuszu, gdzie jest takie ustawienie. Chcecie podać w jedną stronę i ta asysta robi tak, specjalnie podaje tam do innego gracza, żeby ominąć innego zawodnika, nie? Czasem nawet strzeliłem bramkę, bo chciałem podać gdzie indziej, podanie mi poszło gdzie indziej i dzięki temu na przykład miałem sytuację na strzał, nie? Gra sama mi podała gdzie indziej, nie? Także tutaj mamy do czynienia z opcją, która automatycznie asystująco ci omija zawodnika oponenta przy podaniu. Także dochodzimy do sytuacji, gdzie jeżeli na przykład zawodnik przeciwnika stoi ci na linii podania i ty niego skierujesz piłkę, to ta asysta działa tak, że może go ominąć. Także no, może trzeba to wyłączyć, no nie wyłączałbym tego, bo wtedy twoje podania będą jeszcze gorsze. Jakby wyłączanie tego na pewno ci nie pomoże, jeszcze ci utrudni życie, nie? The receiver's pass while also avoiding opponent players. Guys, I want you guys to read that part right there, man. I Przeczytaliśmy want to you właśnie. to read that part right there for a ground pass, okay? Not a through pass, a ground pass. EA, if someone makes a bad pass, because they added this setting like 4 years ago. It was like 4 or 5 years ago. When I saw this, I was like, who's the idiots that added this into the game? Co za idioci to dodali. Tak, jeżeli zrobisz złe podanie, to asysta może ci podać, że to podanie było dobre, nie? No czasem może podać lepiej niż miałeś, że tak powiem, to w intencji. Myślę, że ten opis tego ustawienia mówi sam za siebie. I want to know. Avoid opponent players? Guys, how many times do you do a regular pass and it turns into like a through pass because of that specific mechanic of avoiding opponent players? So when Dokładnie, no czasem robisz zwykłe podanie, a to ci daje podanie prostopadłe, nie? Żeby ominąć oponenta, nie? Tutaj często tak jest. Chcesz zrobić podanie, ale w tej grze każde podanie musi być prostopadłe. Chcesz zrobić normalne podania, a gra ci narzuca, że nie, ty może nacisnąłeś zwykłe podanie. Ale my zrobimy, żeby to podanie było prostopadłe i co nam zrobisz, co? when someone makes a poor passing decision, you're still gonna reward them for making a poor passing decision. Dokładnie. Ta gra jest w stanie cię nagrodzić za złą decyzję odnośnie podań. That's idiotic. You have cursors that exist for both teams because of your incompetence, right? Because the only reason why you added the cursor for both of the teams is because at your pro events, they had the cursors because it was a LAN event. So you're like, oh, the quick fix, because this is how EA operates. The quick fix for us is to put a cursor for that guy's team and for our team as well. But you can see the person's cursor, you can see them blocking a general area, but you still don't block the passing angle? Okej, właśnie to ciekawą rzecz powiedział, nie? Jak zadziałało EA w sytuacji kiedyś, no nie wiem, w 17 chyba jeszcze to było. Chyba to w 17 weszło, bo w 17 już grałem i chyba to weszło w 17, ale możecie, że tak powiem, mnie tu poprawić. Kiedyś było tak, że u oponenta nie widziałeś kursora nad głową, nie? I dlaczego EA wprowadziło kursor nad głową u oponenta? No bo jak ludzie grali pro eventy, to tam było widoczne, wiadomo, grali na dwóch przy jednym chyba tym, że tak powiem, urządzeniu i tam po prostu przy obu było widoczne. Także EA, żeby to zrekompensować, że w pro eventach powiedzmy jeden i drugi widzą, że tak powiem, zawodników, którzy sterują, to zrobili tak dla wszystkich, nie? To jest, kurde, naprawienie problemu, nie? No dobra, no to tak jest w pro eventach, no to zróbmy teraz tak, niech będzie, nie? No i o czym on jeszcze tutaj mówi? Że masz sytuację, że masz nad sobą kursor, ustawiasz się, żeby zablokować strzał, a ten strzał nie zostanie zablokowany. No to też jest głupota. Jeżeli intencjonalnie ustawiałeś zawodnika, żeby zablokować strzał i dobrze to zrobiłeś oczywiście, to ten strzał w 100 na 100 przypadkach powinien być zablokowany. A tutaj jest tak, tu jakoś go ominie, tu jakoś przejdzie mu kanałem, tu coś. Zdarzają się takie sytuacje. Normalnie ustawisz na linii strzału, chcesz zablokować strzał, oponent ci kopie i idzie ci kanałem i bramkę strzela, nie? The quick fix for us is to put a cursor for that guy's team and for our team as well. But you can see the person's cursor, you can see them blocking a general area, but you still don't block the passing angle? Even though you can see where he is defending? Do you know how idiotic that is? So I know what pass you're gonna do. I know where you're gonna direct it, but there's no, this is what I call, this is something that I made up. I called it cursor defending, right? Because if you can see
that I'm blocking that area to block that pass, and you still make the pass there and it works? That's crazy, man. Oj tak, ale to przecięcia podań w tej grze to też jest tragedia. Ustawisz się na linii podania, a to podanie i tak przychodzi. No to jest najbardziej frustrująca rzecz w tej grze. No jedna z najbardziej frustrujących, bo ile w tej grze jest rzeczy frustrujących? Bardzo dużo. Ale to jest jedna z najbardziej frustrujących, że jest kursor nad twoją głową, widać, że robisz to manualnie, ustawiasz się, żeby przeciąć podania, a to podanie nie tak cię omija, nie? Bo jest ustawienie w grze, które automatycznie pozwala oponentowi ominąć podaniem twojego zawodnika, który przecina podanie. Automatycznie. Ty robisz coś manualnie, masz wiedzę, masz skill, żeby to zrobić, a EA ci to kasuje jednym głupim ustawieniem w menusach, nie? I konstrukcją po prostu podań w tej grze. Także, czy można mówić o skillu w tej grze? Odpowiedzcie sobie sami. Even if I block the area well, guys, I'm not kidding, bro. Do you know how many times I literally block the area and the moment he makes a pass, I have to right stick switch right away because I have to rely on the AI to do something? No, to jest prawda. Wyobraźcie sobie, że żeby przeciąć podanie, musisz zmienić z tego zawodnika na innego, że zrobiło to AI, bo AI jest w stanie lepiej ci przeciąć podanie, niż ty sam manualnie jesteś w stanie przeciąć podanie. I to jest prawda, jakby tak jest w tej grze. Nonsens k***wa totalny. And then again with the playstyles, guys. Oh my. Playstyles, the concept of playstyles is cool, but the way that you guys do it is you focus so much on the meta and you push it so much to the meta where like players become void when they don't have simple things. So you're telling me, EA, right? Okej, no to mówię co wcześniej, także koncept playstyle jest spoko, ale oni go zrobili tak, że gracze bez playstyli są bezużyteczni. You're telling me that you have this as a playstyle plus, right? Let me see if this card still has it. Okay. You are telling me, put my face cam back on for the monitor. You're telling me that you have a playstyle plus in Anticipate Plus that says significantly improved chances of standing tackle success and grants the ability to stop the ball directly at their feet when performing a standing tackle. Why do we need a playstyle plus to do this? Guys, Dobra, o czym on mówi, tak? Mamy styl gry Anticipate Plus. Co robił Anticipate Plus? Zdecydowanie zwiększone szanse na powodzenie odbioru tradycyjnego, a także zdolności, żeby zatrzymać piłkę tuż przy stopie odbierającego zawodnika, kiedy wykonujemy odbiór tradycyjny. No ale dlaczego my potrzebujemy playstylu dlatego? Jakby, dlaczego tu jest potrzebny playstyle, żeby tak to działało? To powinno być standardowe, to powinno być przy każdym piłkarzu, nawet Ronaldo powinien, Ronaldo w sensie, no jakikolwiek Ronaldo, no z 30 defa, jeżeli dobrze zrobi odbiór tradycyjny, on powinien, że tak powiem, w ten sposób odbierać piłkę. Każdy piłkarz, a my potrzebujemy do tego playstylu na plusie, nie? Który ma Waran. Nie jest prosem, ale jest bardzo doświadczonym twórcą treści, który po prostu zjadł zęby. No to jest bardzo doświadczony content creator, który ma bardzo ogromną wiedzę o tej grze. Myślę, że ma większą wiedzę niż bardzo duża część prosów. Może nie wszyscy, ale nie zawsze wszyscy prosi mają takie pojęcie o grze jak ten człowiek. To mogę wam zapewnić. I nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Jakby czasem prosi nie wiedzą, o czym mówią. Jakby to, że ktoś gra profesjonalnie, nie znaczy, że zna każdy aspekt tej gry. listen, you have to understand how bad playstyles is in FIFA, because back in the day, the only thing that you had to concern yourself with, right, was a player that either had good passing stats or good defensive stats. You can have a card nowadays that has 99 interceptions, standing tackles, sliding tackles, all of these things, and if you have no playstyles, he is useless. Bez kitu. W tym momencie możesz mieć zawodnika, który ma podstawowe staty na 99, ale jeżeli nie będzie miał playstylu, to jest bezużyteczny, nie? Wiadomo, czasem coś odbierze, ale bez playstylu nie będzie tego robił w sposób konsekwentny i za każdym razem. Nawet jak ma 99 wszystkiego, bez playstylu praktycznie jest bezużyteczny, tak? Bo lepszy będzie piłkarz, który ma po prostu shopa na plusie. And what's so crazy about this situation is that you have Anticipate Plus, but you still don't get possession-based challenges. Bez kitu. Czasem jest sytuacja, że nawet jak masz shopa na plusie, to nie działa, nie? Nawet jak masz ten playstyle. Zdarzają się takie sytuacje. Zrobisz odbiór, nawet już masz tego shopa na plusie, ale i tak to RNG jest mniejsze, oczywiście, w takiej sytuacji, ale dalej istnieje i czasem nie jesteś w stanie odebrać piłki, nawet jak już masz tego pierdolonego shopa. You have a specific mechanic, a specific playstyle that you put on a card for you to try to consistently do something, and you still don't get possession. Bro, the amount of deflections
that happen in this game, Oj. I can't, bro. Why is it that when I approach the guy head on and do a good challenge, I don't get possession of the ball? Why are we still talking about this? No ilość, kurde, że tak powiem, odbitek, jakichś takich pinballów jakiegoś w tej grze i tak dalej, masakra w dalszym ciągu. Lusy 98 futy z 23 w tej grze byłby nieużyteczny. No jeżeli nie miałby playstyli, to by nie był. Znaczy byłby, no lepiej grać kartami z playstylami, no może byłby użyteczny, ale i tak ludzie by woli grać złotym Van Dijkiem, bo on ma playstyle. O. Dlaczego złota karta Van Dijk'a jest tak dobra w tej grze? DVD. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Złota karta Virgila van Dijk'a. W tym momencie kosztująca 53 000. Staty, no dobre, ale Maldini na przykład ma lepsze. Ale dlaczego ten Van Dijk jest jedną z najlepszych kart w grze? Sylwetka, unikalny typ budowy ciała, także ma animacje dobre i playstyle. On ma prawie wszystkie kluczowe playstyle. Ma Anticipate'a, ma Block, ma Jockey, ma Bruisera, ma Ariala, nie? I spróbuj wygrać z nim główkę w powietrzu. Nawet zawodnikiem, który jest tak samo wysoki, ma nawet lepsze staty. No nie, no on ma Ariala na plusie. No to dajcie spokój, nie? I wy mówicie o jakiejś lusy 98 z FIFA 23, który miał wszystko na 99. W tej grze ten Van Dijk i tak byłby lepszy, bo ma playstyle. If someone wins possession of the ball against me because I am approaching him head on and he does a good challenge against me, give him the ball. Dokładnie. Jak zrobił wszystko dobrze, po prostu dajcie mu piłkę. Nie stawiajcie tego za generatorem niż losowych. Jeżeli ktoś zrobił wszystko dobrze, powinien tą piłkę mieć, bo uczciwie on zapracował. Ale nie, jeszcze dacie do tego generator liczb losowych i kurde odbitkę dla ciebie, nie? Tam w drugą stronę. No, you need playstyles to do basic things now, bro. If you're manually using a defender like Varane and you don't have intercept and the ball is like literally right next to you, he won't intercept the ball consistently, bro. If I have the cursor on a defender's head, the defending with that specific player should be significantly better compared to my AI that, guys, we gotta be honest, everybody relies on AI because everyone parks the bus. Dokładnie. Ja sam wam powiem, ja mam tego Bellingama w wersji 89 bodajże z tym interceptem. Kiedy najczęściej ten intercept wchodzi mi? I jak Bellingham, że tak powiem, nie mam na niego kursora, jak AI nim steruje. Wtedy najczęściej ten playstyle działa, nie? Najczęściej ten playstyle działa jak AI, że tak powiem, go ma, nie? Bo manualnie, nawet jak masz kursor, to twoje akcje są gorsze od tego, co jest w stanie AI wykonać, nie? Dlatego ludzie po prostu tak bazują na AI w tej grze, bo czasem jest po prostu bardziej skuteczne od gracza, który nawet dobrze różne rzeczy robi, nie? I want to see a single person that says that they don't park the bus because when I play this game, everybody parks the bus. I can see your tactic, okay? The game by default parks your team. This is a fact, okay? But you are adding an extra tactic, an extra formation to do an extra park the bus. And the problem... Tak, gra domyślnie ci parkuje autobus w polu karnym. Ty jeszcze dodatkowo robisz taką taktykę, taką formację, żeby jeszcze bardziej zaparkować autobus w polu karnym, nie? Tragedia. problem is, guys, is I can't blame them. You know why? Because yet another thing, okay? Because EA does, I don't know if they're changing their teams. Some guy changes something, and then 2 years later, the guy doesn't even remember that thing was changed. I don't know. But I want you guys to see something, okay? So let's say... O, dobra, zaczynamy tablicę taktyczną, widzowie. Ale ogólnie tak, no tak naprawdę no, nie możesz widzieć graczy za to, że tak robią, że się murują. No bo po prostu ta gra jest tak sformułowana i jeżeli tego nie robisz, no to automatycznie stawiasz się w pozycji przegranego, nie? I want you guys to see something, okay? So let's say you have your team, right? We're gonna do this, right? And now you notice that I'm putting on that defensive line, right? Okay, so you have this. Let's say a 4-4-2 because we got to use like the meta formations, right? Guys, the reason why people use super defensive tactics, they put 11 people behind the ball, is because they need a tactic that forces this whole part right here, that midfield, to be able to transition that way. Do you guys want to know why? Because there was a specific year, I can't remember which one it was, it might have been 3 or 4 years ago yet again, right? Where EA, to try to avoid people parking the bus, these guys, and it still exists nowadays, right? These guys over here, unless the tactic is very park the bus or defensive oriented, they do not transition here up to a certain point if you're using a regular tactic, right?
They will not transition to a certain point because the are like, oh, this is our way to fix the park the bus. Okej, czyli oni po prostu tak zrobili, że ci piłkarze, CDM-y, pomocnicy nie cofną się do pewnego punktu i to jest rozwiązanie EA, żeby zahamować po prostu parkowanie autobusów w tej grze, nie? O, nieźle. But then they forget that they even add these things when they make new versions of their game. Okay? Because what A happens później zapominają i dodają nowe rzeczy do gry. when you are using a regular tactic and someone is attacking against you guys? What happens? I will show you what happens, right? So let's get rid of those lines. Here we go. Zwykła, niedefensywna taktyka teraz, widzowie. I will show you what happens. If you are using a regular tactic and these guys stop at a certain point from the transition, but your team parks the bus by default, what happens for the opposite team because of direct passing, the most garbage tactic you guys probably ever added into your game? Get rid of it, okay? Direct passing. Let's do a 4-4-2 as well, guys. Guys, what is the play style that you guys notice the most when you have to defend against people, right? Dobra, jaki jest styl gry, który zauważacie, żeby bronić się w tej grze? Jaki jest styl gry najpopularniejszy? It's them pushing up against your defenders. That is the play style in this game. There is no authentic attacking AI of this guy moving left and right, or this guy has a unique movement to do that. No. The meta, right, is for the attackers to push up against the defenders and then to transition backwards like this. I'm gonna let you guys know. Okej, no także jaka jest taktyka? Jak działa atakowanie? Atakujący puszują, że tak powiem, popychają obrońców, a później się cofają, nie? Do przodu, do tyłu. Direct passing, to jest bezpośrednie podanie bodajże taktyka, nie? Do przodu popychasz obrońców, a później się cofają, nie? Tak głównie się zdobywa bramki, nie? Wysyłasz gościa do przodu, czekasz aż on cofnie, jak on cofnie, to mu podajesz w odpowiednim momencie i strzelasz bramkę, nie? Jeżeli masz regularną taktykę, no to patrzcie, to jest k***a miejsca, nie? Miejsca to jest w tym momencie. Dlatego ludzie po prostu mają defensywne taktyki, żeby ta linia pomocy była jak najbliżej linii obrony, nie? Right now, inconsistent gameplay already makes the skill-based aspect of this game completely void. But this right here makes your game not skill-based to play because there's no unique attacking AI happening in this game. Because the reason why people are doing this, right, is because everybody's team in the defensive positions perfectly, without a shadow of a doubt, lines it up like this. No tak to wygląda, nie? Jeszcze teraz jest szerokość w obronie, k***a, ustawiona na jakieś 30, nie? A najlepsze jeszcze jak ktoś ma taktykę z 5 obrońcami z tyłu. Tak są zbici, że tu nie masz, że tak powiem, możliwości przejścia, nie masz możliwości zrobienia nic, bo jeżeli spróbujesz przejść cokolwiek, AI ci to zablokuje. Dlatego te taktyki są zbite. Jeszcze dodatkowo ludzie czasem grają piątką z tyłu, to wtedy to już w ogóle k***a masz przepi***one, nie? Kultura plus Arial, no tak. Ogólnie Arial, albo najlepiej Haaland, Toty, nie? Dzisiaj miałem taki mecz na off-streamie, grałem w Division Rivals, nie? Pierwsza połowa, normalnie sobie gram na spokojnie, k***a, 5-0, nie? 5-0 w pierwszej połowie. Druga połowa, uaktywnił się oponentowi Haaland Toty, nie? I byle rożny, rzutka na Haalanda, k***a, gol, nie? Każdy rożny, nie? Albo na przykład tu Haalandem Hope wybiega, nie? Ja nie mogę nic zrobić, bo to Haaland, nawet jak próbuję mu odebrać piłkę, to piłka się odbija pod jego nogi, nie? Cyk, mi strzela gola, nie? Skończyło się 5-4, nie? Patrzę, no dobra, no jest 5-3, jest 70 minuta, no ja muszę się k***wa zacząć murować, no bo ja nie mogę zrobić nic z tym Haalandem, nie? Wystarczy, że po prostu oddam mu piłkę, on coś zrobi w grze i będzie rzut rożny, ja tracę bramkę po prostu, bo Hope ma Haalanda to ty, ustawia dla kogokolwiek obok tego Haalanda, on i tak walnie to główkę, nie? Na Haaland to ty, skill lepszy był, a ty farta miałeś na początku. Nie, no ta, no. Single attack that you do, the defensive line is like this. And guys, when you are attacking or trying to use a sort of tactic that is unique and authentic, right? The problem that you are going to face is that when you get to this whole position right here, this tak, jak będziesz w tej pozycji, nie? entire area right here, you no longer have good attacking AI. Authentic attacking AI is tossed out the window, bro. Tutaj nie masz dobrego AI. Player locki, albo po prostu musisz jakoś minąć, albo stepowerem, albo jakąś sztuczką zawodnika, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, no to jakieś player locki musisz zrobić. Musisz sam sterować zawodnikami, żeby sobie się ustawić, nie? Faktycznie nie ma AI dobrego ofensywnego, nie? This by default
makes your game trash, and this by default makes everybody play the exact same way. The reason why this game is so draining to play Wszyscy grają tak samo. on a consistent basis is because I am facing the same person every single game who is only gonna set up their team to park the bus, to compensate for all of the heavy congestion of all the attackers pressing up against the defenders, right? Dokładnie, no jak wygląda obrona w tym przedziale? Tu masz 8 albo nawet 9, jeżeli ktoś gra piątką z tyłu w polu karnym typa, którzy są zbici wąsko i tak dalej, żebyś po prostu nie miał jak cokolwiek zrobić przez środek, nie? I co ludzie robią? Skrzydło, pyk, pyk, tapin, nie? O tym pewnie jeszcze będzie mówione, ale no co ludzie robią? Skrzydło, do skrzydła, zejście ze skrzydła, podanie, tapin, nie? And that's just what it is. And it's always looking for that transition backwards. So then you can do a touch here, and then you do an elastico to then shoot it across goal. Or to touch the ball here, to touch the ball over here, and then to do O, chyba będzie o stepowerach, widzę, ale tak się gra. Robisz podanie i to robisz elastiko albo jakiegoś stepowera, nie? Oj, dobra, Inception zaraz się odpali pewnie, dobra. to do a step over acceleration. I almost Tak jest, stepover, kurwa, jaka ta mechanika jest debilna, niech on robi stepowerego, wydala, kurwa, do przodu. Wiedziałem, że będzie o stepowerze, nie? Pre-watch, widzowie. to do a step over acceleration. I almost want to puke. Guys, I'm a type of person, and I know a lot of you guys do not agree with this. All these FIFA mechanic stuff things, I wish were nerfed to the ground, bro. Oj, tak. I wish they were nerfed to the ground, man. Okay? Znerfić to gówno w pizdu, tylko z drugiej strony jak znerfią to gówno w pizdu, to jak będziesz atakował w tej grze? To też ciekawe. Let me show you guys something, man. The step over acceleration. If you guys don't know, guys, I don't watch the competitive in this game. If I watch the competitive, I would Mówię teraz o oglądaniu pro eventów. lose brain cells. Okay. Can I just where is this the learn to play? No, not training center. Just go to the skill arena, skill games, okej. practice On po arena. prostu Go to pokaże practice stepowera, arena. jak działa. Guys, Okej. this trash. This Chłopaki trash zajęte. that people spam. I guys like this stuff, man. Just people literally will be in the side areas over here, and they'll just do this just to get a speed tak. boost. I can't. So you're doing a step over just to get a speed boost against the air, and I face people that do this all the time. Step over. No, stepower jest w powietrzu, nie? To nie, że minąć kogoś, tylko w powietrzu, żeby dostać speed boosta, nie? To mechanika... Nie wiem, znerfić to w pizdu. No ja też czasem tego używam, bo trzeba czasem tego użyć, żeby po prostu przejść do przodu dobrze, bo to nie możesz po prostu wybiec zawodnikiem do przodu, o ile nie masz quickstepa na plusie, który ma Pedro Neto na przykład, albo Mbappé, no dobra, no nie, ten pot ma Rapida, kurde, u niego to działa, nie? To nie możesz po prostu stać w miejscu i nacisnąć sprintu. Znaczy możesz, ale to tak dobrze nie działa. Znaczy nie musisz tego robić, lepiej po prostu zrobić sobie stepowerka, który ci przyspieszy i wtedy ci tak wypierdzieli do przodu, że daj spokój, nie? And then just for a speed boost. See, this stuff irritates me because when I play a football game, I actually want to play football, right? No one's going to be step overing the air just because they know it gives them a speed boost. No one's going to do that, okay? No tak, wyobraźcie sobie, że jest mecz piłki nożnej i hop robi stepovera, kurde, w powietrzu, nie? W sensie stepoveruje powietrze. No zazwyczaj ten stepover, no to w futbolu działa, że jakoś zmienić oponenta, czy coś. When I play a football game, it's because I have the intention of actually playing football. So when I see someone doing this, and then they touch the ball just for the acceleration, I can't stand it. And I guarantee you any money in this entire world, without even watching the competitive events, that's the thing they're spamming the most. And the fact Oczywiście, że tak jest. Jakby on nie ogląda pro eventów, ale jest w stanie postawić na to pieniądze, że ludzie spamują stepowery profesjonalnych, że tak powiem, jakby w tych myszach na najwyższym poziomie. Oczywiście tak kurwa jest. Ja też nie oglądam, ale też jestem w stanie postawić na to pieniądze, że ludzie tym spamią, kurwa, jak cholera, nie? And the fact that we still have this in this game after so many years is irritating beyond belief. Beyond belief, okay? We have so many trash things that EA adds into this game that I'm going to talk about because this is me talking about attacking, right?
which we're gonna get into afterwards. But all of, like those things, the skill games and stuff, like we'll talk about that afterwards, right? Because we're talking about the defending right now. Okej, But ogląda. this style of attack that people do against you, right? Look, can I just show you guys something? And you guys correct me if I'm wrong. You guys correct me if I'm wrong, okay? And some of you guys that have watched the previous Rant videos, especially from last year, because it's the same thing this year, okay? If you view this game as any sort of like, if you like any of these game mechanics, or you think that this game is skill-based in any sort of way to a certain point, because if you have basic football knowledge, you will be good at any football game that you play, right? Tak, no. Do pewnego poziomu oczywiście. Jeżeli masz dobrą wiedzę odnośnie futbolu, to w każdej grze piłkarskiej do pewnego momentu będziesz ogarniał, tak? No automatycznie. Jakby nie patrzeć, te gry mimo wszystko są oparte na piłce i jej FC nie jest wyjątkiem. Także do pewnego momentu oczywiście będziesz dobrze sobie w tej grze radził, no bo ta gra jest jednak w dalszym ciągu oparta na piłce mimo wszystko. Period. Any FIFA game I play, I can get to the Elite Division at some point. No tak. Także elitarna dywizja, wiadomo, nie? I'm not amazing at the game. There's some people that are cracked. I faced a guy the other day that was like insane, right? I'm not amazing at the game, but I'm pretty decent at it to get to the elite at least every year. If you say 1 year that you can get to the elite and then 1 year that you couldn't, it's because you're not good in the regular football sense to get to the top divisions, okay? This needs to be said, but... Tak, no jeżeli, że tak powiem, ogarniasz, to powinieneś jakąś elitę mieć czy coś jak najbardziej, tak? Jeżeli ogarniasz aspekty futbolu, no tak, no to jest podstawa, wiadomo. Natomiast... Guys, you do me a favor, because if you think I'm overreacting or, you know, being cringe with whatever, you do me a favor and you guys tell me if I'm wrong when it comes to what you guys face every single game, okay? Okej, no powiedzcie mu, jeśli się myli, nie? All right, so we'll do 4-4-2. Right, 4-4-2. 4-4-2, And then we'll do okej. another 4-4-2 here. 4-4-2, 4-4-2. Okay. So for those of you that try to use, that try to use tactics that are not to the meta of this game, right? That are not super defensive, please tell me if this is not the play style that you guys face every single game, even after the patch, it doesn't matter. Okay. Okej, w tym momencie Inception pokaże nam, w jaki sposób ludzie grają w tę grę. Okay. So let's just push this out a little bit here, right? Push this out a little bit here, push this out a little bit here. Okay, cool. Okay, so tell me this is not the regular experience that you guys face every single game, because this is what this game is. By default, this is a game I would not play if it weren't for content creation, because when you see this stuff, I used to try to avoid this playstyle as much as possible, and this is what you play every single game, right? Okay, so when you're defending, is your defending not like this the entire time, right? So Ale no co to będzie, kurde? Skrzydło tapin, skrzydło tapin, skrzydło tapin. Do skrzydła, do linii tapin, do linii tapin. your defensive lines like this, defensive lines like this, all like this. And this is you using a park the bus tactic because you have to, because of the pressure that each individual attacker puts against your defenders, because that's the attacking AI in this game, which doesn't make it skilled by default. R1. Okay? O, By no default, to, because the AI to już czy będzie używał R1 czy czego, to jest nieważne. Jakby ja mówię o ogólnym stylu gry, tam już nie mówmy o mechanikach, mówmy o stylu gry graczy. is doing everything for you, and all No sam tak gra, no każdy kurwa tak gra w tej grze, każdy kurwa tak gra. you're looking for is the same pattern of play, okay? You tell me if I'm wrong at any point here, okay? You go into the side position, right? You go into the side position. I'll leave the strikers a little bit up here, right? And this is a 4-4-2, right? So we have this, we have this. Okay, you guys tell me if this is not the playstyle that you face every single time, okay? Regardless of the patch that EA recently added, people are Jakby niezależnie od patcha. only utilizing the side positions. Tak, tylko skrzydła. No ja to mówiłem, Just the kurwa, side co się będę positions. powtarzał. Why? Because the attacking AI in this game is some of the worst you will ever see in your entire life. And you know why it's some of the worst? It's because we play on the new gen version of the game, and it's because of this defensive line that you see right here. Okay? Dokładnie, no środkiem, no spróbuj przebijać ten środek, gdzie Hob ma tu 8-9 piłkarzy w polu karnym. To Attacking ciężko. AI
almost being like void in your game makes your game Bez dobrego ofensywnego AI, które praktycznie nic nie robi, tak? Żeby ci pomóc. complete trash to play. So you guys see all these things here, right? We just take some of this stuff out. All right. You tell me if this is not the playstyle you face all the time. This guy over here, all the No, time, skrzydłowy. runs into the side position, right? He runs into the side position. I'm defending with this player. Sometimes this guy over here does not track back. You need defense to block. It's this area right here. You see that area right there? That's what everybody's looking at. Everybody who's willingly playing this game for free, that's what they're all looking for. Okay? That area right there. If the guy is attacking against you, does he not do this every single time? You tell me, okay? He goes all the way into the side position. Do skrzydła. He then cuts back. Do He środka. either cuts back or he just keeps using technical dribbling over here and then does a driven Technical dribbling. Albo R1, albo się cofa, no. pass. That's one. That even with the patch, that's still a play style. Okay. So because you have to watch for these two angles, and because transitioning with defenders is so horrible manual No wise, ja to bardziej biegnę do skrzydła, staram się cofać, nie? No ale ludzie bardzo często do linii technicznej. No ale to są dwie opcje, nie? Biegniesz do skrzydła z zawodnikiem, o ja mam tam Mbappé na przykład, nie? I albo się cofniesz, albo schodzisz do środka, albo próbujesz z R1 przejść w ten teren i podać na tapina. which is why everybody parks the bus, because they rely on AI more than manual defending to get the ball. They have to rely on full meta defenders to get the ball randomly from them from AI, like second man press maybe, right? So it's either they do this where they go all the way to the side position and do a driven pass. Even if you double tap R1, you're still not marking every single player, even if you're Tak, no, do skrzydła i podanie do środka, tak? Nawet jak naciśniesz 2 razy R1 i ten pressing, ten nowy pressing, 2 razy R1, ten pressing to nie działa, nie? parking the bus. The park the bus situation helps you as much as possible, right? But that's the one playstyle where they go into that area. But the main one is this one right here. Why do they run forward? Why does this card, this blue guy, run forward and then cut back? Because by the time he cuts back, these attackers that were once pushing against the defenders have now transitioned this way. Okej, czyli biegniesz do skrzydła i w tym momencie, jak ten zawodnik cofnie tutaj, no to ci atakujący już są przy obrońcach i zaczną się cofać. I w tym momencie, jak on się cofnie, będzie gdzieś tutaj, robisz podanie i strzelasz, nie? A ewentualnie robisz podanie, tam robisz jakieś L1 elastiko albo jakąś tam sztuczkę, żeby minąć tam jeszcze obronę, wypracować sobie kąt i strzelasz, nie? Za każdym jednym razem każdy w ten sposób gra, bo inaczej się po prostu, kurde, nie da grać w tej grze i tyle. No chyba, że ktoś rzutki robi, no to dobra. And if you are not using a park the bus tactic, you do not have these 4 red guys there. Right? So because they have now transitioned, Jak ktoś nie parkuje autobusu, to masz tyle przestrzeni, że spokojnie jesteś, masz tyle przestrzeni, że daj spokój. you have 4 attackers that have basically created an open spot against your defenders, right? 4 of them. And what they look for the most, if the person is parking the bus, is to do 1v1 Mortal Kombat skill moves. Jeden na jeden Mortal Kombat sztuczki, dokładnie. No co, L1 Elastico na przykład, albo jakąś, nie wiem. No kroketa też, ale kroketa nie jest taka dobra. No L1 Elastico tak najbardziej mi przychodzi do głowy, nie? Tam ewentualnie ten jakiś directional nutmeg, ten nowy skill, nie? Albo na przykład te LE Hill to Ball Roll, nie? L1 i ta gałka, nie? No, Mortal Kombat. just to get past somebody, because attacking AI becomes void here, but with the attackers in general, when your opponent is not playing a defensive line here from the midfield, but he's playing it here because of the adjustment that EA did before with the midfielders not tracking back all the way, right? If they don't have a park the bus tactic, this is the easiest way to score afterwards, because what do? Przeszedłem wczoraj w PS4 na PS5 i nie potrafię grać na obronę przeciwnika, po prostu stałem się nobem, nie mam sił do tego. Właśnie o tym, Emil, mówimy, że na New Genie każdy gra tak defensywną taktyką, ta obrona jest tak zbita, że jedyny możliwy sposób gry i jedyny sposób, w którym ludzie grają, to zbiegnięcie do skrzydła, cofnięcie, albo zejście do skrzydła, a na tapina podanie, albo zejście do skrzydła, cofnięcie, podanie, jakieś elastiko i strzał, tak? Właśnie o tym mówimy, Emil, że tak jest
nowej generacji po prostu każdy parkuje autobus i ta obrona jest tak zbita, że jest bardzo ciężko grać środkiem, także to nie tak, że stajesz się nowym, po prostu ta gra troszeczkę inaczej działa na nowej generacji, także no będziesz musiał po prostu się do tego troszeczkę przestawić, jakby no tak po prostu to wygląda. Obrona jest o wiele, defensywne jest AI i ogólnie parkowanie autobusu jest o wiele bardziej widoczne. This is the easiest way to score afterwards, because what do? You do these absolute garbage mechanics that exist within this game. Step over acceleration, the heel to heel on the L1. Let me show you guys the heel to heel with the L1. O, tak, heel to borrow. No to jest i heel to L1, to o tym właśnie mówię. Heel to borrow to się nazywa, nie? Right, so learn to play, and then we go to practice arena. The heel to heel L1. I use this skill move all the time, but don't think for a second that I like it, because if it was a regular game and I wasn't a content creator, I wouldn't even I wouldn't bother be No to za sztuczka jest kurde głupota. like doing these things in general, right? This skill move, right? This is the type of stuff that they add in the game. Who has skill moves in this team? I don't even know what team I'm using over here. Who has skill moves? Do you have skill moves? There you go. Oh, Boom. heel to This skill borrow. move right here, the L1 heel to heel to get past someone. The Jest tak głupio kurwa wygląda, ale no to jest bardzo dobry sposób na penetrowanie pola karnego, nie? To prawda. the step over acceleration just to get past someone on this. You can see the speed boost. You can see it when I'm using it there, right? The speed boost, the L1 elastico, right? L1, I can't do it with this guy because he doesn't have it. I think this guy maybe. I don't even know who this team is, right? L1, that's a skill move that pops off, right? But it's the L1 elastico because the AI behaves a certain way. And then you just shoot. It's so incredibly boring. Tak, wszystkie te bramki wyglądają tak samo. Do skrzydła, schodzisz do środka, podanie, L1 elastico, albo jakiś fake shot, zależy jaki jest oponent i tak dalej, i strzelasz, nie? To jest tak niesamowicie nudne, że spotykasz szczury. Dokładnie tak jest, nie? Spotykasz szczury w tej grze, nie? Spotykasz takiego kurwa wielkiego nowojorskiego skurczyna, że cię strzela w tej gierce, nie? Spotykasz szczury. Rats that are willing to do this for free every single game, okay? Can I just show you guys an example just from like the practice arena? Jak to ogarniesz, no to jest zabawne przez jakiś czas, ale też jest bardzo nudne, bo w zasadzie każda bramka tak samo wygląda, no niestety, nie? Okay, let me just show you an example. Tell me you don't face this person the entire time. Okay, I'm gonna go here, R1. No, R1, cyk, cyk. R1. This is kickoff, so the attacking AI is not gonna work right away, right? No to na ja Goes jeszcze back. gra to też. Goes back because the player is transitioned. Oh, right here. Oh. And then I have to do that, and then I score. Elastico, strzał. No. Okay. Okay, let's do that again. Tu macie poradnik, widzowie, jak grać kurwa w FC24, nie? Jeszcze zmieni pewnie mu poziom trudności, nie? Albo i nie. Let's do that again. Jak się gra? And again, it's kickoff, so kickoff's attacking AI doesn't activate right away when you're playing the game normally. You have to wait a little bit for it. Odbierasz Right. piłkę. No, widzicie, próbuję odebranie piłki botowi, to jest przyjemne, nie? You get into these situations here, Tyk, odebranie piłki. right? And you do this skill move, or this skill tick. move here, right? Okay, so you're back in the side position here, Okej, i do skrzydła. I teraz do skrzydła lecimy. right? Look at his midfield. Patrz na jego... Patrzcie, co się tu dzieje. Tu jest obrona, a tu jest jego środek pola, nie? To jest taka ogromna dziura, że nie? To się dzieje, jak nie masz taktyki, która jest oparta na parkowaniu autobusu. Patrzcie na tą przestrzeń tutaj, co się tu dzieje. Do you see the midfield? You No, see the do midfield, skrzydła. right? Look at where my Patrzcie, jaka attackers are dziura, nie? doing. It's transition, forward, track back. This doesn't even have an actual tactic on the team, but that's what it is. You can see where the space is inside the 18. So what do, right? You're pushing here, you're cutting back, you're passing, Do you're doing środka, this, do środka, and then you're going for a elastico green time strzał. strike here. Elo. That's what the play is every single time. It's either that one, Za każdym razem tak to wygląda. right? It's either that one, and it's funny, I make these rant videos, it's almost like I'm teaching the rats how to play the game, right? So Bez kitu. Hop robi kurde ten Ranta, hop robi kurde film krytykujący. I tu masz kurde poradnik jak grać tę grę, nie? I uczysz szczury jak grać tę grę. Uczył szczury. To nawet szczur pewnie taki zwykły szczur, bo wiecie, no szczury to się mówi tacy gracze po prostu, którzy wykorzystują mechaniki i tak dalej. Ale nawet zwykły szczur by to pewnie kurde ogarnął. just be mindful, guys, that when this rant video comes out, you're going to come up against this more often.
Honestly, I don't care Tak, on nawet mówi, że jak wyjdzie ten film, no to pewnie częściej się będziecie, że tak powiem, na to natykać, ale tak naprawdę i tak już ludzie tak grają, także ja bym się nie martwił o to. because I'm already coming up against it all the time anyways, right? And then what's the other one, guys? No ja do tym mówię, no pewnie więcej osób będzie tak grać, ale kurwa ludzie i tak grają, także w sobie z tym, nie? Play the Także game, no. right? So just be mindful, guys, that when this rant video comes out, you're gonna come up against this more often. Honestly, I don't care because I'm already coming up against it all the time anyways, Okay. right? Do And then skrzydła. what's the other one, guys? The other one is over Druga opcja teraz. Widzowie, dalszy poradnik jak grać. here is when you're attacking in the side position, right? Here. And then at some point, right? At some point, you see his right center back? No, a Lisek kursy próbuje, nie? Kurwa, tu masz 5 minut wytłumaczenia jak grać w gierkę, a Lisek kurwa jakieś kursy sprzedaje za grube pieniądze, jak to wystarczy tak grać, nie? That attacker is the one that they aim for every single time because that transition from this side over Popatrz. here to this track back here, that pass, and then they have that free pass here. That's the other one that they work for the most as well. A, to też działa, no. Podasz tu i jego AI się tak ustawi, że tu jest wolny piłkarz, do którego podajesz i strzelasz, Pass, no. and then they have that free pass here. No tak, i on tu stał, on się cofnął, tu jest wolne podanie i masz strzał, nie? That's the other one that they work for the most as well. That's all you face the entire game. It's that specific mechanic all the time, and it's someone constantly parking the bus and going for the counter attack in the side position to then do a driven pass and score No i jak wygląda ta gra? Jak odebiesz piłkę, to lecisz do skrzydła i robisz dokładnie to samo i to tak w kółko idzie, nie? an opportunity against a guy that's not using park the bus. But you think that you have value in the goals that you score? No, you're out of your mind. This is a game that is a valueless game because the goals that you score do not carry any value because every sort of attack that you do is against this defensive line inside the 18-yard box, and all you are waiting for as the attacker is the constant track back just to score an opportunity. Dokładnie, jakby no jedyne na co liczy, że ten zawodnik ci wróci, żebyś mógł do niego podać, zrobić elastiko i strzelić. Za każdym razem. But you guys think I like doing this when I'm doing the reviews. No, let me show you a footage that I deleted the other time. Let me just show you guys from like the recording over here. O, mamy tutaj ten. Wycięte sceny Inception FC, nie? Essa. Okay. I just want you guys to see the example of like the attacking AI that I'm talking to you guys about, of the push forward, come back, and the Mortal Kombat 1v1 stuff that you have to do to score goals in this game. I don't like this stuff. Okay. I hate that you basically void my attacking AI in its entirety if I need to play a meta way of playing your game. Okay. Okay. I want you to watch Korea here the whole time. I want you to see what his attacking AI is the entire time, okay? And then I want you to see the goal that I score. Okej, tu pokazuje ofensywny AI, jak działa w tej grze. What's the Korea attacking AI, guys? Jak jest AI? Poszedł do przodu, cofnął się i teraz będzie jak znowu do przodu i pewnie się cofnie albo coś. The Korea attacking AI is push forward, track back, push forward, track back, Kółko push lata. forward, track back, push forward, track back. There's no like movements that's unique of the players doing this and Nie ma żadnego movementu, na przykład a tu sobie pójdę w górę, tu nie wiem, pójdę w dół, tu coś tam. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Elo. that. There's none of that happening. It's push forward, track back like a robot. Jak robot, dokładnie. A Korea i tak jest piłkarzem, która ma jedno z lepszych ofensywnych AI w tej grze. Także, no. Let me just cut up this clip and just you'll see how depressing it is just for me to do a 1v1 Mortal Kombat play just because I can't like do crazy breakdowns on a consistent basis because the game is not based off of that, you know? Okej. I to jest ten klip. A, no i cyk. Oh, this game is so fucking horrible, man. I don't No, widzicie, hop normalnie strzelił bramkę i jest wkurzony, że strzelił bramkę, nie? like I don't. Do you think I care about making that guy rage quit? To jest najlepsze, nie? Hop, nie? Gdzie normalnie, o dobra, no dobra, wygrałem mecz zajebiście, nie? Tak, ta gra po prostu jest jednoliniowa, że jego to już po prostu nudzi, nie? Idealista chce nawrócić jej. Trochę tak jest, no ale się nie będę w sumie kłócił, no ale jednak w sumie dobrze, że mamy kogoś tym community, ja jakby nie mam z tym problemu, ale troszeczkę tak jest, że trochę idealistą jest, ale takich ludzi potrzebujemy, community, także ja nie mam z tym problemu, nie?
Do you think I care about scoring those types of goals on a consistent basis in this game? That's not even like a bad example. That's just an example that I can recently remember from doing one of my play reviews. That it's just stuff that I had to remove from the videos, right? No po prostu to usunął, bo mu się ten gol nie podobał na tyle, bo to był tak po prostu meta, że on po prostu usunął to z filmu, nie? Play like a robot to get wins in this game. These are not unique. These are not skilled goals. This is garbage. This is garbage, man. The same 3-4 attacking plays. Most people that I face, guys, it's park the bus, counterattack, and pace. No tak. Whoever brought back pace. Dokładnie, kurde, ten. Parkowanie autobusu kontra i pace, i tempo, nie? Kółko. There's no cohesiveness with EA. There's no cohesiveness because you know what? We're gonna talk about pace because pace is Deweloperzy oglądający jego materiał dodamy więcej gówna. No jeszcze. A oni są kreatywni, nie? part of defending, guys. Okay, pace is part of defending. Let's talk about the pace, guys. There was a point last. Teraz będzie o kwestii o temacie tempa w tej grze, no. This is part of defending. Let's talk about the pace, guys. There was a point last year, right, where the only players that were like really fast were the lengthy players, but your trade-off is that they're horrible at dribbling. But in the Okej, no. W poprzedniej FIFA 23. Gracze, którzy szybko biegali, no to byli gracze z lengthy, którzy byli źli w grze, no bo nie mieli dribblingu za to, nie? Był trade-off zawsze, nie? But then the controlled and explosive players are the ones that can dribble and have like that certain attacking AI, but they didn't feel as fast. The fast part that was nice to have when brought back is AI pace in build-up play. But a huge mistake that you guys make, and you guys that are watching this video, you're gonna be like, oh, but this wasn't a mistake. No, you want it because you want to be able to score easy goals without using your brain cells. You just want to park the bus counter. You guys want pace to be overpowered in this game because you just want to park the bus counter. I know that's what you want to do because Oj, odpala się. game because you just want to park the bus counter. I know that's what you want to do because you do it every time they bring back pace. Oh man, I loved it in 23 before that dribbling patch that brought back pace. I loved it, dude. I loved going to TikToks, going to Twitch streams and seeing people like, oh, I can't believe that I can't make this like forced run and forced pass just to score the simplest goal of all time. Oj, tak. On mówi ogólnie w tym momencie o erze przed nerfem, no początki FIFA 23, nie? Kiedy było lengthy, nie? Ci, co mieli dobrze biegać, no to mieli w zasadzie lengthy, no ale tu był trade-off, nie? No on szybko dobrze biegał, ale z drugiej strony ciężko było nim driblować, nie? No ale niestety to przywrócili, no i wtedy wiadomo, no miałeś dwie opcje. Jedna opcja, no to masz szybkiego zawodnika, ale który ma jednak problem w innych aspektach, na przykład dribbling i tak dalej. No ewentualnie, no możesz mieć takiego zawodnika zwinniejszego, ale on nie będzie, że tak powiem, mógł forsować jakichś biegów i tak dalej, nie? Ale no niestety przyszedł patch dotyczący dribblingu, który niestety to wszystko zaorał, nie? No i chuj. Don't come into here, guys. Don't go into streams and talk about realism because when you guys watch football, you know that most of the goals scored in real life football for a video game would be trash. You know this. To też jest ważny punkt, że tak naprawdę większość goli, które w realnym świecie są, no to w strukturze gry wideo po prostu były do dupy, tak? No bo no jak bramki wpadają w realnym życiu? No czy to jakieś bramki po tapinach, czy to jakieś po prostu bramki po wrzutkach. No ale w realnym życiu wiadomo, tu każdy indywidualny gracz ma umiejętności, jest w stanie to zrobić, ale w grze komputerowej no nie da się tego po prostu tak zaimplementować, żeby to było satysfakcjonujące, nie? Na przykład no mówimy o tych rzutkach na Haalanda, nie? No gdzie tu jest skill, jeżeli zrobisz rzutkę na Haalanda, no? Wrzucasz na Haalanda, a on ci wygrywa główkę za każdym razem, nie? W realu wiadomo, no Haaland na pewno bardzo dużo czasu spędził, żeby taką główkę wygrać, a tu no to co, no masz po prostu kartę, która ma to i robisz rzutkę, nie? Most of these goals are trash. Oh, but Inception, it's a football simulator. It's not a good one because none of you guys even play that realistic way.
Because you just do the guys, you look at what's overpowered. I'm teaching, I'm making this as a rant, but I'm at the same time I'm teaching you guys how to be more ready, because the last time I made this rant video, I faced more of you guys when I had to go do my reviews. No literalnie robi film krytykujący film, ale za pośrednictwem tego filmu uczy po prostu ludzi, jak grać w taki sposób, nie? Seriously. Because you guys play this game because you're addicted. That's the only logical explanation to willingly play like a robot every game. Guys, it drains me to do this stuff. I don't know how people could do this for free and just do this all the time. The new gen version of the game has always been a nothing game, guys, okay? We already had problems with the old gen version, and then they got to a point where they actually improved certain things. Like, Nie, no tak, no nie da się w tej grze, no nie da się, tak? No ale on mówi, no, że po prostu czerpać z tego przyjemność, no to musi być po prostu uzależniony od tej gry, no. To są jego słowa, no i to jest prawda, nie? base mechanics wise, like I said, I missed the days where my main complaint was inconsistent gameplays, right? Or inconsistent gameplay, which is still the main complaint, because every year it makes it trash because you never fix it, and you never will fix it. It could be for next year's game, it could be for 2 years from now. It doesn't matter, it'll always be the same, right? But the base core mechanics for the new gen version of the game is not skill based. I don't know why I'm catching messages from people when I beat them like 3-2, 4-2, 4-1. Why are you sending me? Why do you view this game in that way? None of this is skilled. It's trash. Po prostu no, wyuczysz się jednej mechaniki, no jaki to ma związek ze skillem, no? No nie za duży. Mało tego, ta gra wysysa bardzo dużo energii, dlatego gra się jak robot, bo jak ja na przykład więcej niż 10 meczów na ludzi dziennie, nie, no tak, no. No ja też tak mam, że jak gram taki 6., 7., może 8 mecz, także no to już po prostu sam czuję po sobie, że już nie jestem po prostu w stanie w tę grę dobrze grać, po prostu nie jestem, nie? Po paru meczach, no po prostu już sam czuję to, że ja nie jestem w stanie grać dobrze w tę grę, nie? Oh, use this tactic, use this formation, use this. It doesn't matter what formation and tactic you do. You're gonna do the same play style anyways. No tak. Są tu taka taktyka, tu taka taktyka. Każdą taktyką gra się tak samo tak naprawdę, nie? Nawet jak, że tak powiem, próbowaliśmy różne inne taktyki od Diftena na grze środkiem i tak dalej. Tak naprawdę, no to tak, jeszcze jak się trafił cięższy oponent, to i tak trzeba było grać tak samo, no bo inaczej po prostu to nie działało, nie? Because of this defensive line and because of direct passing that EA they're never gonna remove. Gdzie tam wyrzucą ten direct passing, no dajcie spokój. You know what I had to do recently? I bought the game on PC just to try to see if it like to boost me back into the game, to like really do like a bunch of content, right? Okej, kupił grę na PC-cie, żeby kurde sprawdzić, czy tutaj będzie mu się po prostu przyjemniej grało, tak? Żeby mieć lepszą motywację do robienia kontentu, no. No chance, bro, because the base mechanics are horrible. No i nie ma opcji. Mechaniki w tej grze są takie, kurde, jakie są. No i nawet, no na PC jest szybszy gameplay po prostu. Masz więcej klatek i tak dalej i to ci się siłą rzeczy lepiej się gra, nie? Ale no te mechaniki po prostu są takie, jakie są i nawet to ci po prostu fan z gry nie przyniesie, nie? Na Switcha zagra, ta. Ty, bez kitu, na Switcha jest, a... No chance, bro, because the base mechanics are horrible. Na Switcha. We're still in the defending area, guys. You tell me if this is not the playstyle that you guys face all the time, yeah? FIFA 23 jeszcze było git, no, tak samo było. Tak samo było tak naprawdę, tak samo było. Szczególnie już po patchu po lęk, tak naprawdę było tak samo. Tylko, że po prostu no tutaj jeszcze bardziej jest meta popchnięta w taką stronę, że jest ciężej, nie? Ale bazowe mechaniki były bardzo podobne. No jak grali w 23, tak samo, do skrzydła tapping, nie? Jakby akurat ten schemat, który to pokazał, tak naprawdę on jest niezmienny. On już jakiejś którejś z FIFA z kolei tak samo działa, nie? Różnią się jakieś niuanse, ale sam schemat jest bardzo podobny. Where all you do is wait for the trackback, get inside the 18-yard box. These midfielders don't block these guys if the person's not parking the bus with his tactics, which everybody has to do, and I face everybody that does it, right? Tell me this is not what you do every single game. This is not unique. This is not skill-based. This is lazy from EA
realism, this publicity. To wygląda jakbyś jakiegoś FM-a oglądał, no. Nowi gracze nie mają szansy wejść w tą grę, 1 na 10 nie zrezygnuje. Słuchaj, wchodzisz, a tam tak dziwny gameplay, pogorszy się bramkarzem, strzelaj na zielonym. Musisz być prosem, bo jeżeli chcesz grać na Friday, to 90 ludzi cię zmasakruje, a jak wyjdziesz, to ci obniżą drop monet. Nie, no, to obniżenie dropu monet to jest akurat farmazon, nie, akurat. Ale ogólnie tak jest, no jakby ta gra jest sformułowana i jej po prostu chce z każdego zrobić prosa, nie? Jakby tryby gry, matchmaking, wszystko jest po prostu tak sformułowane, żebyś chcę po prostu, żebyś był prosem i żebyś jak każdy pros po prostu czuł, że musisz wydać FIFA pointsy, kasę na FIFA pointsy, żeby cokolwiek mu zrobić w tej grze, nie? Guys, I'm talking about core base mechanics. Imagine dealing with all this when you can't switch. You cannot transition left and right properly. When someone uses technical dribbling against you, I don't know what it is, but it's almost like someone has your shirt. Someone's pulling you back from just moving in a direction that they're using technical dribbling. Bez kitu. Ty nawet nie masz mechaniki, że jest tym Mówię o tym, o jedynce, o technicznym dribblingu. Ktoś używa technicznego dribblingu, ty nie masz po prostu opcji dobrego poruszania się, tak? Jak masz sam speed, no to nie możesz precyzyjnie się ustawić, nie? Jakby techniczny dribbling, no nie ma na to kontry dobrej, tak? Po prostu no sam czujesz, że ktoś cię cofa, nie? No czujesz po prostu, że no nie jesteś w stanie tego skontrolować, że ktoś cię po prostu jakby cofa, ktoś ciągnie cię za koszulkę, nie? Jak próbujesz się przed tym bronić. Because they have to add a new mechanic to the game and make it overpowered to make the game look like it's new. You know what's part of defending that we need to talk about as well? The corner kicks. O, tak! Dobra, widzowie, lecimy do aspektu obrony. Przechodzimy płynnie do aspektu obrony, którym jest rzut rożny w tej grze. Rzuty rożne w tej grze to jest największa kurwa głupota, jaka istnieje, naprawdę. Tu nie masz kurwa na nic wpływu. Jak próbujesz jedną kurwa debilną mechanikę zablokować, to hop ma drugą. A jak spróbujesz zablokować tą drugą, to hop ma jeszcze trzecią, nie? Ja pierdzielę, to jest taki kurde festiwal po prostu głupoty, jeżeli chodzi o rzuty rożne, że daj spokój, ale nie uprzedzajmy faktów, widzowie. Tak naprawdę, jak masz cięższego oponenta, no to najwięcej bramek wchodzi po stałych fragmentach, głównie po rożnych, nie? Czasem po wolnych też, ale wolnych trochę mniej. Wolnych masz więcej możliwości kontrolowania rzeczy, ale rożnych to daj spokój, nie? Okay, I'm sorry if I forget any other tactics or any other like situation in the game, guys, but the corner kicks. Bro, the corner kicks, there is no possible way to defend the corner kicks unless you have an absolute, not full meta, an absolute full meta team and you do this. You do a lot of this, bro. There's no way. There's no way. O, ten, nie? Nie, no piękne podsumowanie. Jedyna opcja, żeby bronić rożne w tej grze, to po pierwsze musisz mieć absolutny top mety, Van Dijk'i, no w zasadzie Van Dijk, tak? No Van Dijk, tak? Van Dijk może ci pomóc, nie? Jak nie masz Van Dijk'a, no to masz przyrożny, no i musisz się przeżegnać i liczyć, kurde, że ci się uda i że masz szczęście, nie? Jakby no to jest sposób bronienia, nie? Idealnie to podsumowane jest. Because there's so much trash. Guys, again, please tell me if I'm wrong when you face these people. Be my guest, okay? Do not face people Dobrze mówisz. that when they do a corner kick against you, when they do a corner kick against you, there's no skill aspect to this. People just find ways to do the easiest things. Tak, no to nie ma skilla, to po prostu znajdujesz schemat, który kurwa pogujesz, dopóki ci nie wpadnie. To jest kwintesencja rzutów rożnych w tej grze. Masz schemat albo dwa schematy, którymi spamisz, dopóki ci nie wyjdzie, nie? Hey, rats, hey, I'm teaching you guys more ratty things, yay. Okej. Rats, I'm teaching you more ratty things, nie? No dobra, no to znowu mamy teraz tutorial, widzowie, jak robić rzuty rożne, nie? Ja pierdzielę. But it's okay, because I don't play the game normally anyways, it's fine. Kolejna zajebista mechanika poruszania się bramkarzem. O Jezu, nawet już nie chce mi się mówić o tej mechanice, kuźwa, no już w filmie tam chyba Flasha o tym mówiłem. Zresztą i tak pewnie do tego jeszcze przejdziemy, ale no. Do my content and call it a day. Over here. Dobra. Tell me if people don't do this on a consistent basis. Oh, I just got a corner kick. Okay, I'm gonna go over here. Oh, you know what I'm actually gonna do? I'm actually gonna call a player close. Okay. And then when I call this player close, I'm actually gonna wait for this guy to transition this way. Or I make the pass over here, because it's over here actually, right?
No Trivela jeszcze finezję, że jeszcze finezyjnie się da. Jak masz ziutka z finezją, no to też możesz finezją walić, no to już zależy, nie? Or I make the pass over here because it's over here actually, right? I make the pass over here, right? I wait for that transition to the left side or to this side right here. I do. No czyli co? Rozgrywasz krótko, czekasz aż ten zawodnik ci przyjdzie gdzieś tu i albo walisz finezję, w tym przypadku, albo trivelę jak masz lewonożnego, albo robisz rzutkę na długi, na tutaj jakiegoś obrońcę. To są jakby, tak to wygląda. A first time cross and the transition of my attackers is insane. And a lot of the times, defensive AI just, you know, they look at this area right here. Defensive AI just, you know, they look at this area right here. Okej, tak. They look at this area right here, that far post area, and they're just like. On pokazuje teraz, jak obrońcy się zachowują i jak ktoś robi ten schemat dla każdego. And they're just like. Oh, you know I'm gonna do that? It's okay. For the far post crosses, free header. A, ty robisz to? Okej. Piękne. Free header, no problem. Oh, excuse me. Let's do another one, right? Let's do another one, guys. What's the other corner kick tactic? Oh, let's teach people. That's, oh, you just face Dobra, kolejna taktyka narożna, nie? this angle right here, and all you do is 3.5 bars of power, whatever the hell, whatever it is, right? Because when you play the game, you could see people doing this, and you got Virgil van Dijk just dunking on you every single time, bro. No długo trzeba 3,5 ten na Van Dijk'a wrzutka i pyk, i dopóki cię wyjdzie. Virgil van Dijk on the corners, but when I see someone have Virgil van Dijk in their team, I can already expect to maybe concede like 3 corners if the guy abuses the corners, bro. I do this. No, jak hop ma Van Dijk'a i abusuje mechaniki rożne, no to co? No 3 bramki możesz stracić z rożnych i nie możesz nic z tego powiedzieć. Because it doesn't matter. A najlepsze jest to, nie wiem czy do tego przejdziemy, najlepsze jest to, że jak próbujesz to zrobić manualnie, a ktoś bezpośrednio robi rożny, ty próbujesz manualnie się tam ustawić i on wykonuje rożny i ci się zawodnik zmienia na innego. I chuj, nie? I ci strzela bramkę gość, bo ty się nawet manualnie czasem ustawisz, ale jak hop ci zrobi rożnego, no to ci się manualnie zmienia zawodnik na innego, bo zmienia w tej grze automatycznie jest do dupy i się automatycznie zmienia na innego i ty automatycznie nawet nie możesz nawet piłki powąchać, nie? Także no. Corners if the guy abuses the corners, bro. I do this because it doesn't matter. Do you know how many times? Oh my god, this irritates my soul like crazy. Do you know how many times someone does a corner kick and I am blocking the exact guy that he's launching the corner kick to? And my goalie just right next to him. Sometimes he goes back into the net. No, bramkarz nie reaguje na to totalnie, stoi se jessa. Sometimes he will go back into the net right next to him. Sometimes he goes back into the net. Sometimes he will go back into the net even though he's next to the guy he's crossing the ball to from the corner kick. And he just tells me to go screw myself, bro. That's what he tells me to do. You know how many times that happens? And it doesn't matter if I put a defender in front of the attacker. No, you got stuff like aerial plus now, right? Or if you're up against Virgil van Dijk because he has crazy animations, you're up against that. And if you don't have a full meta defense, right? Because just the jumping stat doesn't cut it anymore, guys. No, to sama sama statystyka, jeżeli chodzi o jumping, no ona ci nie pomoże w tym, nie? Jak grasz na Van Dijk'a, kurde, z Arialem, no musisz mieć też Van Dijk'a i się musicie, kurde, napierdzielać, nie? Przesunie to bramkarz, nie przesuwa się sam. No, a czasem ten bramkarz i tak nie reaguje. Just having 90 jumping doesn't cut it anymore. You have to have aerial plus or aerial for them to really jump, right? For the corner kick. No bez Ariala to ci nie skoczy. Guys, the corner kicks are not skilled either. All of these goals that you are scoring, majority of them, there's one guy I faced this year, it was actually fun to play against him. It was the first time in, like, honestly, years that we scored, like, normal goals against each other. Years. It's impossible for this to even happen, right? But all of these goals that you're scoring from a corner kick, it's because you're doing research, finding what's overpowered, and even if the person knows that you are going to do it, it doesn't matter. What do you guys see in my reviews all the time, bro? No, najlepsze jest to, nie? Mimo, że ty wiesz doskonale, co oponent ma zrobić,
to i tak kurwa czasem nie jesteś w stanie tego zrobić. Mimo że wiesz doskonale, co on chce zrobić, czasem to i tak kurde ci nic nie da. Tak te schematy są przegięte. You guys see this thing that I do. Do you think I like doing this stuff? No. But in the reviews I have to, because that's the regular experience, right? The guy has the ball here. I pass the ball all the way back here. I spam R1 from the guy over here. He transitions back here. What do I do? Because it's apparently nerfed, even though it's still super effective. Ball roll into a trivela on a green. Kolejny schemat narożny, nie? Rozgrywasz krótko, wybiegasz tu zawodnikiem, tu wołasz tego, co wykonywał. Ball roll trivela, essa. Łurago. Goal by me. And then we have the community, right? We see these patch notes of Trivela getting nerfed, and they're like, oh, how are we gonna score now? Jak będziemy strzelać teraz, no. You know what people love to do in this game? They love garbage mechanics to compensate for garbage mechanics. Oh, how are we gonna beat the park the bus and the defensive AI being overpowered? How are we gonna beat it now if they nerf the Trivela? In part, you are right? In part, you are correct, but you want a garbage mechanic to deal with a garbage mechanic. Bez kitu, kurde. Ludzie, że tak powiem, lubią te kurwa farmazony, nie? Te trivele i tak dalej. No i co, no. Dajesz po prostu głupotę, żeby kontrolować głupotę, no. Tak wygląda w tej grze gra i no część community nawet, że tak powiem, to się podoba niestety, nie? Ja bym wolał, że na przykład usunęli te gówno i poprawili ofensywne AI, nie? Ale no, niestety, no. Raczej tego nie dostaniemy, także no cóż. No. Oh my god. See, this is why I don't like making these videos, because I get toxic. I get like into it, you know? What else from defending? Is that it? It's just people counterattacking against you. If you're playing any sort of tactic that is not full meta, because the full meta tactics, they're all trash because it's all park the bus counterattack for the most part, right? If you're not playing any of those sort of tactics, which are the best tactics, but they're the easiest to attack against because it's just people using their attackers to push up against your defenders, right? Push up against defenders, and then they just wait for the 45-degree angle into the elastico, into the shot. Like it's the same thing. There's nothing unique about this. You're not switching from a 4-1-2-2 to a 4-4-2 because it makes sense to actually use those individual tactics. You're doing it because you're either noticing that he is doing one pattern of play or he's doing the other pattern of play. Which... Bez kitu. Ty nie zmieniasz taktyki z racji tego, że to ma sens. Tylko ty zmieniasz taktykę, bo jak widzisz, że jak on abusuje jedną, że tak powiem, że jak oponent gra jednym, że tak powiem, schematem, no to ustawiasz taktykę, żeby skontrolować ten schemat, a nie jakieś taktyczne rzeczy. Tak jest, to prawda. Saying that he is doing one pattern of play or he's doing the other pattern of play, which is either the guy runs into the side, track back pass there, right? That's one, or he does the thing where he just runs all the way to the side and then just driven pass. Even after the patch, it's still effective. No tak. Albo tutaj, no ja głównie no to do środka podanie strzał. No ale drugi schemat do linii, podanie tapin, nie? Szydłowych cofasz, no. Using a tactic to defend one thing over the other. Sure, on the attack, it's different, for sure. But the way that you attack is still gonna be the same because everybody's team, even if you don't have park the bus, the back four is lined up here. So you gotta do the step over accelerations. You gotta do the 1v1 Mortal Kombat stuff. Trash, man. And then the problem is that you have to rely on park the bus, on defensive AI, because switching is horrible. The registration to register my command to actually do a tackle is horrible, right? Tak, jeszcze sam fakt, że jak chcesz, że tak powiem, czasem zrobić daną rzecz i gra ci po prostu nie rejestruje tego. Naciskasz odbiór albo naciskasz ślizg i gra to po prostu ignoruje, nie? Ile miałem sytuacji, że chciałem zrobić ślizg, a mój piłkarz nie robił ślizgu, mimo że nacisnąłem ślizg. Gra tego po prostu nie robi. Albo robi z opóźnieniem takim, że albo masz faul, albo i tak ci hop strzeli gola, nie jesteś w stanie tego zablokować, nie? Jak na przykład chcesz ślizgiem zablokować, nie chcę w niego wjechać, tylko chcę zablokować strzał, przejść przed niego. I albo to wchodzi z opóźnieniem i masz faul, albo to wchodzi z opóźnieniem i hop po prostu ci strzela bramkę. Mimo że nacisnąłeś ślizg, ale ta gra albo tego nie rejestruje, albo to opóźnia, nie? Oj tak, to prawda. They want you to manually defend, but when I have the angle correct and I manually do it,
and nothing happens. People are like, oh, I have to press the tackle button more. But if you press the tackle button, it's a penalty because the guy does a random skill move that's not timed, okay? Even guys, sometimes people Bez kitu, no. No to czasem spamisz, że tak powiem, ten odbiór, ale jak spamisz ten odbiór, no to dostaniesz kariego, bo chłop jakiś losową sztuczkę zrobił, która nawet nie jest, że tak powiem, w tempo zrobiona, tylko po prostu zrobiona, żeby zrobić, no i jest karny. accidentally press R trigger to accelerate all the time. They don't mean to do it, but because it's like they're trying to accelerate right into the side position. They're not trying to do this to jump over your challenge and timing it. They're just doing it to accelerate into that area like a normal person. If you press the challenge button, it's an easy penalty. That's why people don't even want to press the challenge button. They just want the AI to do it for them, whether that's a second man press, whether he's coming from Narnia and doing the tackle for me, which happens all the time. Or Bez kitu, no to po prostu nawet boisz się brodzić manualnie, bo to po prostu nie działa, a jak zrobisz to nieodpowiednio, to masz karnego, nie? Dlatego ludzie po prostu czy to za pomocą pressingu drugiego zawodnika bronią, czy po prostu liczą, że automatycznie, że tak powiem, piłka zostanie brana, nie? or whether it is me holding L trigger and doing this and praying that he does the defensive animation. It's one or the other. Albo pressing drugiego zawodnika, albo nie naciskasz odbioru i liczysz, że jak on to powiedział, robisz, przeżegnasz się i liczysz, że AI ci automatycznie odbierze piłkę, nie? Nie naciśniesz tego odbioru, no bo jak naciśniesz odbiór, to jest karny, kurwa. And they have all these playstyles that they added to these defenders that if they don't have them, they're useless at defending in general. No. So defending is Jeszcze horrible. spróbuj odegrać piłkę piłkarzem, który nie ma playstylu, nie? Półkarnym. Powodzenia. Have them, they're useless at defending in general. So defending is horrible, switching is horrible, defending is horrible, moving left and right. I don't care if you have Jockey Plus, they still feel like garbage to move mostly because of your inconsistent gameplay, let's be honest. But you're adding play styles to do basic things. So you're telling me I can't jockey if I don't have jockey? I have to use... No tak, no nie możesz użyć kontroli tempa, jak nie masz playstylu pod kontrolę tempa, bo bez playstylu z kontrolą tempa, kontrola tempa jest po prostu za wolna i jak chłop cię objeżdża R1, to może zrobić. So you're telling me I can't jockey if I don't have jockey? I have to use full meta? You have evolutions. It's cool when you go into the full meta areas, but these evolutions that they're releasing for you guys to unlock, to upgrade cards that I'm sorry, I never see in the meta of the gameplay. Unless they're full meta cards like Malin, you know, some of these like glitched evos that people did that has like 5 playstyles on it. You don't know who this Japanese dude is from the center back that plays for, I think he plays for Stuttgart. Maybe some of you guys do know, right? You don't know who that guy is, but you're gonna use him because he's meta. Nobody ever watches this guy play. Bez kitu. Ewolucje, fajny koncept, ale tak naprawdę te ewolucje w bardzo dużej mierze są po prostu bezużyteczne w wyższych dywizjach, nie? Jedyne ewolucje, jakie kojarzymy, to jest albo Malin, albo Walker, no ewentualnie jakiś tam może Lorente wcześniej, ale teraz to już nie bardzo, albo te pogliczowane ewolucje, nie? I on się zastanawia, kto to jest ten środkowy obrońca japoński z Bundesligi bodajże, czy tam z jakiego klubu, który ma 5 playstyli, nie? I jest meta dlatego, bo jest pobugowany, nie? To tylko takie ewolucje mają sens w tej grze, nie? Jeżeli chodzi o taką grę na wyższym poziomie, bo wiadomo, no możesz sobie zrobić jakąś ewolucję, ale ta ewolucja po prostu z racji tego, że oni specjalnie tak dają wymagania tej ewolucji, że tam nie ma kart, które mają jakieś playstyle, które są meta. I możesz sobie zrobić ewolucję, ale ta karta po prostu nie będzie wystarczająco dobra, że z tym gameplay po prostu konkurować, nie? No a wcześniejsze FIFA też kręcił takie filmy? Nie, te filmy się pojawiają cyklicznie, że tak powiem, Jawinowy. To nie jest pierwszy Rant i myślę, że na pewno nie ostatni. Te filmy tak naprawdę cyklicznie wychodzą, dlatego ja też doskonale wiem, o czym on mówi, bo ja bardzo dużo takich filmów oglądałem. Ale no chyba takim okresem, gdzie najczęściej były te filmy, no to chyba była FIFA 19, bo tam co się działo, to nie chcę o tym rozmawiać, naprawdę, mówię. Za każdym razem, jak ktoś wspomniał o FIFA 19, to mam PTSD, także naprawdę nie chcecie, żebym o tym mówił, a jak chcecie, no to jest film, gdzie oglądałem film Flasha, gdzie troszeczkę poruszałem temat FIFA 19. Ewentualnie, jak jesteście zainteresowani, jak oglądacie to na jakimś YouTubie czy coś, możecie pisać w komentarzach. Jeżeli chcecie, możemy obejrzeć filmik Darnala Diagonala odnośnie FIFA 19, ale nie wiem, czy chcę to robić, bo to, że tak bo jak mówię, każde wspomnienie o FIFA 19 wywołuje u mnie stres pourazowy, także nie chciałbym do tego wracać, widzowie.
ale jak bardzo wam zależy, no to możemy spróbować. But you have to use him because he's gonna let you do the basic things when you're playing the game. And AI-wise, he's gonna maybe save you sometimes. Może tak. I'm saying this, but I don't know exactly what he's like. He just has all the playstyles, so I'm assuming he's good, right? But it's the glitch to... Pretty sure it's a... On mówi o tym typie z Japonii, który ma 5 playstyli, nie? AI-wise, he's gonna maybe save you sometimes. I'm saying this, but I don't know exactly what he's like. He just has all the playstyles, so I'm assuming he's good, right? But it's the glitch to... Pretty sure it's a Japanese guy from Stuttgart or something. I don't know, right? But that's defending. Defending is chalked. So it's not even skill-based to defend. It's not skill-based to attack. No, także no obrona po prostu w tej grze to jest tragedia. Okay? The attacking is the same patterns of play all the time. I don't want to hear anybody tell me differently because every single time I play this game, it drains me to have to defend and attack because you cannot do authentic build-up play because of that defensive line and because of direct passing, okay? And even if you don't have direct passing, all you're doing is waiting for the track back because of that defensive line. You literally see Correa in this clip spamming it. He's spamming the track back, pushing forward. No jak to AI działa? W to jedną w drugą, w jedną w drugą, w jedną w drugą, nie? Także no na tym opiera się gra, no bo ofensywny AI jakie jest, każdy widzi, nie? Coming back. Where's my notes? What else do I have to talk about? So I was defending. Oh my god, defending. Dobra, przechodzimy do Look notatek. how long the video is just to talk about defending and how stupid it is in this game. We move into dribbling. Oh my. Okej, dribbling teraz widzowie. Oj, 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 oj. Dobra. Just to talk about defending and how stupid it is in this game. We move into dribbling. Oh my. Dribbling. Bro, if you don't have players that have like 99 stats, and I have to say this because of inconsistent gameplay, because it's mainly because of inconsistent gameplay, right? But if I don't have players that have 99 stats, why are you so reluctant at making your players responsive on the left stick? You know why you're reluctant? Because your solution to manual defending being horrible is your manual dribbling to be horrible too. The way that you want people to dribble is just to do this the whole entire game. Okej, także no jaki jest sposób EA na kontrowanie, żeby zbalansować lipne, manualne bronienie? Jaki jest sposób EA? Dodali, kurde, lipny, manualny dribbling lewą gałką. No, tak to jest, nie? No i naprawdę, no to musisz mieć maksymalnie podbity staty pod dribbling i najlepiej jeszcze odpowiedni typ budowy ciała, żeby móc się obrócić w tej grze. You just want people to do this. Hold R1 and just use technical dribbling the entire time. Wow. Wara dribbling by you guys. Oh, Wara dribbling, nie? Na czym polega dribbling w tej grze? Trzymasz jak jeden i lecisz przez całe boisko. we can't just do simple left stick touches anymore. No, guys. No. No, we have to add a lot of emphasis to them now because now we have to add mechanics where there's R1 dribbling, right? Where there's R1. Oh, no. We gotta do L1 dribbling now, right? We gotta do the L1 now, right? Dokładnie, bez kitu. To nie możesz już lewą gałką driblować. Musisz używać mechanik. No musisz użyć L1, żeby móc, że tak powiem, ruszyć się z piłką w odpowiednim momencie, nie? Bo inaczej, no to będzie zamułka i tracisz piłkę. Okay. Oh, no. We gotta do the L2R1 dribbling as well, right? Look at the L2R1, little close, bang, little sharp. Why do you guys add all... Guys, I don't mind you adding stuff, but you add stuff when they're not even polished from before! You're just adding more things to do more animations! No, oni nie dodają jednej mechaniki, która dobrze działa, tylko dodają 700 mechanik, które po prostu są... Guys, more animation is not an issue. The issue is that this game feels like garbage most times you play it. Slow and sluggish. So when you add animations on slow and sluggish gameplay, you can't play the game properly, man. No dokładnie, jakby oni sam fakt, że jest niekonsekwentny, niespójny gameplay, po prostu chcą naprawić poprzez dodanie 700 innych rodzajów dribblingu, poprzez naciśnięcie przycisku, czy to L1, czy to L2, R1, czy coś tam, nie? Oni nie naprawią niekonsekwentnego, niespójnego gameplayu, tylko dodadzą ci kolejną gównianą mechanikę, która ma to przypudrować. No ale no nie przypudruje tego, no bo to tak nie działa. You know how many times I touch the ball and he just does a huge emphasis touch every time? Dokładnie. You can't move? Oh, guys. The dribbling, why is, the simple stuff, doing in football, EA, the simple stuff is what makes you skilled.
seeing the pitch a certain way, seeing patterns of play open up before they're even opened up. That's what the skill should be in the game. But no, you create a game that's based off of how is it going to be super easy for people to get into our game, be headless chickens, and just do the same thing over and over again and think that they're skilled. Dokładnie, jakby umiejętności no to są w najprostszych rzeczach. No tutaj to, co mówiliśmy na początku, no tutaj mówiłem o dribblingu, no umiejętności są w prostym dribblingu, no ale no tutaj nie da się tego, przez ten gameplay po prostu nie da się po prostu zrobić, żeby to było dobrze, tak? Ja automatycznie, jak jest gorszy gameplay, to gram o wiele gorzej, no bo ja na przykład bardzo dużo opieram swoją grę na prostym dribblingu lewą gałką. Ale jeżeli ten gameplay jest zamulony, to automatycznie to nie działa, tak? Jakby nie mogę dribblować lewą gałką, bo zaraz stracę piłkę, nie? Gdzie przy szybszym gameplayu, no to jestem w stanie. Także automatycznie mój skill w tej grze znika po prostu. Kurwa, wyparowuje, nie? I żeby mieć skill w tej grze, to musisz się wyuczyć mechanik, które abusują tę grę, bo inaczej po prostu masz lipę, nie? You know that I'm gonna attack this way, but you can't switch properly unless you have park the bus. But even if you have park the bus tactics, your switching is still horrible. Inception shows a clip from FIFA 22 or FIFA 20 offline experience old gen version where your switching is perfectly fine, but he never got that online where even Kurt was freaking out when he was playing the online. Dokładnie. Ta mechanika, co mu działała, że tego offline, ale online nigdy tego nie uświadczysz, bo po prostu ta mechanika jest w grze, ale ze względu na niekonsekwentny, niespójny gameplay, po prostu nigdy jej nie uświadczysz, nie? I ona nigdy nie będzie działać tak, jak powinna. Attacking we've already brushed up on, right? All this stuff, guys, I don't like this. I don't like FIFA mechanic stuff, okay? I don't like this I don't like the FIFA mechanic stuff. I like basic stuff. Okay? I like when someone does something because it feels authentic in the moment. Don't tell me that you're spamming stepovers because it's realistic, because you're just using an excuse to be a rat, which I'm not surprised because you gotta be a rat to play this game, right? Your Neymar is step over, whoa, step over acceleration, whoa, step over acceleration. And then we have these... No tak jest, nie? To jest kurwa typowy gracz FIFA, widzowie, nie? Typowy gracz FIFA. O kurwa, stepowy, ale zajebiście, nie? Surprised because you gotta be a rat to play this game, right? Typowy gracz. Your Neymar is step over, whoa, step over acceleration, whoa, step over acceleration. To jest typowy gracz FIFA, nie? Ale zajebiście, kurwa, jaka dojebana mechanika, tak? Ta gra jest zajebista, nie? Taki waż jest kurwa obraz, nie? Gracze tej gry, kurde, którym się to podoba. And then we have these things that still exist in this game that are just like, they're just stupid. If you skill move cancel against me and my defenders are nowhere near me, yo, you should do the most like emphasized skill move I'll ever. If there's no one near you, it should be emphasized times 100 to just do a step over, to do a step over and accelerate against nobody, right? And then people do the same thing where there's nobody next to them, but they do this just to be able to dribble quickly. Dribbling is so bad that you have to use skill moves to dribble. We still have these FIFA mechanics in this game. Ball roll scoop. O Jezu, ball roll scoop. Tak, no to naprawdę, żeby się poruszać w tej grze, to musisz robić sztuczki. Jakby ty nie możesz w prosty sposób poruszać się, driblować. Tutaj, żeby driblować, żeby w ogóle się poruszać, musisz robić sztuczki, nie? Ball roll scoop, tak, musisz ball rolla zrobić, żeby móc ruszyć się, musisz zrobić step overa, żeby wyjść do przodu i tak dalej, nie? We add a new skill move, heel to heel with the L1, right? The heel to heel this. Guys, this is all FIFA stuff that they add. No. This is stuff that they add that you think is cool. Like, oh, I love that they added this new thing. No, they add new things because they just need to act like their game is different. No tak, no. Jak EA działa, żeby, że tak powiem, gracze czuli, że są jakieś zmiany w grze. Dodaje jakąś kurwa kolejną, absolutnie beznadziejną i bezsensowną mechanikę, a najlepsze jest to, że ludzie się jarają takim czymś, nie? O, fajnie, heal to ball, ale zajebiste, nie? I później co? Hop ci spamuje cały czas takimi sztuczkami, nie? Jakby no jakby dobra, no ja tam powiem tak, no fajnie jakbym nie musiał kurde tego używać po prostu. Dobra, no jest śmieszna sztuczka, ale ona, że tak powiem, nie nakazuje ci używania jej. Żeby się dało lewą gałką driblować, nawet nie miałem z tym problemu. Tylko problem jest taki, że ty musisz tego używać, żeby się ruszyć w tej grze, nie? Musisz po prostu tego użyć, bo lewa gałka nie działa dobrze, nie? I musisz kurde jakąś sztuczkę odjechać, nie?
That's why they add technical and make everybody good at it. Even if they don't have the play style. If they have it, it's even worse. I'm using technical against defenders. Yeah, good luck chasing me, bro. Good luck, bro. The shirt's being pulled against you, man. Good luck to you, brother. Boring. Okay, boring. I get to this position here, guys. Oh, hey, just the AI. Where's the AI at, guys? Where's the AI at? So you get to this position, what's your only solution? All right, guys, L1, Elastico, go back, Elastico, shot cancel. Guys, call me Sub-Zero, man. I'm Sub-Zero here. Because his midfielders are not going inside the 18-yard box. Call me Sub-Zero, guys. I'm in Mortal Kombat. Passing. Ooh, the passing. O, podania, widzowie. To będzie ciekawie. If you don't have certain playstyle pluses, their passing is... Forget about it, bro. Dokładnie. Jak nie masz konkretnych stylów gry na plusie, to podania po prostu nie działają. Fakt. Forget about it with the passing. There's one thing with the passing that I want to talk about the most. I don't want to necessarily talk about through balls or not being able to make certain passes simply because they don't have certain play styles, because the play styles, again, a way to manipulate you guys when you guys play this game. The passing. The one thing that irritates me the most, man, is the direction. The direction of the passes. Do you guys know how many times I will aim my thumbstick super well in a certain direction and it still aims in a... I'll aim it here, but he'll pass it there. Dokładnie, podasz jedną, to jest najgorsze w tej grze. Chcesz podać w jednym konkretnym kierunku, nawet bardzo dobrze, wychylisz gałkę i tak dalej, a gra i tak ci podaje w inne miejsce, nie? To jest masakra jakaś. Kiedy jestem kontrolowany jak ze zwykłego podania, robi się prostopadłe, którego je chcę. No dokładnie, no ale o tym już mówiliśmy, Jawinowy, ale ogólnie tak, oczywiście. No mówię, to każde podanie musi być prostopadłe. Mówiliśmy o tym, jak mówiliśmy o tej asyście w opcji, nie? Tu każde podanie, kurwa, musi być prostopadłe z jakiegoś powodu. Robisz zwykłe podanie, ale my zrobimy, że to było podanie prostopadłe. I co? I'll aim it there, but he'll pass it there. I'll do a through ball where I hold the button the entire way and it still passes the guy closest to me. I'll hold a driven pass where I'll hold it the whole entire way and it still passes the guy right next to me. No. But the To mnie najbardziej irytuje, nie? W przypadku podania. Robię podanie w jedną stronę, a to mi idzie gdzie indziej, nie? Ja totalnie przez to, że tak powiem, tak jestem szokowany, nieprzygotowany do tego, że no tracę piłkę zazwyczaj. Nawet jak to podanie jakby dojdzie do mojego zawodnika, ja już nie wiem co robić po prostu, bo nagle podanie, które chcę zrobić w jedną stronę, idzie w inną. Ile razy wyzywałem piłkarzy za złe podanie, nie wyliczę. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, że tak powiem, najgorszy typ błędów, nie? Bo jak coś zależy od ciebie, no to dobra, no jesteś w stanie, że tak powiem, jeszcze sobie powiedzieć, dobra, no tu coś zrobiłem źle. Natomiast w tej grze czasem tracisz bramkę, bo występuje błąd, który nie jest zależny od ciebie, bo ty zrobiłeś wszystko dobrze, ale asysta i tak ci, że tak powiem, gdzie indziej poda na przykład, nie? Walisz piłę na full, a on ci podaje do najbliższego, tam oczywiście jest jakiś zawodnik oponenta, który to grać, przyjmuje i tracisz bramkę. Oczywiście, wiele razy, nie? I to musisz na przykład czasem z L1 na przykład przerzut zrobić. No ewentualnie jak masz piłkarza z trivelą, no to z L2 dobrze wchodzą przerzuty, nie? Ale jak nie masz na przykład triveli albo nie użyjesz z L1, to czasem po prostu robisz przerzut, a to ci idzie zupełnie gdzie indziej, nie? Mimo że siła podania jest bardzo duża, nie? I normalnie powinno ci to wyjść, ale nie. way and it still passes the guy right next to me. But the one that irritates me the most is the direction on your left stick when you're aiming at certain people to pass the ball. I'll aim it there and he'll pass it to Neymar instead. I'll aim it here and he'll pass it to the guy. I'll aim it to the right side and he'll pass it to the other guy instead over here. And I'm like, and all I'm doing when I'm playing the game, especially because of inconsistent gameplay, all I'm doing is compensating for what I don't want to do for what the game is forcing me to do. Because over here, everything's fast, you know, sharp touch, L1, you know, skill move, L1 again into the, you know, into the, oh, little skill move there. Everything is more responsive here, right? But if you get into the online, oh my God, guys, please stop telling me Inception, your game looks so much smoother. The Elgato makes the game look smoother, guys. If you guys watch content creators, they are not playing in smooth gameplay. All they are doing is compensating for the gameplay being bad. Dokładnie, to nie jest tak, że... No mi też czasem się zdarza, że mówię, jak ty masz taki dobry gameplay? Ja nie mam dobrego gameplayu w tej grze. To jest dalszym ciągu zamulony gameplay. No tylko na wideo wygląda to trochę lepiej, ale naprawdę, czasem jest tak, że
to gameplay tak naprawdę nigdy nie działa. Bardzo rzadko działa tak, że jest najwyższy, że tak powiem, procent tempo gameplayu i tak dalej. Ja mówię czasem, że gameplay jest okej, że jest znośny. Ja bardzo rzadko mówię, że gameplay jest zajebisty. Naprawdę, jak mówię o gameplayu, no dobra, no gameplay jest całkiem okej, jest w porządku, nie? To wtedy w miarę się to nie muli, nie? Ale kiedy ja powiedziałem, że gameplay jest zajebisty? Pamiętam raz, jak sprawdzałem Zidana, nie? I powiedziałem, dobra, ten Zidan jest do dupy, nie mogę się nim obrócić, nie? A później zacząłem kwali grać i nagle mi gra zaczęła działać jak na sterydach, nie? I od razu powiedziałem, kurwa, jak to działa szybko, ja pierdzielę, no bo ja w szoku byłem, nie? Nie wiem, jak ktoś ogląda, jak z RTG to był stream. Może ktoś to pamięta, co nie, ale naprawdę bardzo rzadko się zdarza sytuacja, że ten gameplay naprawdę jest giga responsywny, nie? But with inconsistent gameplay being said, we all deal with a game where there is a high chance that your opponents could have worse gameplay than you or better the gameplay than you. And you know why I'm going to say this? Because when I play on the PC, and it's not perfect on the PC, Okay. but when I play on the PC, guys, I often, more often than not, get better gameplay to play on than I do on the console. Bez kitu, nie? Po prostu czasem on mówi, że jak gra na PC, to częściej ma dobry gameplay, znaczy lepszy gameplay niż na konsoli, nie? Po prostu na PC łatwiej o ten gameplay bardziej responsywny, nie? No ze względu na to chociażby, że tam jest na przykład 144 FPS-ów, czy tam 120, czy tam ile i tak dalej, nie? To na pewno ma czynnik. No i pewnie też jakieś inne czynniki mogą mieć wpływ, nie? Także jak masz wyłączony crossplay i grasz na konsoli, znaczy jak masz włączony crossplay i grasz na konsoli, może się po prostu zdarzyć, że twój oponent ma lepszy gameplay, nie? Bo gra na pececie. Tak o, nie? Bo na przykład EA też nie jest na tyle kompetentne, żeby zrobić tryb chociażby 120 Hz czy tam 120 FPS-ów na konsoli PlayStation 5, gdzie wydaje mi się, że zrobienie takiego trybu w tej grze nie byłoby żadnym problemem, jeżeli by to ogarnęli dobrze. Bo ta gra, myślę, nawet na słabszych PC-tach jest w stanie chodzić w 120 FPS-ach. Natomiast na konsoli mamy te 60 i wystarczy, że ktoś na PC ma więcej FPS-ów, to automatycznie ma przewagę, bo mu lepiej gameplay działa, nie? Ta sama gra, nie? Jeszcze gra online, w której liczy się, że tak powiem, kompetytywna rozgrywka, tak? Której rywalizujesz, nie? I automatycznie ktoś ma przewagę nad tobą, bo ma inną platformę. Główno prawda na PC jest jeszcze gorzej? No nie wiem, czy jest jeszcze gorzej. Ja nie wiem, nie gram na PC, także się nie wypowiem, ale to też inne serwery i tak dalej, nie? No tutaj może, to też może być zależne od po prostu regionu, nie? No gdzieś tam Ameryka, coś takiego, to tam może być inaczej, nie? Ja na przykład wyłączoną opcję, że nie grać z konsolowcami, bo z konsolowcami źle mi się grało, gra była wolna. Okej. Za każdym razem wyglądała inaczej, jak grałem z konsolowcami. Aha, okej. No to pewnie była jakaś rekompensacja tego, że ta gra po prostu... No mówię, no ja nie gram na PC, to nie wiem, no ale no jeżeli on mówi, że lepiej mu się gra na PC, no to musi być, że tak powiem, jakiś czynnik z tym, nie? Ale mówię, no ja też nie wiem, jak to wygląda na PC, no ale widocznie się w takim razie jakaś rekompensacja wchodzi, że ta gra jakoś działa wolniej czy coś. No ale czy to jest wina crossplayu, czy może po prostu jakiegoś innego, że tak powiem, błędu gry? No też ciężko stwierdzić tak naprawdę, nie? Tak czy siak, nawet pomijając to wszystkie, jakby input laga nie oszukasz. Po prostu input lag, czyli czas pomiędzy naciśnięciem przycisku a reakcją w grze, jeżeli masz więcej FPS-ów, jest po prostu niższy. No to jest po prostu fakt, którego się nie da zanegować. Także tak czy siak input lag jest mniejszy, nie? Na pewno jakąś tam przewagę ci to daje. Nie sądzę, żeby konsolowiec w takim przypadku, nawet jak masz mecz zamulony na PC, nie sądzę, że konsolowiec miał lepszy gameplay w takim przypadku. Chociaż to też jest losowe. Chuj tam w sumie wie, nie? Ale input lag jest po prostu automatycznie mniejszy, jak masz więcej FPS-ów i to jest po prostu fakt, którego się nie da zanegować. Dlatego no ja też staram się... Cheaterzy, no to druga kwestia, ale to też jest fakt, przez który po prostu ja mam ten crossplay wyłączony i staram się mieć wyłączony, nie? Przynajmniej w teorii, w praktyce, no ta gra ma tyle tajemnic, że tak naprawdę się nie dowiemy, ale ta teoretyczna część po prostu wystarcza mi na to, że w teorii po prostu PC ma lepszy gameplay i dlatego automatycznie mam wyłączony crossplay, nie? Bo nie chcę grać na typa, który ma więcej FPS-ów i ma dzięki temu przewagę, nie? A lot of times if I'm playing at like 10 o'clock in the morning, usually on console, guys, every single day it's chalked. But on PC, for some reason, I can move. Guys, crossplay exists. If I'm facing a guy on console and my gameplay feels good and I know and I can see that he's playing on console,
how do I know that my gameplay is not better than his? Skąd my mamy wiedzieć, że jak ktoś gra na PC-cie, a ktoś na konsoli, skąd my mamy wiedzieć, czy gracz PC-towy nie ma lepszego gameplayu? Jakby możecie mieć jakieś odczucia, ale wiecie to na 100%, no nie jesteście w stanie tego określić na 100%, nie? Gra za każdym razem i wyglądała inaczej, jak grałem z konsolowcami, ale tak naprawdę gra za każdym razem wygląda inaczej, nawet jak masz crossplay wyłączony. To nie jest kwestia też, czy to może być kwestia, ale w tej grze jest niekonsekwentny, niespójny gameplay, gdzie jeden mecz jest szybszy, drugi wolniejszy i to nie jest kwestia crossplayu czy coś, tylko to się dzieje nawet mając crossplay wyłączony. Także, czy to jest kwestia platformy, czy to jest kwestia niekonsekwentnego gameplayu? Skąd masz to wiedzieć? No nie jesteś w stanie tego ocenić, nie? Dlatego no ja gram zawsze na crossplayu wyłączony, no bo po prostu sama świadomość, że ktoś może mieć lepszy gameplay ode mnie, no to automatycznie jest demotywująca, nie? Jakby z jakiej racji on ma mieć przewagę z racji tego, że gra na innej platformie? Kompetytywnej grze, która u każdego powinna działać tak samo. No, But I can't even consistently say that the PC gameplay is better because, guys, on Sunday, when I was doing the reviews for, I don't even know who I was doing the reviews for on Sunday. Oh my goodness, the gameplay on PC was completely unplayable. And you know what I thought to myself? I'm like, if it feels like this on the PC, I can only imagine what it feels like on the console. And I don't remember what review it was that day on the Sunday or the Monday. I can't remember what day it was I was playing Foot Champs. And I'm like, oh my goodness, it's even worse on the console. It's horrible on the PC, but on the console, like, I feel disgusted. Okej, czyli tak naprawdę on poczuł, że na PC-cie ten gameplay jest chujowy. To się przesiadł na konsolę i tam był jeszcze gorszy. Także gameplay na PC-cie w dalszym ciągu może być nieresponsywny, ale w takiej sytuacji na PC na konsoli może być jeszcze gorszy. Ciekawe, czy ktoś powie o doborze graczy, ale jak jest kozakiem, to na to może nie narzekać. Znaczy nie wiem, on tam raczej nie patrzy w kategorii bilansów czy coś. On po prostu robi recenzję zawodników. Jak on robi recenzję zawodnika, to po prostu odpala sobie mecz Foot Champions i raczej na ten bilans jakoś nie zwraca uwagi, nie? Ale wiadomo, no jakby siadł i jakby intencjonalnie, że tak powiem, chciał jakiś bilans wbić, no to on na początku miał filmik roku, gdzie wbił, czy to tamtej FIFA, czy tej, jakiś portugalski składem, nawet nie jakiś mocnym, Bernardo Silva był złoty jakiś, normalnie wbił tam 20-0, nie? Także, tylko no on po prostu nie przywiązuje wagi do bilansu, bo on po prostu robi recenzję zawodnika i ma w chuj to, bo wie, że jakby miał grać w ten sposób, to by po prostu w to nie grał, nie? A ja mówiłem też w zasadzie na początku live'a jeszcze, jak byliśmy w gierce, nie? Czemu Foot Champions czas oczekiwania oponenta to jest parę sekund, gdzie w rivalsach rzeczywiście ten poziom jest wyrównany. Znaczy wiadomo, no też, wyrównany, no wiadomo, no są ludzie, którzy zostają w niższych dywizjach i tak dalej, ale na pewno jest bardziej wyrównany, nie? No jakby na tym opiera się tryb, że raczej ci losuje typa z tej samej dywizji, nie? I tutaj nierzadko w meczach rivals, no to czekasz minutę, żeby się ci wczytał oponent, tak? Jeżeli jesteś powiedzmy w wyższej dywizji, trzecia, druga i wyżej, nie? Wieczorem 2 minuty czekania, dokładnie. A w Foot Champions, pyk. Od razu masz mecz. Jak myślisz, czemu od razu tam mecz? No bo matchmaking nie patrzy raczej na ten bilans, jeśli po prostu dobiera najbliżej typa i tyle, no. Rivals jest walka równo, jest mniej i więcej. No, dlatego te mecze są tak spocone, nie? Także, czy to jest zła rzecz? No, w sumie, no, fakt, że jest chociaż jeden tryb z opartym matchmakingiem bardziej, no to w sumie nie jest problemem, no ale to po prostu, no, trzeba się nastawić na taki mindset, szczególnie w tej edycji, że po prostu ten bilans Foot Champions nie ma takiego znaczenia, nie? I jeżeli ktoś ci mówi, że kurwa wbiłeś 9-11, to jest wstyd, no kurwa nie, no po prostu nie, bo ten matchmaking nie działa tak, w taki sposób, żeby takie po prostu dawać te wnioski, nie? Jeżeli chodzi o matchmaking w tej grze. Także no, ja też miałem sytuację, tak? No na jednym koncie wbiłem 14 winów, na drugim ledwo 11. Znaczy no wbiłem 11, ale było 11-8 na przykład, gdzie w tym samym tygodniu na przykład miałem 14-5 na mainie, nie? Wiadomo, no kwestia składu niby tak, no ale matchmaking jest na tyle losowy w tym momencie, gdzie mieliśmy sytuację na streamie, wbija mi gościu na stream i mi pisze, że Hob jest na bilansie powiedzmy 12-1, gdzie jestem na bilansie tam 7-4, 7-3, coś takiego, nie? Ten matchmaking jest na tyle losowy, że naprawdę nie ma co do tego przywiązywać wagi, nie? Wiadomo, że jak wygrasz więcej meczy, no to teoretycznie wiadomo, jesteś lepszym graczem, no ale ten matchmaking tak działa, że jak przegrasz mecz, no czasem po prostu przegrasz mecz z racji tego, że ci dolosował o wiele lepszego oponenta i nawet jakbyś grał najlepiej jak umiesz, czasem po prostu
przegrasz, nie? Także no nie ma za bardzo co po prostu do tego przywiązywać wagi, nie? Czasem po prostu miałeś pecha i tyle, nie? Jak masz przykładowo sytuację z życia się 8-1, ja już wiem, że ta gra mnie przekopie w kolejnych 3 i 4 i skopią nie tak, że muszę przerwę zrobić. No, dokładnie. W jakimś sensie może ten matchmaking działa, ale to idzie tak falami. Na przykład masz falę bambików, a później ci wali. Jak już trafisz na tego cięższego oponenta, Champions, to ja tak odczuwam, że zazwyczaj jest później cała seria ich, nie? I na przykład masz ten bilans, powiedzmy te 8-2 i nagle ci spada do 8-5, nie? Bo masz taką falę hopów, że raz, że oponent jest mocny, dwa, że ci automatycznie spada motywacja i automatycznie też popełniasz błędy, bo jesteś zirytowany i to się wszystko na siebie nakłada i nagle z 8, powiedzmy 2, 8-1 się robi na przykład 8-5, 8-6, nie? Sam fakt, że musisz mieć taką psychę, musisz mieć mental jakiegoś prosa żeby w ogóle mieć jakieś dobre wyniki w tej grze, no to masz dwie opcje. Albo rzeczywiście pracujesz nad tym, żeby mieć taki mental i żeby być kompetytywnym, albo po prostu nie bierzesz tego na poważnie. To są dwie opcje, które możesz wybrać, bo jeżeli wybierzesz coś pomiędzy, no to po prostu będziesz się czuł bardzo źle, nie? I tyle. Dobra, lecimy dalej, bo mocna, że tak powiem, była tutaj dygresja, ale oczywiście bardzo treściwa, także myślę, że tutaj nie ma żadnego problemu, że takie dygresje nastąpiły, ale myślę, że możemy wrócić dalej do oglądania filmu. Essa. On the PC, but on the console, like, I feel disgusting holding my controller. I need to put it down. I need to, please get away from me. I need to put like a box. I need to surround you. And I need to put you in a quarantine because this is infectious right now. I can't even touch my controller right now. No, nawet ta gra czasem tak działa, że to po prostu jest zaraźliwe i obrzydliwe. Someone activates a pressure tactic, it still breaks your attacking AI, guys. Tak jest. To this day, it still breaks your attacking AI because it's EA's hot fix for people wasting time. Because your team, even if you don't use park the bus tactics, at some point in the game lines up in a park the bus way. So you need a tactic in your team that is some sort of like 4-4-2 or something, so that your left mid and your right mid are blocking the side positions to try to wait for that transition because the attacking AI is so unbelievably bad. Way worse than the old gen version, guys. Way worse. Go watch. No tak, no to atakujące AI tragedia, nie? No musisz po prostu się przeciwstawiać, kurde, jakimiś taktykami i tak dalej, nie? Bad. Way worse than the old gen version, guys. Way worse. Go watch FIFA 14 and 13 attacking AI. Much better than it is in this game, man. Bez kitu, nie? W starszych Fifach AI ofensywne było lepsze, nie? Jakby był taki nawet filmik, Italian Stallion był taki twórca treści, on teraz za bardzo chyba filmów nie robi, on ogólnie chyba pracuje nad tą grą piłkarską, co się Goals nazywa, tam go wzięli chyba gdzieś, jest jakiś konsultantem czy coś, że tam pracuje w każdym razie. I on raz zrobił taki filmik, gdzie porównał ofensywne AI FIFA 17 i FIFA tam, nie wiem, 20, 21, już nie pamiętam, która to była FIFA, czy 20, no jakiejś nowszej FIFA w każdym razie, nie? I co? W FIFA 17 piłkarze normalnie mają AI zajebiste, ofensywne, poruszają się, widać jak na dłoni, że ci piłkarze się poruszają rzeczywiście w dobry sposób. Nie? Że tak na przykład jak Rob ma pressing włączony, no to widać, że na przykład twój pomocnik próbuje, że tak powiem, pokazać się na pozycję i tak dalej, ruch permanentny, nie? Był po prostu pokazany radar, nie? I FIFA 17, no widać, że tam jest kurde ruch, nie? Gość go zasłania, no to na przykład drugi zawodnik próbuje jakoś szukać w przestrzeni, coś tam i tam widać, że się po prostu na radarze cały czas ruszają piłkarze, nie? W przypadku jak ktoś po prostu stoi z piłką i nic nie robi. I była ta druga FIFA, ta nowsza, nie wiem, czy to była 20, 21, no nie wiem. I druga FIFA, ta nowsza? Nic. W sensie nic się tam nie działo. 17 cały czas coś się piłkarze ruszali sami, a w nowszej FIFA po prostu nic, nie? Był piłkarz twój, piłkarz oponenta i sobie stali obok siebie i nic się nie działo, nie? Także, a to FSFD AI w tych nowszych FIFA w dalszym ciągu, oni nic nie robią. Oni stoją i tyle, nie? W starszych FIFA było lepsze po prostu ofensywne AI i w tych FIFach tego AI po prostu nie ma. Nie wiem, usunęli, coś tam wyłączyli, nie wiem, nie? Much better. Like I said, bro, I remember the days of just talking about inconsistent gameplay. FIFA 15, guys, listen to what I'm gonna say, bro. If you gave me the best version of FIFA 15 gameplay and they nerfed finesse shots, that's the best FIFA game I ever played.
O nie, 15. No 15 jest w dużej mierze uważana za jedno z najlepszych FIFA z tego co pamiętam. Ja tam grałem w 15, ale bardziej byłem bambikiem, także ciężko mi się ocenić, ale mówi się, że 15 jako jedna z lepszych jest, nie? Tam na pewno było lepsze ofensywne AI i tak dalej. Tam było też jakieś farmazony, ale ona chyba taka w zasadzie jedna z najlepszych FIFA chyba to była. But I can't say that. I can't say that with my whole chest. I can't say that with my whole heart because we have inconsistent gameplay every year. So every football game sucks from EA. Every single. Dokładnie, on mówi o najlepszej wersji gameplayu FIFA 15, ale w FIFA 15 też był niespójny, niekonsekwentny gameplay, także 15 też to było i w starszych też to było, że jeden mecz działał lepiej, drugi gorzej, nie ma o czym mówić. Single one. It doesn't matter what it is. I can beat you 5-0, guys. When people send me messages like, "Oh, you do this," why are we sending messages in a game that's irrelevant? Jezu, dokładnie, czemu ci ludzie jeszcze, że tak powiem, takie gierce ci wysyłają jakieś, kurde, wiadomości po przegranej? Ja pierdzielę, masakra. If you play the game and you play it normally, knowing that it's a garbage game, I have more respect for you. Because guys, I tell you guys this all the time. I don't care what I beat you. I'm not beating you. I'm not beating you. I'm just doing a review to call it a day. I'm not beating you. This is not like, you know, me playing certain video games and it's a 1v1 and I'm beating you. No, it's not I'm beating you. In this game, it's not, bro. It's trash. Nawet jak kogoś pokonano, no nie czuje się jakby po prostu był od kogoś lepszy w tej grze, no bo ta gra jest oparta na takich mechanikach, że to nie jest za bardzo skill, nie? To prawda. Okay? The shooting. O, dobra, widzowie, strzelanie teraz. Broski. We'll still get into the attacking, right? Let's talk about the shooting, guys. Bro, Okay. who EA? When I used to do gameplay rants videos last year, the one mechanic I gave you guys credit for was the finishing. You know, you even had like driven shots where like, okay, you No, w 23 to wykończyły, było całkiem niezłe. play against that defensive line, but if you got that angle against them, which is still stupid because it's a 45-degree angle every single time, right? And it's still AI doing it for you. It's not skill-based, right? But anyways, the driven shots, they were cool, right? A no, driven shoty. No jakby te driven shoty, ludzie narzekali na te driven shoty w 23. To się wiadomo, tam nacisnąłeś i ci driven leciał, a tak naprawdę to się wykonywało w sytuacji, jak to miało sens, nie? I z tym nawet nie było problemu. The finishing was all good. You even got me to a point where the timed finishing in your game, you got me to a point where I accept it now. And this is, like I said, back in the day, I didn't accept it at all, right? No bez kitu, no to precyzyjne wykończenie jeszcze można, że tak powiem, zaakceptować. It now. And this is, like I said, back in the day, I didn't accept it at all, right? But the timed finishing, you got me to a point where I accepted it. And then you guys just made the finishing complete trash again. I get into high percentage strike angles with a player that has 99 finishing, and you will miss the easiest opportunity because I don't green time? Bez kitu, no jak nie wygrynujesz czegoś, to nawet jak masz 99 wykończenia, no to czasem po prostu nie trafisz, nie? Musisz to albo wygrinować, no ewentualnie, no ja na przykład dużo strzałów z trivelą walę w polu karnym, nie? Bo to było skuteczne, no w sobie dalej jest, nie? I to jest bardziej skuteczniejsze, bo jeżeli wykonasz normalną animację strzału, to może ci wejść ta animacja, gdzie zawodnik wali ci boczną częścią stopy strzał i on leci jak gówno, nie? I bramkarz to wyjmuje. Ale po te gliny, no właśnie to jest problem, nie? Że gra jest zrobiona w taki sposób, że mimo tego, że masz idealną sytuację, idealny kąt i zawodnika, który ma 99 wykończenia, bardzo dobrą sytuację i tak dalej, czasem po prostu, jeżeli nie wyglinujesz strzału, to nie jesteś w stanie strzelić, co jest totalną głupotą, ponieważ przy takim setupie, o którym powiedziałem, czyli idealny strzał, idealne ustawienie się, nawet ten zawodnik 99 strzału, gol, 100 na 100 powinien wpadać bez żadnych kurwa greenów i tak dalej, nie? But even if I green time, right, when I attack, and guys, I cannot view this as an opinion, okay? When I attack, I have to look at my player, I have to look at my player's animation to shoot, but I also have to look at my peripherals or be cross-eyed to see if the person uses manual goalkeeping. O Jezu. Manualny goalkeeping. Nawet jak już masz tą sytuację i wyglinujesz, to musisz, kurde, praktycznie mieć zeza, żeby spojrzeć, czy oponent bramkarza po prostu nie przesunął bramkarza, bo jeżeli hop ci przesunie w tą stronę bramkarza, to i tak nie strzelisz, mimo że masz idealną sytuację do strzału, bo jest goalkeeper movement, nie? Nawet jak idealnie się ustawisz do strzału i tak dalej, i tak możesz tego nie trafić, bo wystarczy, że goś sobie przesunie bramkarza
no i ci wyjmuje, nie? Masz zawodnika, na przykład Lucio podaje na rożnym, sytuacja życia, strzał 30 metrów, strzelił na greenie, trafił ledwo. No i taki strzał jakiś lekki, Van der Sar na bramce to puszczy. No to tak, też się tak zdarza, nie? To też jest głupota, nie? Ale daj spokój. Czasem, no po prostu w tej grze tak jest, że czasem jak strzelisz na tym zielonym, po prostu bramkarz ci się gliczuje, nie? W sensie, ty strzelisz na zielonym, to bramkarz oponenta się po prostu gliczuje i nawet w sytuacji, którą powinien wyjąć bez problemu, on się gliczuje, bo strzeliłeś na zielonym i on jakąś animację wykona, czy to jakieś wycofane ręce, czy coś i tu wchodzi, nie? Szale na ginie z kosmos, pozycji, które wpadają, bo nie blokuje typa, myślę, safefiction nie wejdzie, nie ma chuj, a tu gol. No, bez kitu, nie? Czasem na glinie walniesz i na przykład odbije się piłka, wpadnie ci na bramki, nie? Czasem po prostu jak strzelisz na glinie, to gra się gliczuje po prostu. Piłka wpada, bo zglinowałeś, bo się gra zgliczowała. Nie dlatego, że strzał był jakiś dobry czy coś, on był wykonany w jakiejś sytuacji, która nie powinna wejść, ale z racji, że zglinowałeś, to czasem się gra na tyle gliczuje, że to po prostu wpada. Manual goalkeeping when I'm inside over here, turn it off. Manual goalkeeping is a trash mechanic, guys. I have Bez kitu, no jak jest już w tej sytuacji, no jeszcze poruszanie się bramkarzem, no nie powinno tego być, nie? Rożne, dobra, rożne, no to jeszcze rożne. Wolne w sobie też nie jestem fanem, ale no dobra, no też to jest jakaś, że tak powiem, chociaż też wolałbym nie. Ale no z takiej gry, gdzie już po prostu wypracujesz sobie dobrą okazję, ale jednym ruchem bramkarza jest ci w stanie to wszystko usunąć, nie? this Głupota. argument with people all the time. People are like, oh, I disagree, manual goalkeeping, this and that. No, inside the 18-yard box, no, guys. No, I don't want to have this conversation anymore. No, bramkarze powinni lepiej bronić, dlaczego każdy strzał w drugi róg wpada. No, bez kitu, nie? Chłop ci stoi gdzieś tutaj, ma zerowy kąt prawie, ale strzeli ci na zielony i bramkarz se machnie i to ci wpada, mimo że kąt jest taki, że w 90% sytuacji to ci powinno zostać obrobione, nie? Ale akurat asysta strzału taka wchodzi, że to wchodzi, nie? Także no. A odnośnie jeszcze poruszania bramkarzy, no ta gra jest zbalansowana w sposób taki, że czasem musisz tym bramkarzem ruszyć z racji tego, że to tempo jest czasem nie do pokonania. I jedynym, że tak powiem, sposobem w sytuacji, że po prostu hop ma mocne tempo, no to jest to, że ruszysz tym bramkarzem, nie? No ale powinien być taki, że tak powiem, balans w tej grze, że nie powinno być tak mocnego tempa i nie powinno być poruszania się bramkarzem i tyle, no. Us being so divided on these things is what makes this game trash, by the way. It really is, because we keep these trash mechanics in the game because you're used to a trash mechanic being in the game to bail you out. I can't even say from your poor defending because the AI on the attack is doing everything for the person to just wait. Bez kitu, nie? Jakby ile było sytuacji jeszcze tak naprawdę, no to powinien stracić gola, ale na przykład ruszyłem bramkarzem, wyjął, nie? No i mówię, ale fakt czy coś, nie? I ja mówię, no ruszyłem bramkarzem i nie jestem z tego zadowolony, że ruszyłem bramkarzem, no mówię, no czas, no tak ta gra działa, no czasem trzeba po prostu przesunąć, że ci nie strzelił, nie? No ale daj spokój. Zawodnicy ofensywni są zbyt mocni dla tych bramkarzy, bo najlepszy bramkarz bez poruszania się jest gównem. Tu masz taką dysproporcję, że masz idealną, bardzo dobrą pozycję do strzału, dobry kąt i czasem ci to bramkarz wyjmie. Natomiast jak masz na przykład kąt jakiś bardzo mały i bramkarz powinien ci to wyciągnąć za każdym razem, to wpada, nie? To naprawdę cały świat jest ta dysproporcja w obie strony. Wait for that track back all the time. I can't even say it's skill based. I can't even say it's good defending because everybody's parking the bus and relying on the defensive AI. I try my best to not use those tactics. You guys can see from my gameplay that most of my teams are not set up defensively. They only set up defensively at a certain point. Keywords, at a certain point, because the game by default parks the bus for your team. So when someone is just doing this the entire time, guys, I faced a guy for a review the other day. It was during the team of the year where I promise you every single I bet my family's life on it. For 44 minutes of the first half, he just did this the whole time, bro. Jezu, tak. Ale te przerzuty, nie? I chłop 64 minuty robi przerzuty w jedną i drugą. Ja pierdzielę, no. Touch the ball. He would get here. Guys, he never went to the middle. Never. For 44 minutes in game, he just did this. And just switched the play the whole time. And if I don't have a 4-4-2 tactic to deal with that, excuse me, even if I have a 4-4-2 tactic to deal with it, this is more effective than having any sort of attacking AI in the middle of the park. Guys, it has been improved
after the Jakby no ty nie musisz mieć w środku pola ofensywnego AI. Ty możesz po prostu przechodzić sobie do przodu, progresować, możesz po prostu robić przerzuty w kółko, aż będziesz już, że tak powiem, w finalnej części boiska, gdzie możesz zrobić mechanikę typu dojście do linii i tapin, nie? Żadnego podawania środkiem czy coś jakby na i to jak możesz przerzuty robić w kółko, nie? Szczególnie jak masz powiedzmy te 4-3-2-1 i tam zawsze ci stoi ten zawodnik u góry, do którego możesz zrobić przerzut, nie? Po prostu robisz przerzuty w kółko, a później wiadomo, do linii tapin albo do linii, zejście do środka, poszukanie podania jakiegoś L1 elastiku i strzał. patch, but the attacking AI is still trash. If you face one person that researches any sort of pressure tactic, your attacking AI becomes void. I will leave the game. I swear on everything in my life, I will leave the game because it voids my attacking AI. Pointless to play. Bez kitu, a jak próbujesz, że tak powiem, rozklepać ze środkiem, to wystarczy, że hop włączy jakąkolwiek taktykę odnośnie pressingu, a to już twoje ofensywne AI nie działa i po prostu rozegranie czegoś środkiem to jest po prostu koszmar jakiś, nie? You think I'm gonna use this? I can't even do it because I don't even have it turned on. The player lock. Pierdok. Your player lock system. You know why you added player lock? Because you know your attacking AI is trash in the new gen version of the game. You know it's garbage. You know it's garbage, and you know that people just use they use the player lock system to only go for trackbacks, to only go for the same attacking plays all the time. Dokładnie, no oni tutaj nie naprawią ofensywnego AI, oni ci dadzą player locka, żebyś sam sobie to kurde robił, nie? I wykorzystywał te same mechaniki w kółko, tylko jeszcze, żeby sobie pomagać player lockiem. I hope I don't forget stuff, guys, because I'm all over the place with this rant, okay? The attacking trash, the defending trash, manual goalkeeping inside the 18-yard box trash. If someone does a good attacking play against you, in an ideal world, we're talking in a world that's ideal, in a world where defending is actually good, where switching is good, where you actually get rewarded for manually challenging properly, even if you haven't anticipate plus, which I've played with cards many times. I've played with a Thunderstruck Varane in the Elite Division, and he even sometimes doesn't get possession-based challenges. If we lived in a perfect world where your defending had any sort of logic, and someone green times a strike because they're focused on where the defender is and where their attacker is. Guys, like, I did a tweet. I didn't even look at the replies to this because I couldn't even be asked. It's not can't be asked. I CBA couldn't be arsed, okay, to even like deal with the potential replies to this, right? Okay. But I literally tweeted about the 1v1 manual goalkeeping. Guys, I don't care what pro players say. I don't care. I don't care. Okej, czyli zrobił, że tak powiem, posta odnośnie 1 na 1 i poruszał się bramkarzem i mówi, nie, ja tam mam... Nie obchodzi mnie to, co prosi mówią o tej grze. In this game, to watch professionally, I don't care. If you are a pro player in this game, please, for your own sake, do it to be a content creator. Don't do it because you actually view this game in a pro way. Please do not tell me that you view it in a pro way because it's garbage. Let me go here. Let me see if I see this tweet here. This was the pro event. I didn't watch the pro event. I swear on my family's life I don't watch the pro event because I would never, okay? Okej, o dobra, to będzie mocne. Dobra, to jest jakiś screen z profesjonalnego eventu. Kurde, patrzcie. To jest giga mocny screen, o kurde. Patrzcie, gdzie ten bramkarz jest, kurwa. Jeszcze raz przypominam, profesjonalne FIFA na najwyższym poziomie, nie? Profesjonalny event. Patrzcie, gdzie jest bramkarz. Duńczyka na Brazylijczyka finał chyba, nie wiem, nie mam pojęcia, nie? Wyobraź sobie, że to jeszcze się zdarzyło na profesjonalnym evencie, gdzie grają profesjonalni gracze. I masz taką sytuację i gdzie ten bramkarz jest? Ale obronił ten strzał. No to jest... Ja p***ole, nie? Chłop literalnie wlazł bramki bramkarzem, nie? Jeszcze ludzie piszą kontrowersyjna opinia. Lubię poruszanie się bramkarzem w tej grze. Pozwala ci usunąć gwarantowane kąty do strzału i to jest manualna kontrola, nie? No tak, nie? Zajebista gierka, nie? Zajebista mechanika. Jeszcze ludzie piszą, ty, no kurwa, bardzo dobra mechanika. Lubię tą mechanikę. Spójrz na ten screen i powiedz, że to jest dobra mechanika. Spójrz na ten screen. Jeżeli spojrzysz na ten screen i jeszcze powiesz, że to jest dobra mechanika, to musisz być takim odklejusem, że mi cię szkoda po prostu. Jakby no zobacz sobie na ten screen, jeszcze powiedz, że to jest dobra mechanika, nie? Jakby...
gadać, nie? Jeszcze ludzie mówią, że to pomogło gościowi uniknąć bramki, nie? Bo hop, wlazł bramkarzem do bramki. Literalnie wlazł bramkarzem do bramki i jeszcze to ludzie mówią, że to mu uratowało sytuację, nie? I ludzie mówią, że to jest zajebiste, że to powinno zostać w grze, że to jest dobra mechanika. W jakim my świecie żyjemy, w jaką grę my gramy, ludzie, obudźcie się. Wake the fuck up. Patrzysz na tego screena i jeszcze ludzie mówią, że to jest dobra mechanika. Brak słów, nie? No chłop literalnie w bramce stoi, nie? Jeszcze najlepsze jest to, że chłop pisze, że lubi poruszanie się bramkarzy w grze, bo ci pozwala, że tak powiem, gwarantowane, że tak powiem, kąty do strzału usunąć. I może w takiej, że jesteś ile? Z 11 metrów przed bramką i masz taką sytuację. I ta mechanika jest spoko, bo możesz takie coś zablokować, nie? Naprawdę ci ludzie grający w tą grę są tak odklejeni, że szkoda gadać, nie? No jeszcze to są komentarze, nie? Niżej. No, ruszaj się bramkarze powinno zostać, nie? Ja też to lubię. Kosztuje mnie to grę, kiedy ruszy to źle, ale kocham to, nie? Ja gdzie. Naprawdę. Widzisz taki screen i jeszcze ludzie piszą, że to jest zajebiste. Nie wiem, no to nie wiem, no. Nie wiem jak to skomentować po prostu. Dobra, lecimy dalej. And then to have your other defender block that area as well. Jeszcze obrońca to broni, nie? Guys, this has 2.5 likes from people saying I like goalkeeper movement in the game. It helps remove guaranteed scoring angles and it's manual control. We have Bez kitu, nie? Jeszcze chłop ma 2,5 koła lajków, nie? Pierdziele, nie? To... Zapytaj się tych ludzi o bilans food. Każdy z nich robi 20-0 i trafił Mbappé, to są p***y. Ja doskonale, że tak powiem, jestem świadomy, winowy tego, co się dzieje w tym community. I to jest giga smutne. Powiedzmy sobie szczerze, wyciągnijcie sobie wnioski sami, no i tyle, no. Ale tak patrzę na tego screena cały czas i nie mogę uwierzyć, że jeszcze są ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, że to jest git, nie? Mbappé, nie wiem, z 11 metrów przed bramką albo mniej. Hop, bramkarz siedzi w bramce. Ludzie mówią, że to tak naprawdę zadziałało. I jeszcze Mbappé, który wali animację strzału, który jest gównem. I hop pisze, kontrowersyjna opinia. Poruszanie bramkarzem jest zajebiste. I 2,5 koła lajków, nie? I jeszcze komentarze, no zajebiste, nie? Ludzie, obudźcie się. 2.5 likes on this. I don't even. This is why I give up. When I do the rants videos, I give up. I can't even fathom a mechanic like this in the game. Dokładnie, on mówi, że on się poddaje, nie? No jak widzisz takie coś, no to już ta sprawa widzowie jest już chyba stracona, bez kitu. You're seeing this with your own eyes. You're seeing him going into the net over here. You know that the defensive line is always on this line. Guys, they could maybe get manual goalkeeping to a point where it's acceptable again for me. They could, maybe, potentially, because they did it for timed finishing with me. Because time finishing, I used to be very against it, because if you didn't do time finishing well, they screwed it up because last year it was fine, and then this year they messed it up again with the time finishing, right? Or the finishing in general, because whoever. You see how his Mbappe is actually doing a power strike here from a regular strike? You see how he's doing that? I want to know which dev does the side-footed animation from a power strike. I want to know who added. O Jezu, bez kitu. Tu jeszcze jest to, o czym mówiłem wcześniej. Normalny strzał, że tak powiem power strike, czyli normalny naciśnięty strzału. I on robi animację bokiem stopy, nie? W takiej sytuacji. Który deweloper to wymyślił? I want to know which dev does the side-footed animation from a power strike. I want to know who added that, because you're an idiot. Chcę wiedzieć, kto to jest, bo jesteś idiotą. Whoever added that mechanic for a power strike, you are an idiot. If someone is holding R1 and then they do that animation to shoot it across, okay, it makes sense to do a side-footed animation because that's expected. That's an expected mechanic. Dokładnie, no za jedynką, no to wiadomo, no bokiem tak, no finezyjny czy coś. Ale jeżeli normalnie oddajesz strzał, bo chcesz oddać mocny strzał, a on ci kontekstowo robi takie gówno i ten strzał jest do dupy, no gdzie tu jest sens? That never happened when you side-footed from a power strike, okay? Or you're telling me we can look at this and the guy can do two different things at once? You're telling me he creates this attacking play and you see this and you're like, yeah, sure. No, man. Manual goalkeeping from other things is fine because it's so hard to not make corners random, to not make free kicks random.
Because the goals that are scored in FIFA, they are of no value. And when someone scores a valueless goal and then all they do is put 11 people behind the ball because they crave the win so badly because of their addiction for rewards. I'm sounding like Romeo and Juliet. Put me into play, guys, honestly. I can't see stuff like this, man. Like, stuff like this, if I'm playing the game, I'm dealing with it, whatever. Can they get me to a point with manual goalkeeping where it could be acceptable at some point? Maybe, right? Let's say, for instance, I don't have to deal with this defensive line, right? And if the person is manually goalkeeping and he has a certain time frame that he has to do it earlier from the shot that I'm taking, right? He has to do it earlier, not in the moment, but he has to do it earlier. And he has to commit to a direction W ogóle wyłączyłem napisy, sorry. for 2 seconds in game, but I could still hit the other direction. Keywords, when I'm inside the 18-yard box, then fine. You can get me to a point where it's acceptable. Okej, no ale powiem, o czym on mówi, tak. Być może dałoby się zrobić mechanikę poruszania się bramkarzem w sposób, który jest akceptowalny. Na przykład, po pierwsze, pozbycie się tego defensywnego AI i poruszenie bramkarzem wcześniej niż w momencie, jak twój zawodnik po prostu strzela, nie? Jakby wcześniej. No jeżeli to przewidziałeś odpowiednio szybko i ten oponent i tak tam strzelił, no dobra, bardziej. No ale w grze, gdzie mamy takie defensywne AI, jakie mamy, które jest ciężkie do przejścia, i mamy jeszcze rozjebane mechaniki strzału i do tego jeszcze tak efektywne poruszanie się bramkarzem, które jest tak efektywne, że jesteś w stanie po prostu zablokować najlepsze, że tak powiem, kąty do strzału. Totalna głupota, widzowie. Ile razy jest, że chcesz najprostszy strzał, a twój piłkarz wali akrobację? No dokładnie, nie? Na przykład chcesz walnąć woleja, czy coś ci wali główki oczywiście jeszcze są manualne, także nie strzelasz, nie? To jest zwykły strzał, a walisz szupaka. No dokładnie. A dzisiaj czy wczoraj miałem taką sytuację, że normalnie podałem do Eusebio, tam jakaś piłka górą, coś. Myślę, no dobra, no ma dużo, że tak powiem, miejsca. Normalnie mógł sobie walnąć woleja i luz. A on wali gdzieś główkę, oczywiście ta główka nawet nie wchodzi i chuj. Because if I still hit that area after all that, I might be an idiot. But I can't even say that because if I white time your strike and he uses manual goalkeeping to the right and he has let's say the defender's not even to the left and I do a white time shot from a power strike, guys, you know how many times you can miss this opportunity? Have you guys played this game? You can miss this opportunity from a regular strike without green timing it. You can miss this, guys. No, macie taką sytuację? No jeżeli tego nie wygrynujesz, możesz tego nie trafić po prostu, nie? Z 11 metrów, nie? Oh, I'm reading the comments. Oh, it can be frustrating. Attacking's trash. Passing accuracy is trash. If your players don't have basic play styles, they're horrible at doing it. You need full meta. You need players that have a billion play styles to do simple things, right? Dokładnie. Guys, we haven't even gone to the content and the glitches. There's so many glitches. I don't even know where to begin with the glitches, guys. If I go to my Discord and I go to the EA mess ups, Rodri's on the card. Okej, czyli te wszystkie glitche wizualne, no to jest kopalnia po prostu, to jest kopalnia. Tego jest tak dużo, mógłbyś siedzieć, że tak powiem, 24 godziny i tak byś pewnie wszystkiego nie przedstawił, nie? Trincão is not Trincão, it's Bragança is on it. Richardson is not Moroccan, he's French. O, tak. Richardson, nie? Dali SBC, że dali mu Francuza, a później zmienili mu narodowość. What else did we have here? We had Nep showing a picture the other day of old FIFA cards in this game. A, no to tam kiedyś widzieliśmy, nie? Że tam w skład Batys był jakiś skład z FIFA tam 22 chyba, nie? Might as well be old FIFA cards because you still rock the same base coding that makes your inconsistent gameplay. So I'm not surprised you have this in your coding of your game, of your horrible pre-alpha, not ready for 10 years game, right? Dokładnie, tak. No tu tyle, że tak powiem, rzeczy w tym kodzie gry, że oni nie ogarniają, o co chodzi. You got Tella going to a gold because of a mistake. Right? A, no i ten Tella, co się zmienia na złotego, no. You have Guendouzi still playing League One Lazio.
Genduzi w League One, jakieś coś tam, nie? Jakiś błąd z Genduzim był, już nie pamiętam. A, on chyba miał Lazio, ale miał Ligę Ligeum. Okej, dobra. Okej. Lazio. League One Lazio. You have this that happens, the menu. Guys, I bought the game on PC. You know how annoying it is to buy the game on PC and to have to alt tab and to restart the game. On console, it's whatever. Close the game, open it. It's not whatever because it's still annoying that it happens. But on PC, when I'm pressing X and it's literally not registering for me to press X to keep going, I have to literally alt tab, close the game, reopen the game, and you never save my audio settings. So whatever my audio setting is, I always have to reset the audio settings. Your borderless window, apparently the frames are better than the full screen, and then sometimes the full screen is better than the borderless window because it's poorly optimized on PC. Okej, czyli to on mówi o tym, że że na PC-cie, bo wiadomo, są też te glitche, że musisz zrestartować gierkę i resetowanie tej gry na PC-cie to jest w ogóle tragedia, jeszcze tam się resetują jakieś ustawienia audio i tak dalej, także masakra. O, dobra, Discord. What about the glitches? Oh, Dobra, glitche, EA fuck-ups, mają nawet kanał, nie? I tu jest na przykład Rodri, nie? Ten 8-2 karta. glitches. Oh, we get to the glitches. Oh, it's Man City Rodri on the Real Betis Rodri, yeah. Daniel Braganza on Trincão's card, right? Yeah, same guy, you know, Moroccan Richardson z Maroka, który jest player turned into a French player, had to take out the SBC. Nep has a tweet where the FIFA 17 cards are in the game. They Nie, no to jest chyba jakaś 22. might as well. They might as well be in the game. They might as well because you obviously still use that base coding in your game since we have inconsistent gameplay every year anyways. So of course these guys are going to show up in the squad battles. Of course, no shadow of a doubt there. We have Tella. No teraz złota karta jest. The Tella situation where people had his evolution and it turned them into a 98 or whatever, right? It turned into a gold card. Albo te ewolucje Teli, co ktoś miał ewolucję Teli i nagle i się zmieniło na 98. On chyba teraz dostał upgrade na 99 w ogóle, jak ten Tela dostał upgrade. Nie. Guendouzi, League One. O, Legenduzi z Ligeum, z Reakcją. Lazio, glitches. O kur... No to klasycznym glitch menu, nie? Like, oh, the PC glitches are so annoying because just to have to alt tab and then to restart the game, man. Oh man, look at this telecard, bro. Just, you know. O, Tela 98 Essa. Just say, cool beans, man. This guy, look, he's working on the Japanese player. You see, he saw the glitched evolutions thing, and he's like, we're good to go, man. O, no i on teraz tego Japońca robi, kurde. To on i to chyba jest. Można go zgliczować, no. This player, you see, he saw the glitched evolutions thing, and he's like, we're good to go, man. Oh, the Messi situation. Oh man, O, this Messi, one was tak. the 0,7%. Messi situation. Wow. Guys, hey, you guys that are watching this Rant video, I got Messi, guys. Is this a account that I don't even use anymore? It's like to do this RTG, like. Tak, no on ma Messiego, nie? Mówi, że ma Messiego. No ma. God, this video could be 3 hours long. There's just so much. There's so much. It could be 3, 4, 5. I can make 3 movies out of this game. Guys, look at the team, man. Look at the team. Messi, no. I got the Messi card. You thought I wasn't going to do a Rant video just because I got this card? Guys, after that RTG episode, that's it. I didn't play anymore. No, on pierwsze co zrobił, jak dostał tego Messiego, to nagrał filmik, jak bardzo jest na to grę, że mimo, że ma Messiego, to ta gra działa tak chujowo. Trafił Messiego i mówi, że ta karta jest zajebista, ale on nie może w tą grę... Pierwsze co zrobił, jak trafił Messiego, zrobił film, który krytykuje tę grę, bo ta gra tak działa, nie? RTG episode, that's it. I didn't play anymore. Look, Foot Champs. I think there was a season reset, but even still, Foot Champs 10, Rivals, I think it's the season reset, right? 4? No, mówi, że nie gra na tym koncie, nie? No, 4. dywizja, także no raczej nie gra, nie? I think so. 5 now, Okay. right? To ma Messiego i nie gra, nie? Like, you think that's gonna change what I say about the game? Guys, they give me Team of the Year Messi, the game's still gonna feel like garbage to play. I have to pray and be like, oh, hopefully I get the best version of gameplay at nighttime. But even if I do, I have to face people doing the same things over and over again,
which is just going to drain me like crazy. Guys, that's why, like, listen, that's why transfer market reviews have not been done as much this year. Because No właśnie tak zauważyłem, że on tak, jeżeli chodzi o karty z rynku, on już tak często nie robi tych kart, nie? Wcześniej jakoś rzeczywiście o wiele częściej robił recenzje kart normalnie z rynku transferowego, no teraz rzeczywiście one tak często się już nie pojawiają. To potwierdzam to. transfer market reviews have not been done as much this year. Because I still upload a lot of content, right? I still do a lot of the YouTube stuff, but it's draining. You know, and don't get me wrong, it's a video game. At the end of the day, I'm very grateful. I am. Don't take this for granted. I'm a very grateful person for this, and I will continue to do the content because I'm in a very great position in life, 100%. Bo on nie ukrywa, tak, że bardzo jest wdzięczny, że jest w stanie po prostu robić content z tej gry i po prostu dzięki temu żyć, nie? Dużo jest ludzi, że tak powiem, wokół tej gry, którzy mówią, no to jak narzekasz na tą grę, to czemu nie grasz, nie? Czemu w nią grasz, nie? No jak widzicie, no on gra, no bo jest twórcą treści i zrobił sobie taką markę, że jest w stanie sobie z tego wyżyć normalnie i jest bardzo wdzięczny za to, nie? Natomiast to w dalszym ciągu nie powstrzymuję go przed tym, że tą grę skrytykować, tak? Nie gra ma Atenea Evo, gdzie Future Stars ledwo 2 tygodnie jest, czy tydzień. Czy o to chodzi, że nie gra regularnie na tym koncie, tak? Bo gdzie o to chodzi? Bo ludzie mu zarzucają, że no jako, że trafił Messiego, no to on pewnie nie zrobił już filmu krytykującego tę grę, no bo Messiego ma, no to czemu ma to krytykować, nie? W żadnym wypadku. I on pokazuje, że on mimo, że trafił Messiego na jeden z kont, on na tym koncie nawet nie gra zbyt często, nie? Czy no on gra głównie, żeby jakieś chyba recenzje robić, chociaż to jest jak akurat to na tym chyba. Chociaż nie, no tu jest Rijkaard, że tak powiem. Nie, no on gra głównie, no, że wchodzi na konto, że jakieś recenzje karty zrobić, nie? Ten Messi w żaden sposób nie wpływa na to, co on sądzi, nie? To do the content because I'm in a very great position in life, 100%. But it doesn't change the fact that this game sucks, guys. Dokładnie. It doesn't change. To, że on jest w stanie zarobić na tej grze i tak dalej, no to jakby nic nie zmienia, no w dalszym ciągu ta gra jest do dupy, nie? It doesn't change that fact. You know, shout out to the content team for providing me with the content, because if it wasn't for the content, I wouldn't be in this position. But the gameplay team, you don't do me favors. You guys don't know how to make a, like, you don't know what you're doing. Oh my! Imagine having shooting at least, and then you take out the shooting, you change it. Why? No nawet mówi, że kiedyś nawet strzelanie było okej, ale to zabrali, nie? Już strzelanie jest takie dobre. No i się The one thing we talk, especially guys, if it's coming from me, because I roast them every single year, right? If I'm telling them the finishing is fine, imagine changing it. A bez kitu to już mówię, że nawet wykończenie jest git, a oni tak go zmienili na gorsze, nie? Kurde. Look at this message, bro, for the Messi thing, man. In that time frame, an estimated 0.7% of Ultimate Team players obtained Team of the Year Messi. We understand this has caused frustration with the Ultimate Team community, and we apologize and appreciate your patience. No, EA, like, this is full of garbage, man. You're no to kurde, no. Napisali tak, no bo co mieli napisać, no. telling me that you don't run a simulator for your SBC? You do it like 15 times, and you can't see that you're giving people Messi on a consistent basis? But guys, I can't even be fully upset at this because, guys, can I be truthfully honest with you? And it's not because I have Messi. I couldn't care less about having the card on this account because I haven't continued the RTG since I got that card, right? Listen to what I'm gonna tell you guys, okay? This game and the way that you build a team is luck-based. O, tak, dobra. Ta gra i to, jak budujesz swój zespół w tym momencie, opiera się po prostu na szczęściu. Opiera się na tym, co trafisz, tak? Czy to z paczki, czy to z ikony, czy to z czegokolwiek, nie? Czy jak masz farta, masz dobry skład, jak masz mniej farta, no to nie masz dobrego składu, nie? It's luck-based, or you treat it like it's a stock market, and you buy players, fodder that's like really, really cheap, and then you wait for them to go really, really high, and then you sell them, and then you do the same thing again, and then at some point, maybe 2-3 months later, you afford this like really expensive team that you can basically keep for the whole game, and then just go from there. You could do that, 100%. But No możesz to traktować jako po prostu i handlować, tak? No i tak 2-3 miesiące pohandlować i możesz sobie złożyć zespół, który ci, że tak powiem, podziała. No ale to jest gra, czy to jest symulator marketu, no. Czy tam rynku, nie? Symulator, gry giełdowej, no. But if you play the game, all of your squad building is luck-based, or you unlock specific SBC cards
that are meta cards. That's why everybody has Bruno, Sawa, Eusebio, Mbappe, Van Dijk. It's all the same teams, guys. No, jakby każdy ma te same karty, no bo najłatwiejszą drogą zdobycia karty jest zrobienie SBC, jeżeli jest meta karta w SBC. I co? No i każdy ma właśnie Sawę, ma Mbappé, ma Eusebio, ma Bruno. Dlaczego? No bo no to jest w zasadzie jedyny sposób, w którym możesz uzyskać karty, które są meta, nie? W zasadzie jedyny taki sposób bardziej pewny, nie? Reszta, no to jest oparta na szczęściu po prostu. Albo zrobisz SBC o konkretnego zawodnika, albo po prostu musisz mieć farta, że trafisz dobrą kartę. Because people don't want to get demoralized from buying a card for 1.5 million coins and then 3 days later he's a million coins and you just lost 600k with tax. Dokładnie, no a kupisz kartę na rynku, to ona po chwili traci połowę wartości, albo bardzo dużo wartości, nie? Musisz być po prostu na to przygotowany, jeżeli chcesz pograć kartą, która jest wymienna. Everyone rocks at some point in this game a first owner team because nobody would ever dare using their coins to go and actually buy a player off the market and then just lose a ton of coins from doing that. Bez kitu, no ludzie teraz grają, że tak powiem, kartami, którzy trafili, no bo nikt nie chce tracić końców, And nie? actually buy a player off the market and then just lose a ton of coins from doing that. No one would dare because it's demoralizing. We have a meme over here. We call it the L2 guy. Okay. L2 guy, no. The L2 guy is the one responsible for making this really cool mechanic. Oh, Ta mechanika jest świetna, to L2, no to jest najlepsze, co dodali do tej serii FC FIFA. Od nie pamiętam kiedy, to naprawdę ten człowiek powinien być błogosławiony i powinien, zasługuje na wszystko, o czym sobie zamarzy. Ten człowiek, który wymyślił tą mechanikę. No to jest taki mem właśnie, tego człowieka L2, nie? No to jest, kurde, to jest świetny człowiek, na pewno ma szczęśliwe życie i ma kochającą rodzinę i na pewno ma wszystko, czego dusza zapragnie, a przynajmniej na to zasługuje. Bless the L2 guy. Błogosławmy człowieka od L2. L2 guy is the one responsible for making this really cool mechanic. Oh, I want to go to SBCs right away? Fantastic. I can go to SBCs right away. Whoever did this, we call him the L2 guy, right? The L2 guy is also the guy responsible, right? I don't think they're in the game anymore, but he's also responsible for adding upgrades in the game so that if you get high-rated fodder, you can trade that high-rated fodder for other cards. Whoever Dokładnie. Znaczy tego już nie ma, no. No kto jest odpowiedzialny za to, że za te wymiany, które były w trakcie Toty? No też ten człowiek od L2. No, znaczy no teraz jest taki mem, nie? To jest taki mem, że każdą dobrą rzecz, którą zostaje dodana do FIFA, no to właśnie zrobił ten człowiek od L2, nie? added that is an absolute G, but we don't keep that in the game forever though, guys. This game, guys, listen to what I'm gonna tell you, okay? It has turned into an SBC pack opening game. It's almost like you grab the game on mobile, you download it, you don't play the gameplay. It's just about you collecting the cards and you opening the packs. That's what this game has turned into, and that's what they want, because the way that they have formatted these game modes, which is one of the most horrible balanced game modes in the world, I cannot even understand. Dobra, tryby gry zaraz będą, widzowie, ale tak, ogólnie w tym momencie, no to EA zabija to po prostu w grę mobilną, gdzie nawet wchodzisz sobie do web-appa i klikasz sobie paczki, nie? Albo wchodzisz sobie do gierki, klikasz sobie paczki, klikasz sobie menusy w SBC, bo tryby gry w tej grze i wszystko związane z gameplayem po prostu jest tragedią, nie? Jedną z najlepszych rzeczy w grze komputerowej jest k***a menu, no. Tak, że tak powiem, w takim świecie żyjemy i w taką grę gramy, widzowie. Why would I, as a regular person, care about playing foot champs when I don't have a mode to use different cards in? Why would I care? Why would I care? What people do right now is what I warned you guys when these game modes first came out, okay? When they first came out, I warned you that people will get to a point where they will play rivals. They will do the self-accomplishment thing. Well, maybe they try to hit the elite division, but they'll only do it one time for the year and they will never do it again. Bez kitu, no to chodzi do punktu, że no może ktoś sobie coś udowodnić, bije raz elitarną dywizję, a później już tego nie dotknie, nie? Te rivalsy są tak, że tak jest sformułowane, że granie tego to jest jakaś tragedia. They'll just let themselves get relegated. They'll go into friendlies, and with the chance of there being skill-based matchmaking, they're going to do their objectives and friendlies, and that ruins it for the regular person who's an actual Division 6 person because he's facing elite players in Division 6. Dokładnie, no a normalnie taki człowiek, który normalnie, że tak powiem, gra, stara się, że tak powiem, progresować, no będzie miał
p***ane, bo trafię na hopa z elitarnej dywizji, który siedzi w 6. dywizji, dlatego że bycie w elitarnej dywizji nie daje ci żadnych benefitów i dlatego normalny człowiek, który rzeczywiście ma skill na 6. dywizję, trafia na gościa, który ma skill na elitarną dywizję. No i oczywiście, że dostanie, kurde, w ciry, no bo gra na o wiele lepszego gracza, nie? It's all messed up. All of it. The modes are messed up. Guys, I hate foot champs with a passion. You guys know I've told you guys every single year I hate foot champs. I hate any sort of mode in a video game that is quantity amount for a 1v1 because it just Bez kitu, no to tryb, w którym po prostu masz ograniczoną liczbę meczów, nie... To jest głupota, a on zaraz powie, bo wiem, co ja on powie, bo w sumie się z tym zgadzam, tak, i sam to powie w tym momencie, że ten tryb, który był jednym z najgorszych z tego względu, teraz jest tak naprawdę najlepszym trybem w grze, nie? A najgorsze jest to, że te mecze są ograniczone, nie? Jakby ten tryb dało się powtarzać, to by było zajebiście. Najlepszy tryb w grze jest ograniczony, że tak powiem, ilością meczów, które możesz rozegrać w danym czasie, nie? mode in a video Najlepszy tryb aktualnie w grze. I masz ograniczenie 10 meczów na kwali i 20 na Foot Champions. game that is quantity amount for a 1v1 because it just Drama. adds stress and it adds addiction for the person, okay? Oh, I need to get 20-0 to get these rewards. I need to get Bez kitu, no to, że tak powiem, raz, że cię stresuje, bo masz ograniczoną liczbę meczów i jak stracisz mecz, to przegrasz mecz, nie możesz tego w żaden sposób obronić. A dwa, no to, że to jest uzależniające, no bo po prostu w danym czasie masz ograniczoną liczbę meczów. Jeżeli chcesz zdobyć dane nagrody, no to musisz w określonym czasie to wszystko rozegrać czasem na siłę, nie? this mode trash. Ever since it was added, I hate it. But guys, it's the best mode we have now. Esa. This is the mode I use for my reviews. I don't actually care about No to używa tego trybu do po prostu recenzji. No to jest w tym momencie najlepszy tryb gry, nie? Bo po prostu reszta trybów jest tak skupa, że to jest najlepszy tryb gry. Jakbyś miał nieograniczony dostęp, no mówię, no tryb z takim matchmakingiem, no te nagrody nie mogłyby być mniejsze, no cokolwiek, ale że ten tryb był dostępny cały czas, no. Nawet jak powiedzmy drugą masz próbę, no to powiedzmy masz niewymienne nagrody albo jakieś gorsze i tak dalej. I tak te nagrody są do dupy, także tak naprawdę whatever. Ale no żeby był tryb, żeby można było pograć po prostu za każdym to by nie nudziło. No to już lepiej mieć chyba tryb gry, w którym możesz grać bez większej spiny, niż mieć tryb gry, w którym masz taką spinę, że nie chcesz go odpalać, nie? No to co, Rivalsy pograsz? Zagrasz 3 mecze w Rivalsach i ci się odechciewa grać, nie? Nie wiem, czy by nie nudziło, ale w starszych FIFAch, FIFA 16, 17, 18, ludzie mieli sezony. Jeszcze w starszych FIFA nie było takiego kontentu, nie, w 16 nawet nie było SBC, a ludzie w to normalnie grali w te sezony, nie? Ludzie normalnie w to grali, nie? Za starych czasów, no były w zasadzie sezony, jakieś turnieje i ludzie w to grali normalnie. Nawet jak grasz, że tak powiem, grade'ujesz tę grę, no co? Zagrasz 7 meczów w Rivalsach, zagrasz kwali, zagrasz Foot Champions i co masz robić? Ewentualnie jak jest puchar jeszcze, no to możesz jeszcze sobie puchar zagrać. Ale te puchary też są do dupy, bo po pierwsze są spocone, bo tam jest skill-based matchmaking, oparty na skillu, a po drugie jeszcze masz ograniczoną liczbę meczów i codziennie masz 5 meczów, nie? I musisz wchodzić codziennie i grać te mecze. Jeżeli chcesz, że tak powiem, zrobić to zadanie, no to codziennie musisz, że tak powiem, to zagrać, nie? Bo te mecze są czasem tak spocone, że może ci zejść, że no co, na dzień wbijesz 2 winy na 5, może 3, bo te mecze naprawdę giga ciężkie są, nie? I don't actually care about consistently getting the win or consistently using the most meta formation because some people that play this game are complete rats. I've literally faced people, guys, that I'm not kidding, that have switched the play the entire time, okay? The entire game, guys. He did this the whole time, bro. For 44 minutes in game. I was doing the review on PC and I was freaking out. I'm like, what's wrong with you guys? Are you guys okay in the head? Are you sick? You have advanced. Czy wy jesteście k***a normalni? Taka zaczęła mnie tak męczyć, że pierwszy raz w historii mam myśli, czy nie robić odcinka raz na 2 dni. Hopie, to, że ty codziennie robisz jakiś film z tej gry, to ja nie wiem, normalnie ja mam taki że tak powiem szacunek, że tak powiem do twojej regularności, że jestem w szoku. No ja po prostu nie jestem w stanie, nie? No jeżeli chodzi o codzienne streamowanie, no to tak naprawdę no streama, no to mam daily od 2, ostatnio sobie sprawdzałem, od 2 stycznia mam daily, tak naprawdę nie minąłem chyba żadnego dnia, jeżeli chodzi o stream, także do tego jeszcze się przekonałem. Ale żeby jeszcze codziennie siadać do gierki, robić jakiś content i wrzucać jeszcze z tego film na YouTube'a, kurde mać, no. Do zrobienia takiego odcinka to myślę, że też troszeczkę zajmuje czasu, nie? Bo jak
ja robię, znaczy wiadomo, no jak nagrywasz bezpośrednio pod odcinek, to jest trochę łatwiej niż jak robisz, że tak powiem, shoty ze streama, nie? Ale w dalszym ciągu, no to jest pracochłonne, no. Tym bardziej, że jakby z czego ty masz robić daily content w tej grze? Ja naprawdę nie wiem, jak ty to robisz, gościu. Jakby z czego? Z czego w tej grze ty robisz daily content? Jakby powiedz mi, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można znaleźć coś na tyle ciekawego, żeby robić daily content z tej gry. Jakieś challenge, no. Znaczy, że to w daily streamy robisz, ja nie mam psychy, no cóż, no jakoś, że tak powiem, no tak wyszło, bo widzę, że tak powiem, ma jakiś skutek i rzeczywiście ta widownia jest większa trochę, także wydaje mi się, że z punktu streamowania ma to rzeczywiście sens, nie? A ja też, no, czasem tu sobie formację jakąś sprawdzę, tu coś tam, także też jestem w stanie to ogarnąć, nie? Ale daj spokój. 2,5 godziny, no to tak ale to już nawet nie chodzi o czas, nie? Ale jakby z czego tu robić content, no przy takich trybach gry, że nie masz rivalsy, puchar, food champions i tak dalej. No wiadomo, możesz sobie testować jakieś karty i tak dalej, no jak masz tą regularność, to pewnie i tak ci ludzie to oglądają, no ale no ja naprawdę nie wiem, jakbym mógł z tego daily robić content, kurde, no bo to nie, naprawdę, jak ja, że tak powiem, jedną formację przetestuję na tydzień, to jest dobrze, nie? No jakieś challenge, no jakieś challenge niby można, no jakie challenge ty chcesz w tej grze robić, w sensie, jakby, oczywiście, nie, że personalnie mówię, tylko jakie ty challenge ty chcesz robić w tej grze, jak wyjdziesz jakimś brązowym składem, to po prostu dostaniesz czapę, no. Ta gra jest tak sformułowana, jest tak antysformułowana pod robienie kontentu, że to jest szok jakiś, no. Nie, składem w Polaków Champions, no na przykład, no ale wiadomo, no wyjdziesz ty składem Polaków, no ale ta gra jest tak sformułowana, że dostaniesz po prostu w czapę i jeżeli ty będziesz w stanie, że tak powiem, jakiś fan z tego mieć, dla ciebie to nie będzie, że tak powiem, fajne, dla ciebie, ty się będziesz po prostu męczył to robić, nie? I to jest takie zmuszanie się po prostu do robienia takich rzeczy, bo ta gra jest sformułowana w ten sposób, że składem w Polaków Champions to po prostu żadna mechanika ci nie będzie dobrze działać. A ci także 2 piki z Hero decydują o składzie i wygrałem 3-3 mecze w Food Champions. No to nie, no na Food Champions to jeszcze się da, nie? No można być kreatywnym, ale tak naprawdę, no tutaj jeżeli nie masz full meta teamu, granie w to po prostu boli, no. Bo widzisz, no, że nie możesz zrobić danej rzeczy podstawowej, o czym mówiliśmy na początku, że ty, żeby zrobić podstawową rzecz, podstawowy dribbling, podstawowe podanie, podstawowe strzały, musisz mieć metakarty w tej grze. Nie sądzę, że naprawdę się bawisz dobrze, robiąc taki challenge. No jak bawisz się dobrze, no to chwała tobie oczywiście, ale nie wiem, czy się tak da w ogóle, dopóki nie przegram, no. Jakby ja też, no, jak zaczynałem content, to też starałem się, a tu jakimś składem Serie A zagrać, a tu na przykład jakimś składem Polaków też grałem. Na przykład na początku, jak zaczynałem robić jakiś content z tej gry, to po prostu miałem RTG, gdzie grałem Polakami. Ale raz, że granie tym to jest ból, a dwa, że tak naprawdę, no ty akurat robisz daily, no to także automatycznie jakieś pewnie liczby masz pod tymi odcinkami, no bo po prostu robisz daily, ludzie są przyzwyczajeni i są w stanie sobie odpalić, tak? Ale tak naprawdę takie rzeczy ludzi nie interesują w tej grze. Jak ja próbowałem takie rzeczy robić, jakby ja totalnie nikt tego nie oglądał. Bo ludzi interesują albo paczki, albo taktyki, i tyle. Ja robię YouTube'a, powiedzmy tak regularnie, powiedzmy ten rok, może nawet więcej, bo samego YouTube'a filmy to nawet więcej robiłem, shorty, no to tam. I z tego, co zauważyłem, to ludzi interesują dwie rzeczy. Pierwsza, no to są paczki, a druga to jest taktyki. Jak robię jakiś, że tak powiem, film o zawodniku, to tego nikt nie ogląda. No ten trend akurat jakoś dobrze poszedł, ale ogólnie to mało kogo to interesuje, jak grasz jakiś bambikiem, to jest for fun czy coś, ale ludzi to nie interesuje. Ludzi interesują tylko paczki albo rzeczy, które są meta, czyli albo taktyki, albo metakarty, albo coś takiego. Tak nikogo już prawie nie interesuje. No bez kitu. Mnie w ogóle nie interesuje gameplay. No dokładnie, jakby jeżeli kogoś interesuje gameplay, no to tak samo jak robię film o taktyce, nie? Ja robię film o taktyce i widzę wykresy watch time'u, nie? I tam, gdzie mówię, jak ustalić taktykę, to jest tam, powiedzmy, jest dobry watch time, a jak jest gameplay, to spada od razu i mało kto to ogląda, nie? Bo jakby nikogo to nie interesuje, nie? Robią, że tak powiem, content z tej gry, ludzi nie obchodzi jakiś tam challenge, no chyba, że kogoś oglądają długo, no to może ich to jest w stanie zainteresować, nie? Spadki u największych twórców na Twitchu, kozi wcześniej po 800-900 osób na 19, teraz 500-600 i pewnie będzie tylko to gorzej. No tak, hopie, ja na TikToku, jak było to i tak dalej, ja miałem dobrze liczby. W tym momencie na TikToku mój stream jest prawie że martwy, tam jest około 10 osób, jak już, że tak powiem ludziom, że tam tapowali i mam jakiś content, no to na chwilę rośnie, nie? Wiesz jak to na TikToku. Ale wcześniej, no to powiedzmy było te 20-30 osób regularnie, nie? Pototy, te live'y na TikToku są prawie że martwe, tak? Tam jest około 10 osób w tym momencie, nie? Także, no to też, jakby ja sam widzę, że zainteresowanie spadło, nie? Dlatego, no ja też się staram troszeczkę, ja też, że tak powiem, też nie wydaje mi się, że te filmy jakieś komentujące gameplay, bo ostatnio zrobiłem 2 filmy z reakcją na film Flasha i Dark na Diagonal. I to ma jakieś zainteresowanie
sobie. Jak na mój kanał, to nawet ma jakieś zainteresowanie. Nie wiem, jak to zobaczymy dalej. Myślę, że po prostu będziemy odchodzić powoli od tej gry, no bo już wiem, co działa, co nie, a też nie bardzo mi się chce robić te same rzeczy w kółko. Ale ogólnie, no to jak chcesz robić content z tej gry, taktyki i paczki, nie? Taktyki i paczki. No to zwróci, a oprócz tego wakacje fajne liczby są. No, jakby po prostu Friday nie daje, przez to być nieinteresujący. No tak, no oczywiście, jakby... Ale no, dlaczego? No przecież my o tym już mówiliśmy, bo jest jeden, że tak powiem, schemat gry. Budujesz, że tak powiem, swoją pozycję i przechodzisz do przodu, robiąc przerzuty. Później idziesz na skrzydło i albo schodzisz do środka po linii i robisz tapina, albo druga opcja, schodzisz do środka, robisz podanie, zatrzymujesz się, robisz elastiku i strzelasz bramkę. Jakby to było wcześniej, mówiliśmy o tym, jakie są schematy gry. I każda bramka wygląda tak samo. A czy ja się mogę dziwić, że gameplay nikogo nie interesuje? Nie, bo jakby zdobycie bramki w tej grze polega cały czas na tym samym. A paczki, no to wiadomo, no ludzie są uzależnieni od tych paczek, no i po prostu ich to ciekawi, także no paczki i taktyki, nie? Jak z tego, co robię, chociaż paczki też już mniej, no bo z tych paczek też już za bardzo nic nie leci, a ja też nie mam 700 milionów FIFA pointsów, nie? Na footies, no na footies wakacje, no to tak, no bo no to wtedy też się dzieje w grze, bo to już jest takie szaleństwo, że tam wiadomo, o co chodzi, nie? Ja wiadomo, no staram się robić po prostu teraz rzeczy, których nie widzę na polskim YouTubie, tak? Bo raczej nie widzę za bardzo twórców, którzy komentują takie filmy, tematy i tak dalej. Aczkolwiek, no to też pewnie do pewnego czasu, nie? Bo jakby dojdziemy pewnie do punktu, gdzie każdy film będzie wyglądał tak samo i będziemy narzekać na te same rzeczy, nie? Także myślę, że to też pewnie do czasu, nie? No naprawdę, tworzenie kontentu z tej gry jest masakra jakaś. A ty jeszcze mówisz, że robisz daily. No naprawdę jestem pełen podziwu, że jesteś w stanie, że tak powiem, w taki sposób to zrobić, że rzeczywiście to w jakiś stopniu jesteś na tym jakoś ogarnąć, nie? Coś. Dokładnie. Jeszcze bez FIFA Pointsów spróbuj zrobić content na paczkach. Powodzenia. Ewentualnie, no co się jeszcze interesuje, albo content handlowy, albo jakieś newsy typu tego, co Kozi robi, nie? Hop robi codziennie jakieś newsy z przecieków i tak dalej, śledzenie przecieków i tak dalej. I to wiem, że to działa, jest zarówno Hunter, jak i te przecieki i tak dalej, ale ja jestem człowiekiem, który lubi grać, a nie patrzeć na jakiś kolejny przeciek z tej gry. Ja mógłbym pewnie robić jakiś content z przecieków i pewnie by to miało wyświetlenia, ale po prostu, no, ja wolę po prostu pograć w grę, nie? I oprzeć content na gameplayu. Tylko no, mówię, no jedyny moment, gdzie mogę oprzeć content na gameplayu, no to są taktyki, nie? Bo taktyki rzeczywiście ludzie szukają i mogę przemycić trochę gameplayu na podstawie przedstawienia jakiejś taktyki. To jest jedyny, że tak powiem, patent, gdzie mogę jakiś gameplay pokazać tak, żeby to się jako taką klikało czy coś, nie? Dobra, wracamy chyba do filmu, nie? Bo trochę się rozgadaliśmy. Are you guys okay in the head? Are you sick? Czy wy jesteście kurna normalni? Do you have Dwensta in your head, bro? 44 minutes of the first half just doing this, guys. 34 minuty przerzutów robi, nie? Because I was doing a review, right? So I didn't have like a guys, even if I didn't have a 4-4-2, there's no cool movement here. So people just do this the whole game, bro. Just waiting for that one attack in the middle. No i teraz dlaczego w starszych FIFAch ludzie, mimo że nie mieli SBC, mieli jakieś tylko sezony i grali w tą grę? Bo tam rzeczywiście ta gra miała lepsze ofensywne AI i tam rzeczywiście te mecze nie wyglądały tak samo. No a w tym momencie, no to ta gra wygląda tak, że grasz jednym schematem. Przerzut. Jak już jesteś gdzieś tutaj, final text, czyli tam ostatnio przed polem karnym, do skrzydła, albo cofka, podanie, elastiko, strzał, albo po linii tapin. I każdy gol wygląda tak samo. Guys, the old gen already had its problems, but at least it was getting to a point if we're looking at it from a base mechanic, because it doesn't matter, inconsistent gameplay exists there too, so it's still trash, right? But if we're looking from base mechanics, it's still a better game than the new gen. Don't bring realism to this discussion, because this is trash. Nie, no ale no, realizm jest nudny po prostu. No jak chcesz robić symulator, no dobra, no ale z perspektywy gry komputerowej po prostu realistyczne aspekty są po prostu niegrywalne, nie? Na przykład no sytuacje rzuty wolnymi, tak? No bardzo dużo bramek na przykład wchodzi po starych fragmentach z rzutów rożnych, nie? No ale w realnej piłce to jest zrozumiałe, no ale ciężko oprzeć rzuty rożne albo na RNG, albo na jakimś konkretnym schemacie, który zawsze działa w grze komputerowej, nie? Hallam Humble Davis Mechanic. No. There's so much things that I could talk about. Like I said, this video could be made into a long one. Like, look, I have glitches. The glitches we've talked about. Content. I mean, content's like long story short. With content, like they've reached a point in this game. If cards are not at least close to like really good meta, very relevant. I don't know who at EA
released this card today. O, I don't know. SBC, nie? O Soule. Jakby kogo to interesuje, co z tą kartą zrobisz w tej grze? No to chyba, że ktoś zaczął, że tak powiem, grać pierwszy dzień, to sobie tą kartę zrobi. To jest jedyna osoba, która może grać tą kartą, która będzie go interesować. This guy can get an evolutions and I still wouldn't use him. No ale co z tego, jak dostanie ewolucję, jak on jeżeli dostanie ewolucję, to już będzie taki etap gry, że ta ewolucja i tak będzie bezużyteczna. Daj spokój. So many, you could have made this card cool. You could have. Oczywiście, You że know dało się. your base mechanic. 80s for dribbling, man. Wystarczyłoby dać na przykład 5 sztuczek i lepszy dribbling, nie? To już by była ciekawsza, nie? Bo na przykład Limb Body Type ma lewą nogę, tu jest potencjał. Ale dali, kurwa, jakąś generyczną kartę kolejną, którą nikt nie będzie grał. The casuals, I guess they use these cards. They don't notice anything, I guess. I don't know. Like some people will do this. Oh, Serie A, Link, Argentina, you know, yay. Because I don't know. 80s for dribbling in the game nowadays, guys, is trash. Guys, I have cards that have mid 90s for dribbling, and if they have an average body type, most of the times it's chalked. But then randomly, they drop this. Dokładnie, no tutaj nawet zawodnik może mieć 90 driblingu, ale jak ma sylwetkę average, czyli średnią, to i tak będzie driblował jak gówno, bo ta gra jest tak sformułowana. 1,5 dislike'u świadczy o tym. No tak, no jakby daj spokój, nie? No kto będzie tym grał? Nawet ten Pedro Neto, który mówię, zrobiłem dobry, fajny jest, nie? Ale tak naprawdę na tym etapie, no kogo będzie interesował ten Pedro Neto? Jak już każdy ma o wiele lepsze karty. Randomly, they drop this DePaul card, who is an average body type player at 5'11", but his left stick is good in game? Okej, no także też masz edity budowy ciała, nawet jest wyższy i ma lepszy left stick. Maybe because of the playstyles or something? Tak, ma press proven, także na pewno o to chodzi. Lepszy jest po prostu poruszanie się lewą gałką, jak masz ten playstyle save'em, nie? Dlatego Sawa, jeżeli chodzi o lewą gałkę, giga mocno jest. Ale to jest kolejny dowód, że EA jest w stanie zrobić coś dobrze, ale oni, jak już mówiłem wcześniej, oni po prostu stawiają mechaniki za paywallem, nie? Jeżeli chcesz korzystać z mechaniki tak, jak powinna ona działać, musisz już kupić metakartę za grube siano, która ma dany playstyle. Mechaniki za paywallem. I can make this video so long. There's some things that I've only brushed up on, like the gameplay, game modes being horrible, the balance. This part you see right here, the 10 qualifying matches, that's the best part of this game. Oj tak, kwali to jest naprawdę, to jest jedyny tryb, gdzie mogę odpalić go na streamie i rzeczywiście nie mam jakiejś presji, ani nic, że mogę go odpalić na streamie, odpalić taktykę i nie mieć żadnych, że tak powiem, jakiś, kurde, tutaj po prostu jakiś presji czy czegokolwiek, że muszę wbić jakiś bilans czy coś, po prostu sobie grasz, ten matchmaking też bywa ciężki, ale to są zwykle 2 mecze na 10 i można w to pograć. Jedyny, że tak powiem, tryb gry. Bo Food Champions też do czasu jest okej, ale już 20 meczów już tam dzieją się głupoty. Bardziej, że tam nagrody już są takie, że masz tą presję. Rivals, szkoda gadać. Squad Battles, gra na bota. Mecze towarzyskie, spocizna, no i draft. Spoko, ale jednak wolałem chyba pograć jakiś tryb swoim składem, a nie jakiś losowym. The best part of this game. Because I like facing competent people when I do my reviews, right? Some of them are not like crazy good, don't get me wrong, right? But I like to have like a somewhat open matchmaking where sometimes I'll face someone really good and then sometimes I face like a mid-tier player, I'm saying... Dokładnie, no to jest chociaż w jakiś sposób otwarty matchmaking, nie? Że możesz trafić na kogoś słabszego, możesz trafić na kogoś lepszego, nie? Food Champions, no czy że jest otwarty matchmaking, nie jest to tragiczne, nie jest to złe z jednej strony, ale z drugiej strony tam każda, że tak powiem, przegana może cię oddalić od lepszych nagród i tak dalej, nie? Także w przypadku Food Champions akurat, w sensie już finałów, a ten otwarty matchmaking dalej jest to czymś ciekawym, ale tu już masz o wiele większą presję, jeżeli chodzi o bilans, o nagrody i tak dalej i to już tak dobrze nie działa po prostu. Sometimes I'll face someone really good and then sometimes I face like a... Szczególnie jak streamujesz i masz 70 maćków, którzy ci piszą co ty pierdolisz w ogóle, ty to streamujesz, jak robisz 11-9. Ja oczywiście od zawsze mówię, tym nie należy się przejmować, bo to są ludzie, którzy mają przeorany mózg przez cyferkę w gierce. Natomiast oczywiście, no też nie ukrywam, że trochę jednak chciałbym troszeczkę lepsze te bilansy wbijać. No jakby każdy człowiek chyba tak ma, nie? Jakby no to jest oczywiste, nie? Ale no niestety, no. Ale no coraz więcej, że tak powiem, rzeczy się dowiedziałem. Na przykład ostatnio na streamie się dowiedziałem, że grałem na typa, który miał 18, znaczy tam 12-1, jak tam miałem jakieś nie wiem, 7-3. I taka rzecz na przykład już mi pomoże
zrozumieć, że po prostu nie ma się czym przejmować, bo ta gra to jest farmazon, jeżeli chodzi o matchmaking. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją w tej grze, no to też oczywiście pomagają, także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby po prostu mieć to w widzowie. Essa. Here, but the difference between these tiers is how many rap mechanics a person's gonna use because you're forced to do it. Bez Guys, kitu. if I'm playing No to różnica pomiędzy tym, kto jest wyżej, no to jest różnica pomiędzy tym, kto więcej mechanik ma. Siema Ali. mechanics a person's gonna use because you're forced to do it. No Guys, musimy to if robić. I'm playing this game and I'm doing the content, don't think that I'm not saying that I'm a rat too. Of course I am. If I'm getting on this game and I know what these base mechanics are, I am a rat as well, guys. No oczywiście, no on się przyznaje do tego, że używa tych mechanik, no bo po prostu, że grać tą grę na jakimś poziomie, po prostu musisz tego używać, no bo to jest But it jedyna rzecz, depends która on what działa. percentage of rats that you are. Are you 70% rat? Are you 80% No tak, procent bycia szczurasem w tej grze. rat? That guy that switched that play the entire time is not even at 100%. He's like, 200%, nie? Ten od przerzutów. you know how there's Pokemon and there's like 3 different evolutions? No, he's like the 7th evolution of a rat. Siódma ewolucja. Ratata. Jak jest ratata, raticate i bo pewnie są nowe generacje, no to tam jeszcze jest jakaś inna, no to jest ratata. Siódmy poziom, kurwa. 5 składów na besta, no i zajebiście, essa. Doing that exact play all the time. Siódma ewolucja szczura. And you get to the top divisions, it's just people spamming ball roll trivellas, waiting for cutbacks, going for counterattack, park the bus, going for the 45-degree angle touch from the cutback into an Elasco, into an L1 Elasco, into a L1 heel to heel, into a step over. So it's just the same patterns of play that people think they're skilled at doing the same nonsense, man. Celebrating, yeah, like they're scoring good goals No tak, hop, bolą z Kivela i jeszcze się cieszy, że strzelił dobrą bramkę. in a trash game and in an irrelevant game, man. When I do reviews, when I do the content, okay, I'm doing the content as quickly as possible because I still got to give you guys a proper review for whatever the game is, right? Because guys, look at these transfer market cards. You guys see these guys over here at the top? A Ronaldinho review and a Maldini review. O, Ronaldinho, Maldini, okej. The longevity of this game will do well. They might not do well like right away, but at some point they get the views because EA releases SBCs, people pack them, you know, and whatever. Those cards would do well for reviews, and I just haven't done them because I'm always trying to look for motivation to try to play this game, but then every time I hop on and I have to do reviews for certain cards, and people will notice, and people are very nice to me, okay? Guys, listen to what I'm gonna tell you. No a no, nawet jak masz takie karty jak Ronaldinho, jak Maldini i te karty rzeczywiście ich recenzje byłyby interesujące i zrobiłyby wyświetlenia. Ja mu się po prostu nie chcę tego robić przez po prostu stan, w którym jest ta gra, nie? Mimo, że jest twórcą treści i na tym zarabia i z tego żyje. An incredibly large majority of you guys are actually nicer to me nowadays than it was back in the day, because back in the day I was literally cancelled as a content creator because I was Innego typa, który tak powiedział, że SC24 by bardziej w Polski. No Flash chyba tak najbardziej. Że tak powiem, krytykuje tę grę. No ma no coś tam czasem nagra, ale też bym nie powiedział, że... No ale no w sumie też się nie dziwię, no on też bardzo na tyle, że tak powiem robi konto, że też się nie dziwię, nie? No w pewnym momencie też ludzie, że tak powiem, dają sobie spokój, nie? No bo już sprawa jest przegrana, nie? O czym teraz mówi, tak? No kiedyś, że tak powiem... Był bardzo duży streamerem, nie? I po prostu z racji tego, za czasów bodajże FIFA 17, z racji tego, że mówił, że po prostu nie podoba mu się ten tryb Food Champions i tak dalej, był wręcz skancelowany, nie? I on już, że tak powiem, za dawnych czasów, wtedy, kiedy jeszcze nie było aż takiego negatywnego odbioru tej gry, gdzie wchodziło Food Champions i tak dalej, ludzi to jarało, no on już zaczął dostrzegać problemy z tą grą, o tym mówić i z racji tego po prostu ludzie go wręcz kancelowali, z racji tego, że... A jakże? No przecież k***a narzeka, bo jest
w tę grę. Natomiast z biegiem czasu po prostu ludzie zrozumieli, że ten człowiek chyba miał jednak rację, nie? Lecz krótko mówi, bo on 2 godziny robi film, który uważa każdy błąd. No tak, no nie ma czegoś takiego. No ale to też w warunkach polskiej FIFA nie wydaje mi się, żeby taki twórca jak Inception, który opiera swój content na gameplayu, czyli na recenzji kart i czasem jakiej paczce, po prostu nie wydaje mi się, że taki twórca byłby w stanie się utrzymać, nie? On mieszka tam gdzieś w Kanadzie, w Ameryce, coś takiego, a tam za YouTube'a płacą o wiele więcej niż w Polsce. Także z tej racji jak najbardziej jesteście w stanie utrzymać. Natomiast nie wiem, czy w Polsce, powiedzmy, nawet jeżeli byłby twórca pokroju Inceptiona, ja nie wiem, czy on byłby w stanie po prostu na tym się utrzymać. Raz, że zainteresowanie nie jest takie duże, 2, że YouTube w Polsce nie płaci tak dobrze. Może jakby ktoś to bardzo dobrze rozplanował i byłby giga ogarniaczem, to byłby w stanie to rozkminić, ale jeżeli ktoś jest giga ogarniaczem i byłby w stanie to rozkminić, to myślę, że będzie w stanie zdecydowanie w innym aspekcie o wiele lepiej i o wiele więcej zarobić pieniędzy, jakby na przykład robił inną grę, inną rzecz i tak dalej. Także tak to wygląda. Ogromna część tego community patrzy na bilanse i jeżeli ktoś po prostu nie ma cyferek Food Champions, to dla nich jest po prostu gościem, który wie co mówi. Niestety w tym community, no to tu z tego dużo nie wyjdzie, widzowie. Mainly a streamer, and when I used to talk about all these things, you were like, oh, he just complains too much, right? I still get it on Twitter. On Twitter the most. These guys, they... Jakby do co mu mówili, nie? Już farmazony, narzekaczu, nie? Jak rzucałem te shorty od tego, to samo, nie? Narzekasz, że grasz w tą grę, albo co ty pierdzielisz, jak ty wbijasz 11 winów, nie? Tak community na to reaguje. Jak ktoś chce skrytykować daną grę, nie? To są łby, którym po prostu cyferki w bilansie przeorały mózg, nie? No ale niestety. These guys, I don't know, bro. They think that EA is gonna let them, like, hop on it. You know what I'm saying? Twitter to jest w ogóle tak odklejoną platformą, że daj spokój, nie? Kwestii po prostu wszystkiego, ale o tym już mi się nie chce rozprawek robić, ale tam to są takie odlepy, że ja nie rozumiem, jak ta platforma może być dla kogoś główną platformą. Przez jakiś czas z tego korzystałem i po prostu z perspektywy czasu społeczność jest tak toksyczna, odklejona i że w ogóle szkoda o tym gadać, nie? Because I don't know how you can protect the state of this game in any sort of way. I really worked a lot to get to this point as well. I stressed a lot. I did a lot of videos. You guys know, man, back in the day, sometimes the transfer market cards would come out. I would do like 8 or 10 videos in a day. Oj, grindował w swoją pozycję bardzo długo, to prawda. Really drained myself, but I was really grinding during this time period. And now we're at a point where it's like, I try to level out my mentality so that I don't get like super like drained from playing this game. You know what I'm saying? I have to like level it out. Like, okay, I'll do these like 2-3 videos today. You know, try to get like good authentic tactics for you guys, because I know that you guys don't like these meta plays all the time as well. So I do my best to provide you with good attacking AI stuff. You know, I za to go uwielbiamy, nie? Wiedza niepotrzebna EA, nic nie zmieni, tak, i konkurencji nie ma. Nie wiem, czy niepotrzebna, no. Warto, żeby ludzie byli bardziej świadomi, także nie powiedziałbym, że jest niepotrzebna, no to nawet jeżeli EA nic nie zmieni, no to warto, żeby ludzie mieli większą świadomość tego. 4-4-2 recently, the 4-1-3-2 recently. I do my best. But those formations, guys, they are not the most effective. If you face someone that is doing the rat stuff, they're gonna score easy goals against you. But Dokładnie, no jeżeli używasz tych formacji, że tak powiem, i trafiasz na szczurasa, no to są w stanie cię skontrolować, niestety. No to nie są najbardziej metaformacje. If you face someone that is doing the rat stuff, they're gonna score easy goals against you. But ale w dalszym ciągu te formacje są dobre, ponieważ pozwalają ci chociaż w jakimś stopniu nie grać tym jednym patternem. Myślę, że w dalszym ciągu warto pokazać to dla widza. I'm willing to concede easy goals as long as I can at least score some decent ones, so I have some sort of enjoyment in my head as I'm doing the videos for you guys. That's the key thing here, okay? But all these videos, like these tier lists and stuff, trust me, guys, I know what videos will do well, but sometimes it's just the personal care to the video to, you know? This is me normally talking to you guys. Content creator Inception will return tomorrow, and the day after that, and the day after that. But bez kitu, twórca kontentu Inception i tak wróci i zrobi kolejną recenzję i tak dalej. To tak grałem nic nie zmieniło i tak będą robić tapiny i greedy niestety. No to zawsze warto, mi się wydaje,
szerzyć świadomość odnośnie ludzi, którzy jeszcze nie do końca mają zorany łeb tą grą i nie patrzą po prostu w kategorię, że jeżeli ktoś nie wbija 20-0, to jest mambikiem. Potrafią, że tak powiem, rozpoznać, że gość rzeczywiście krytykuje, a nie narzeka, bo jest słaby, nie? Wiele osób już po prostu jest straconych, jeżeli chodzi o tą grę, ale jeszcze nie wszyscy. To this game. I've made many videos for FC24, many videos for previous installments that have transferred over to this game, right? And things are not going to change. When I play the game, I'm going to do my best to not be negative because I'm not streaming it. If I streamed it, hey man. No i streamowanie tej gry. Ciężki kawałek chleba, widzowie. Prawda, gdyby nie to, że były jakieś taktyki ciekawe i tak dalej, no to dajcie spokój. All you guys that stream this game and deal with the inconsistent gameplay and these Ja też, żeby streamować tą grę, to muszę być zorany łeb, no, w jakimś stopniu. No, nie będę tego ukrywał, bo tak po prostu jest, nie? Naprawdę, streamowanie tej gry to nie jest łatwa sprawa. base mechanics. Bless you guys, bro. Bless you guys. Honestly, I couldn't care less if I beat a person 6-0, 7-0, 2-1. They beat me 4-0. It's all irrelevant. It doesn't matter. Po takim filmie to już ci się nie będzie chciał kończyć Food Champions. Ja od razu zakładałem, że po tym filmie na pewno Food Champions nie będę grał. Ale jutro, tak jak content creator Inception wróci, żeby zrobić kolejną recenzję zawodnika, tak ja pewnie też wrócę jako content creator matifourone streamer i pewnie dogram te Food Champions, nie? Tylko już może z troszeczkę większym luzem i luźniejszym podejściem. Zobaczymy, nie? If I catch a message from the guy, guys, I'm so chill nowadays, bro. Because I delete everything, bro. I get so many messages when I do reviews. So many. I just go here, and just delete everything. A, no, nie, ja też, jak widzę, że Hob mi pisze, ja staram się to po prostu ignorować, jakby sam fakt, że Hob jeszcze pisze, kurde, po meczu w grze, która, kurde, ma sensu i narzeka na jakieś, kurde, głupoty, kurwa mać, Hopie, dotknij trawy, byku. I had this guy message me one time, right? But I just it's all deleted. You can see I only have like updates from the console. I just catch messages left, right, and center. This is the RTG account, right? Yeah, RTG account. I don't even remember which one I have because so many for the content, right? But guys, listen, man, don't think that like my mental health is at a certain point and all that kind of like guys, you don't have to feel sorry for me, please. At any point, do not feel sorry for me. I'm playing a video game for a living at the end of the day. And I'm grateful No, w sumie tak. for the content team to provide me with the living, not the gameplay team. They can do one, okay? But the content team for allowing me to do this as a job, because at the end of the day, like, I know what it's like to work a regular job. I know what it is, guys. I'm not stupid. I'm very grateful for the position that I'm in. But for me, guys, just understand that it comes from a place of just wanting to play a football game that is good, because I could provide you with more content and I can grind more, and that's just what I want to do in my life. No jakby to rzeczywiście w tej grze leży ogromny potencjał, naprawdę tu gra oparta, Ultimate Team oparta na tym, że możesz zbudować swój zespół, to naprawdę przy dobrych trybach gry, przy dobrym kontencie, gameplayowym szczególnie i przy dobrym po prostu gameplayu, naprawdę taka gra jest w stanie naprawdę być giga grą best ever. Natomiast EA po prostu tak marnuje potencjał tej gry i tego konceptu, że to się w głowie nie mieści, widzowie. Because I like football, and I like when a football game is good, which doesn't happen often. Guys, it could be addicting trust me, man, you guys don't know me, bro. I've streamed for 10 hours in FIFA 15. 10 godzin w FIFA 15. Every game sucked because of inconsistent gameplay. It was all slow and sluggish. And then it turned nighttime. You guys can add my old moderators like Ray Al Ghul and stuff, right? My boy Raz. You guys can ask these guys if I didn't stream another 5 hours when I was exhausted because of how good it was to play FIFA 15 when the gameplay was at its best. But now I have... Hitu, no jak miał tą rozgrywkę, to po 10 godzinach streamu odpalił kolejne 5, nie? Kurde, to też I was jest exhausted because of how good it was to play FIFA 15 when the gameplay was at its best. But now I have to worry about actual core mechanics being trash and inconsistent gameplay. Even if I get good gameplay, it's almost like I'm still playing inconsistent gameplay when the gameplay is good. Od FIFA 23 jak oceniał kartę w SBC, wydaje mi się, że Aucjo ma dużo większego skilla. No nie wiem, czy ma skilla, czy nie, ale tak naprawdę, no to on też jakby nie przywiązuje do tego wagi, jeżeli chodzi o skilla, nie? Tylko on sam mówi, że jeżeli on by przywiązywał, nie jest w stanie po prostu w ten sposób spojrzeć na tę grę, bo ta gra jest tak po prostu
że tu nie ma co patrzeć na skilla, że są jaki skill, no. Obejrzeliśmy 6 godzin Ranta o tym, jak ta gra jest, jaki ta gra jest farmazonem i jeszcze mówimy o skillu. No. Jakby skill, jakby no ustaliliśmy, że skill w tej grze tak naprawdę polega na tym, kto więcej wyuczy się schematów i mechanik. Są ludzie, którzy twierdzą, że skill grab jest wysoki w tej grze, a jaki jest to skill grab, że no to o czym mówi Bartas, nie? OP rzeczy, bugu i spamowanie ten co mecz. Tak naprawdę skill w tej grze polega na tym, kto ile i jak dobrze się wyuczy mechanik tej gry. To jest skill. No, można patrzeć na to jako skill, ale to trzeba, że tak powiem, mieć naprawdę troszeczkę inne myślenie niż taki prawidłowy skill, no. You know, it's crazy, man. Listen, I'm not trying to make you guys toxic, you know, I basically just... Ale to w tej FIFA innych było, trzeba mieć skill. No w innych było trochę inaczej, no bo i AI na przykład ofensywne było troszeczkę lepsze i tak dalej, no ale aktualnie no przy tym ofensywnym AI, przy tym defensywnym AI i przy tym jak po prostu jednoliniowa jest gra, to ciężko to mówić o skillu w jakimś większym znaczeniu niż wyuczenie się mechanik na blachę, no. Listen, I'm not trying to make you guys toxic, you know, I basically just taught the rats how to play this game because, guys, it doesn't matter. This is what I face all the time anyways. It's not gonna make a difference. It's gonna be worse though, I'll tell you that much, but hey, it is what it is, man. I'll see if I could download the old-gen version, my new-gen console or something and try it out because I've never tried it out, so I don't know what it's like at all. But maybe it's better than this, you know what I'm saying? I don't know. But I'm chill, guys. I'm good. Everything in my life is good. Everything in my life is good except for this game. No yes. But the way that YouTube is going, family's good and healthy, roof over my head, food to eat. You guys know how I am. This is where I like my life to be like this. I want everybody in my life to just be good, you know? Everybody's good. Everybody's healthy. That's where I would like it, you know? Bardzo dobrze, oby tak było. Imagine making content on a game for a person that is not... He doesn't have to actively look for like things that suck in the game because there's so many like good things about it. Man, FIFA 15, good gameplay. Holy, nerf the body feints, and what a game that was, man. Holy, the attacking No, plays 15 ponoć jedna z najlepszych była. I can do in that game. My goodness, a lot of glitches as well too. But you just accept it because the game modes were better because I can play the game for 10 hours in a day and I can grind the game through the gameplay, right? Not, I have to go to the stock market. Bez kitu. 10 godzin dziennie i przez gameplay grindować, nie? Nie jakiś kurde handel czy coś, tego normalnie grać i grindować, nie? Not, I have to go to the stock market and buy fodder for cheaper than sell them for... No, I can go to the actual game and get like 15k from winning Division 1, which the matchmaking was significantly more open, right? Because they never reset. It was always Division 1 for the whole year, right? Bez kitu. Wtedy też otwarty matchmaking był. You get 15k for winning it, you get 8k for remaining, you got 4k for going down. So no matter what, even if I lost 8 games in a row, I'm still progressing from actually playing the game, not being in the menus for more time than actually playing the gameplay. Which, guys, let's be honest, that's what the game is nowadays. Most of you guys do SBC stuff more, you open packs more than actually playing the game. We gotta be honest. Bez kitu, no my w tej grze więcej otwieramy paczek i grindujemy menusy niż gramy w grę. Be honest. Because any other game I play, if I'm chilling in the menus more than I'm playing the game, that game is getting uninstalled so quickly, bro. Bez kitu, każda inna gra to install w bombie, z bombi. In this game, they have the good variable of SBCs because when they drop good SBCs, it's actually really enjoyable to grind, but it's enjoyable to grind if there's a purpose to it, right? It's enjoyable to grind if when I'm done doing all that SBC stuff, from I wish, because it doesn't exist, from grinding the gameplay and collecting all that fodder that doesn't exist, right? Then I go into the gameplay and I try out all the stuff I just got. Great. You got a fantastic game. But that it doesn't, like, you know, there was a stream I did for my RTG. I'm not even joking. I streamed for 10 hours and for 8 hours and a half it was mainly SBC stuff. And guys, for those of you that don't spend money on this game, man, I don't know how you guys must spend a lot of time on the menus because I spent 8 hours in the menus that day. And I was asking my chat, I'm like, is this what you guys do to collect your FAR, to collect SBCs and stuff? And they're like, yeah, it literally takes this long. I'm like, brother, as a content creator, give me my coins so I can go do the videos. Brother, one RTG episode, I'd rather just go do 3 or 4 player reviews.
Bez kitu, nie, no jak ktoś lubi grę, no i musi siedzieć w menusach, to daj spokój. I też muszę zwrócić uwagę wam streamem, który streamuje tę grę, bo mniejszy nacisk powinniście kłaść na wyniki w lidze weekendowej. Nie, no tak, oczywiście, bo przecież sami sobie wypowiedzieli, że gracie dla zabawy, ale gracie na przykład o 11 zwycięstw, to też niszczy grę, bo ludzie są nowe zapatrzeni, co tworzy toksyczne community. Bardziej bym mógł wierzył, gdyby ktoś was zrobił wynik 9-11 albo 8-12. A czy to akurat te 11 winów to jeszcze, że tak powiem, no to jest chyba taki próg, że przynajmniej połowa graczy chyba jest w stanie to wbić, nie? Akurat tam, no 9 czy 11, no ten etap, no to jeszcze ten. Znaczy, no trochę tak jest oczywiście, nie? Taki przykład nie wszyscy. Nie, no tak, no ale... Znaczy, no na pewno, no jakiś tam procent rywalizacji w tym jest. No nawet jak sobie próbujesz wmówić, że grasz dla zabawy, no to jest trochę też tak, że jakiś tam gen rywalizacji masz i chcesz osiągnąć jak największy wynik, no to tak jest, nie? Ogólnie się zgadzam, natomiast też bez przesady, nie? Na przykład, no te 11 dla mnie nie jest jakimś problemem, nie? Znaczy zależy od gameplayu, ale zazwyczaj no te 11 to jestem w stanie osiągnąć, nie? Raczej w zasadzie chyba tylko raz miałem sytuację, że wbiłem 9, nie? Ale to też chyba jakiś bardzo długi stream był i to chyba było też drugie Food Champions i tak dalej, nie? Także te 11 to raczej myślę, że dla gracza, który jest na jakimś takim, jest zaznajomiony z tą grą, to nie jest jakiś hardkorowy wynik. Aczkolwiek wiadomo, no też każdy inaczej, że tak powiem, do tego podchodzi i tak dalej. Ja co tydzień, te 9-11 to myślę, że to jest taki poziom, który każdy gracz, który w jakiś sposób tam jest w stanie w jakiś sposób osiągnąć, tak? Przynajmniej większość graczy, tak? A wyżej, no to już taka sztuka dla sztuki bardziej, nie? Because you know how much time it takes just to do the one RTG episode? Because you have to grind the fodder, which nobody wants to watch. So imagine like I'm grinding fodder for 8 hours and a half. Brother, in 8 hours and a half, I can get at least 5 player reviews. 5 recenzji, nie? You know what I'm saying? And it's because I'm in a grateful situation where No, to sobie wypracował i zajebiście, że nie musi grindować Fodego 8 godzin, może zrobić 5 recenzji i to jest zajebiste, że no ale on też bardzo długo do tego punktu dochodził, także tym bardziej respekt, nie? I could do that sort of content and it still gets views. Guys, you need to understand that if I post any video and it gets minimum 12k views, but the time spent to make that video was like an hour-ish, if I'm streaming, imagine if I'm streaming, I'm great. Because I could do like 8 videos in a day from one stream. Because you guys know, man, like if you guys watch me stream the game back in the day, I was crazy, bro. I was crazy. Guys, we used to have #1 for wins, titles, season points, and trophies earned, something like that. It was 4 different things #1 from playing the game online. 4 different. Okay. I on mówił, że on jakiś top 1 w ogóle, nie? Za czasu starych FIFA to był świrem mocnym, nie? That's how I try to break into the scene during that time period, if you guys don't know. And it worked. Doing that was really helpful. Because in the title you could say #1 for this, and that, and then, you know? Yo, give me inconsistent gameplay from FIFA 15 over what this is nowadays, man. We go into new gen and it's just, they made a new gameplay that's so unpolished in every single mechanic. No, nowa gra, nowa generacja, no i co myślisz, że będzie, kurde, to wszystko zajebiście latało, będzie tak dopracowane i chuj. A się okazuje, że nowa generacja ta gra jest jeszcze gorsza niż była, nie? When all I was doing every single year when I was ranting about the old gen was fix this mechanic. FIFA 18 pre-patch came out, so I'm like, oh my god, could this be the year? And then they made a patch that ruined it. Guys, no FIFA 8, znaczy ja grałem w jakieś demo FIFA 18 i to było przyjemne bardzo. Go watch my FIFA 18 videos. Bro, you will not see a rant video for I think 2 months and a half until they made the changes, bro. You will not. Bro, I ranted, I think, about this game a week into it, I think. I think the same thing last year. But 2018 pre-patch, I'm like, okay, the only thing that we have to talk about now is inconsistent gameplay, and I'm gonna make a video where I can be more chill and just say, hey, EA. I wish I could do this now, but I can't because they're trash. But I wish I could just be like, hey, EA, great game. But we have these specific mechanics that need to be adjusted. It was mainly the manual defending stuff that was really bad, right? It was. No, parę, że tak powiem, rzeczy naprawić, ale ogólnie spoko gra, nie? A później dali patcha po ławce i dali jakiś defensywny AI speed i już to po wszystko popsuło. It was really bad. The animations and stuff were horrible. And I was like, you były can adjust certain jakieś things here and there, but it was great because I had attacking AI. The game was based more on scoring goals and not parking the bus. And I was like, and then they ruined it. And they ruined it, you know why? Because, hey, guys, we got to talk about it. We got to be honest. The community's fault. Because what did you guys do? You went to TikTok. Oh, not your TikTok, excuse me. Back in the day, it was just Twitter.
and all you did was complain about how you couldn't defend. When I never had this problem. When I was playing FIFA 18 pre-patch, all I had was animation problems in certain situations that we could have adjusted, but because you guys were horrible at defending, not you guys in its entirety, I'm saying that the people that were complaining during this time period, that's why they changed the game. Guys, let me tell you guys something. Nie, no naprawdę, no to jakby pierwsze, że tak powiem, początki jakieś FIFA 18, no nawet były przyjemne, ale też byłem taki casualem trochę, nie? When you make a game like this, EA as a company, if they actually make a game that is proper and you have, because people will always rant about stupid things. I mean, we just had a conversation with the 1v1 manual goalkeeping, right? We just had this conversation. There will always be stupid things in the game. Jej, ten screen z tym bramkarzem, jeszcze ludzie broniący tego, nie, to było przesada. EA has to put their foot down on what mechanics need to be a thing and what mechanics don't need to be a thing. Because guess what? You're still gonna play the game, my dude. If you were willing to play FIFA 19 and this game, you're willing to do anything. Dokładnie, no. Jeżeli byłeś w stanie grać w FIFA 19 w tą grę, no to jesteś w stanie zrobić wszystko, to prawda. Okay? Guys, thanks for watching the video. Don't worry about me, I'm chill. Okay, I like doing my videos. You guys, I'm being toxic in this video because this game is trash, but you guys have shown me an overwhelmingly positive support. I'm telling you, if you guys go check my Instagram DMs, you check my Discord messages, every time I stream, you guys show support. No 10 minut. Oh my. Podsumowanie. And I'm not saying this just to, guys, I don't do this psychology. If you guys are pissing me off, I would tell you you're pissing me off. Okay? Because I talk to you guys like you're my boys, you know? It's funny, my friends, they watch these videos and they're like, they literally tell me, they're like, dude, you literally talk to your audience the same way you talk to us, bro. Normalnie se gada jak ziołkiem. No jest to, najdobry ziomuś. Because my friends, when they play FIFA, you guys should see, bro. I tell them all the time. I'm like, guys, for your own good, just uninstall, bro. Just like, I do the game as a content creator, but I'm telling them, like, just uninstall, bro. No, zioł mówi, nie graj w to, gościu. Ja też myślę, że jakby ktoś chciał w to grać, też bym chyba odradził. But they can do whatever they want in their life, you know? I feel bad because sometimes, like, they ask me questions about the game, and because they're my boys, like, I'll tell them stuff, but, like, but they know I don't like talking about it. You know what I'm saying? I don't like to even give like squad advice. When I'm done working on the game, don't ask me no questions about FIFA. I don't want to know nothing. Jezu, bez kitu. Trochę tak jest, też trochę tak mamy. Jakby wyobraź sobie, że masz kurde streama, później jeszcze musisz wsiąść, kurde, jeszcze na przykład, bo wiadomo, ktoś ci tam wyśle skład do oceny. Ja zazwyczaj tego, no często robię to na drugi dzień, daj spokój, no. Posiedzisz na streamie, kurde, parę tych godzin i jeszcze, kurde, siądź i kurde, te składy, patrz, nie? Dajcie spokój, nie? Nie dość, że ja ogólnie złapałem jakąś już trochę taką antypatię do oceniania tych składów, to jeszcze po streamie miałbym siedzieć i kurde patrzeć, no dobra, tu zmień. Wiem, że ludziom na to zależy, ale no też dajcie spokój, nie? I don't want to know leaks, nothing, unless it's for the content. Do the video, call it a day. In my mind, guys, I do a disconnect. You know what I'm saying? Anyways, thanks for watching. Don't worry about me, guys. I'm chilling. If EA continues with the new gen version of the game, we're chalked. I'll probably do a day where I try out the old gen version, guys. I think it would be a good video, man. O, mówi, żeby zrobię może jakieś wideo, którym będzie przetestuję starą generację. No tego problem jest taki, że jako, że on recyzuje karty, no to i tak będzie musiał grać na nowej, nie? Ale to by było ciekawe. There's so many videos that I know would get really good views that I thought about doing, and it's just the motivation to do it, because it's that personal connection to the video that I'm doing, you know what I'm saying? Tak, no ja podobnie, nie, że ja żeby zrobić jakiś na przykład film na YouTube, to też, że tak powiem, muszę to czuć, nie? Nie chcę mi się robić rzeczy, jakieś mówienie o przeciekach czy coś, raczej wolę, żeby to jakoś rezonowało trochę z tym, co chciałbym robić, nie? Także, no dlatego ja lubię, czy to jakiś gameplay, czy coś, czy jakieś te taktyki, no bo mogę sobie pograć, pokazać coś ciekawego i tak dalej, nie? A no wiadomo, że jakbym zrobił film o jakichś przeciekach, to by pewnie to się kliknęło, ale jakby nie chcę się jakoś tym interesować na tyle, na ile, że tak powiem, nie muszę. Yeah. That energy needs to be there all the time, but just wanted to mention this really quickly too, but like guys, because we've ranted about all these things from all these mechanics and all these things, right? Like if you guys are playing the game and you're willingly playing it because you know it's trash, then fair play. You know what I'm saying? At the end of the day, it's the best football game we have, and football is the world-renowned sport. It's a huge part of a lot of people's lives. No dokładnie, także no wiadomo, że ta gra nie jest najlepsza i ta gra jest syfem, no ale
w dalszym ciągu to jest najlepsza gra piłkarska jaka jest. No jakkolwiek by to nie brzmiało po tym całym rancie, no nie ma za bardzo alternatywy, no niestety, no jeżeli ktoś lubi ten sport i lubi tego typu grę, no to w zasadzie nie ma za bardzo alternatywy, tak? Wiadomo, można, jest niby futbol, ale to też nie jest, kurde, gra, która nie ma problemów i tak dalej, nie? I tak obejrzymy sobie tego ranta, na tę grę, a i tak pewnie wyjdzie, że następnego dnia będziemy grać tak jak graliśmy wcześniej, nie? Ale jednak warto właśnie mieć tą świadomość, że gra, w którą gramy jest syfem, nie? Fair play. I'll give you guys a pass. A little bit of a pass, because I still think you're insane, okay? Dziękuję za przepustkę, panie Inception. A little bit of a pass. But because of all these things that I mentioned, what types of people do you guys think you are going to come against in this game? To, no z jakimi ludźmi będziemy się spotykać? Ludzie, którzy są po prostu przeorani. Ale to już myślę poruszaliśmy wiele razy, nie? Rats. Rats, tak jest. You are going to come up against rats that are not at 20% rat capacity, 30%, 40%, because if you're willingly playing this game, it's at minimum 80, 90, 100. And it's not because, oh, he's skilled at the game. No, he's a rat. I have faced people where just yesterday I was trying out a 3-4-2-1 tactic. So me No, taktyka 4-3-3. Ale ogólnie no tak jest, no. Wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy grają w tę grę, abusują te mechaniki, są tymi szczurami. Jeszcze myślą, że tak powinno być i że jest okej. I myślą, że są skillowi w tej gierce i robią dobrą robotę i tak dalej. Do pewnego stopnia tak, ale jeżeli mają takie pełne przekonanie, że wszystkie te mechaniki, które dodają, są okej i są w porządku, wyobraźcie sobie, że tacy ludzie istnieją i jest ich naprawdę bardzo dużo, nie? I my musimy się z nimi mierzyć w każdym meczu, albo prawie każdym meczu. No trzeba być po prostu tego świadomy, że niektórzy ludzie myślą, że taki stan jaki jest, powinien być, nie? Jakby stan, w którym jest ta gra, jest stanem, w jakim ta gra powinna być, nie? Także no. saying this, you guys, for those of you that understand the base mechanics of this game, you already know I'm going to get counterattacked, right? But I just wanted to try out a different tactic. I faced a guy who parked the bus. Parked the bus the whole time. We're talking 11 people behind the ball. He scores the 2 goals from counterattacks because of all the commitment of my players. He just utilizes a side position, driven pass. Co byś powiedział na powód starego Food Champions w FIFA 21? Nie, no nie, akurat to, że jest mniej meczów Food Champions, to jakby to jest dobra zmiana. No wyobraź sobie, że jeszcze mielibyśmy grać 30 albo 40 meczów, nie? Nie. W żadnym wypadku, nie? I to jeszcze z ograniczonym czasem, czyli piątek, sobota, niedziela. I tak dobrze, że teraz jeszcze jest już ten poniedziałek, którym też można grać, nie? To też jest na plus. I mamy 20 meczów. A wyobraź sobie, że mielibyśmy w 3 dni zagrać 40 czy 30 meczów. A kiedyś się tak grało. Kiedyś też się tak grało. Jeszcze w FIFA 19, która była istną tragedią, nie? Because like I said, I'm willingly conceding those goals because I want to try something different. I don't care, right? I'm not playing the game to try hard. I did that one time this year in the beginning to show you how bad the game was, and nothing's changed, right? So if I wanted to play that playstyle, then sure, but people do that every single day, you're out of your mind. Anyways, you know what he did when he scored the 2 goals, bro? It would be like the 65th minute. 65th minute, I'm not even kidding, bro. Także tak, no testował taktykę, grał na hopa, który strzelił jakieś 2 bramki po jakimś kontrataku czy coś, bo wiadomo, to nie jest full meta taktyka, nie? No i co ten gość zrobił? Guy, he gets the ball, and he's over here. He's over here, this general area right here. And you know what he does, bro? He goes all the way back here and he just starts technically dribbling this way because he wants to force the rage quit. Aha, okej, czyli chce po prostu zaczął lecieć w tą stronę i wymusić rage quita jeszcze, nie? Because he's a rat. Oj, ludzie tak grają, nie? Jeszcze te wiadomości, jeszcze grają w taki sposób, żeby wymusić jeszcze, żebyś wyszedł z gry, jeszcze ci czasem pauzują 3 razy, nie? Żebyś wyszedł z tej gry, nie? Znaczy ja rozumiem, że ta gra czasem jest staje sfrustrować w taki sposób, że jesteś po prostu toksyczny, nie? Ale dajcie spokój. The amount of rat behavior that I see from the people that actively play this game when I'm doing reviews in the top divisions is disgusting, bro. Dajcie spokój. People willingly doing the same 3 things the entire game just for them to get packs to do the same thing again. These people are crazy, guys. I'm telling you, this one guy that I faced that did this for 44 minutes in game. Te przerzuty, nie? If I still had that clip, guys, you guys are gonna literally hear me say, you guys have mental problems. I've never experienced not rattiness. I've never experienced someone that brain dead in my life. But you're gonna come up against people like that because this game is so bad. Like,
The gameplay has No będziemy się really, mierzyć really oczywiście. few redeemable qualities. The game modes are horribly balanced. Foot Champs qualification is the best mode, and regular Foot Champs just for the matchmaking. Not even for the concept of quantity amount, but just the matchmaking in that mode, right? And then most of the stuff you do in this game to unlock better players or to unlock these evolutions is done through squad battles because we don't have like a gold cup or something to use those players in so that we don't have to play against AI. You know? No nie ma żadnych tych w grze. I want to end the video with one more thing because I did see this. Okej. Oj, okej, czy on jeszcze będzie o tej sytuacji z paczkami dla ciebie mówił? Like I said, I try to mute this stuff as much as possible, but I saw this when I was looking into the pitch notes to make that video. Starting today, you may notice a new Packs for You section in the FC24 Ultimate Team store. This new section will include packs that are specific to your Ultimate Team journey based on common factors like playing Ultimate Team for a certain number of days. Each Pack for You pack description will include information to explain why that pack is appearing, with a Pack for You being made available to all players when they reach the same milestone. And then, you know, you guys make me proud a little bit because look at the response. Dispositwo Academy wszystko pomutował. Nick, Shameless, loyalty packs should be free. They used to be free. Znaczy on to pomutował, bo on po prostu jakby to nie to, że ma jakiś problem z nimi, tylko on po prostu nie chce o FIFA słyszeć, jakby żeby nie było. On ich pomutował dlatego, bo nie chce po prostu mieć styczności z FIFA na Twitterze, nie? Jakby wiadomo, tam z Nickiem to normalne mają dobre relacje czy coś, nie? Free. Use this as a loyalty pack should be free button. You still haven't given us a hero compensation. Now we can add, I'll make sellable loyalty packs that will definitely make No them tak, paczki, które otrzymujesz za to, że jesteś lojalny i grasz tą grę, ale te paczki są płatne. stay. You know, look at you guys go, bro. This never existed back in the day, I'll tell you that right now. But look at you guys go now, huh? Now you realize this game's trash and you realize this company's trash. O, już wszyscy, że tak powiem, wiedzą, co jest pies. Boys. Yeah, I hope you enjoyed this movie. I think this video is 2 hours long, so hopefully you guys enjoy, man. Oj tak. Have a great day. Peace out, my dudes. Love you guys. Dobra, zakończyliśmy, kurde, ten film pełnometrażowy, widzowie. Praktycznie 7 godzin streama, także praktycznie 6 godzin dyskusji odnośnie FIFA, odnośnie FC24. Także no cóż, no myślę, że na tym sobie zakończymy. No, jeżeli chodzi o podsumowanie, no cóż, no. Ta gra jest gigantycznie, że tak powiem, głupia, no ale i tak w dalszym ciągu, no nie mamy nic lepszego, nie, widzowie. Ale warto być świadomym, że grałem w grę po prostu, która jest gówniana, no i tyle, nie? Niczego nie żałuję, widzowie, no bardzo się cieszę, że mogłem wam to pokazać. Nie sądziłem, że aż tak długo to zajmie, ale można się było tego spodziewać, nie? Raczej mało kto w to kliknie, ale jeżeli chociaż 10 osób będzie w stanie czegoś się dowiedzieć z tej całej reakcji, z tego całego rantu, no będzie to z pewnością giga na plus. Dobra, widzowie. Także na tym sobie zakończymy. Wielkie dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subika na YouTube. Siemanko, pozdro i do następnego. Elo.